till the end of time. Open your mind. Surely there's time to be with me. Kasety wideo, powiesz, przeżytek, śmieć, ale to właśnie tam potrafi skryć się złoto. Jakie przejście na reklamy! Włóż taśmę, wciśnij play i rozpocznij retro podróż przez zapomniane nagranie. Puls! Wiesz co? Nie pokonano puls! O kurde! Nice, brawo! Bierz udział w głosowaniach na kolejne kasety i komentuj znaleziska na żywo. A nóż, widelec, znajdziemy coś, czego szukasz ty? Przerwa. Czemu Co? była do góry Czekaj! nogami? Przegląd wyłącznie w ANHD. Kiedy grafik miał jedno zadanie. DJ Tomuś napierdala. Zadanie, by sprawić, ażeby identy telewizyjne wyglądały dobrze. Uwaga! Za chwilę zostaniesz porażony prądem z dekodera Szproton. 3 razy. Niezależnie, czy to się udaje, czy nie, punktujemy bez litości. Pany, poprawcie sobie ten celownik, bo ustawiliście go akurat tam, gdzie żadna oś się nie przecina. TV Design Scenes. Co 2 tygodnie w ANHD. Oni nie boją się wyzwań. Dzień dobry. Dzień dobry, kto się dodzwonił? Dzień dobry. Oni nie boją się zagadek. W miarę prosta zagadeczka. Polskie miasto. Oni nie boją się porażki. Ogórek kiszony. Ale nie boją się również wielkiej wygranej. Gratulujemy wygranej 1500 expa, 20 kryształów. 5000 expa! Telegra. Wielkie emocje, ogromne wygrane. Od teraz w nowym studiu. Co drugą niedzielę o 18:30. ANHD. Gramy w to, co chcemy. Raz w pełnym skupieniu, Dziękuję. a raz kompletnie na luzie. Ale timing! Czasem idzie dobrze, Tak. Dzięki. No tak! a czasem nie bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie aż tak niebezpiecznie! Wszystko bez udawania, z poczuciem humoru. To po prostu granie. Tylko na ANHD.
Czy masz już dość pierdolenia matki na temat tego, ile wyjebałeś floty na połączenia do twoich malarzy z Austrii? Czy miałeś już sytuacje takie, że starzy z babką gonili cię po podwórku ze strzelbą, bo najebałeś 1 000 000 cebulionów na rachunku za połączenie dial-up i fax? Zapewne tak, więc weź. Nie pierdol. I dołącz do polskiej darmowej sieci VoIP IP Telefonia. Oferujemy przyjazną sieć VoIP i pierwszy numer za darmo. Kurwa, ile? Jak i również częściowe usługi dial-up. Oduzależnij się od Telekomuny Polskiej S.A. i dołącz do nas, ale już. Chyba że wolisz dalej zapinać się tepsie. To wtedy... Panie, idź pan w chuj. Dzień dobry. Witam wszystkich, z tej strony Łukasz. Dzisiaj dostałem paczkę od niejakiegoś Zdzigoda. W niej miała znajdować się złota kaseta z zapisem Jana Pawła II. Otwieram kasetę, a tam są jakieś karaluchy. A tak na serio witam w graniu. W dzisiejszym odcinku grania samoloty. Ale nie te z Disneya, tylko te japońskie samoloty, co się obracają w powietrzu jak pojebane. I co się napierdalają. Tak. I nie wlatują w niewierzę. Słuchaj, nieśmiały, to nie jest Microsoft Flight Simulator. O, Dems uciekł. Jak to jest dźwięk z Telegry, kurwa, w tle. Jeszcze jest czas, jeszcze kurwa jest Do gry jeszcze czas. 3,5 godziny, do Telegry jeszcze 3,5 godziny. No właśnie. We weren't soldiers to them, so go ahead. Bomb us. In their eyes, we were expendable. Worth less than the fake planes in the bunkers. No biggie. While I made fake planes, they had me put together some working ones. Then, some genius at HQ decided we should send it up, so the base looked legit. Thankfully, we had people to crew them. It didn't matter what we were locked up here for anymore. Top brass needed pilots, and criminals were all Przypomnij, they to jest had. kampania teraz od zera, czy... A gambler, an anarchist. Znaczy, to nie jest od zera, to skończyliśmy na 4. misji. A, dobra. Bo to z jakiegoś powodu mi to wyglądało jak jakiś tutorial, nie? So, up they went, day after day, day after day. Today Nie, no to nie będzie. they cast someone new into Czemu the to mix. stoi? Się zatrzymuje. He did to get sent here. To stoi, co może stać? My No jak dad no died co? flying for the Ocean Air Kutas. Force. When your allies are surrounded, Samochód. one of the most dangerous Kłamczuch missions is wczoraj being covered reference. to retreat. Whoever signed up for that was a real hero. But even more dangerous than that was being the one who had to cover the rear guard's retreat. That was my dad's job, and one time, he called it off. Said it was too late for him. Said anyone else would have done the same. I found that out from a war buddy of his when he came to tell me how my dad died. The next time a retreat happened, my dad volunteered to be in the rear guard. Dumbass. He died all right. No one came to help. The news nearly broke me. Of all the ways to get killed, that's gotta be the most pathetic one ever. Am I right? There's a rumor going around about another inmate. A guy they brought here a little while ago. Get this. Talk in the cell block says he was sent here because he killed Harling, the president of Osea during the last war, remember? He's the one that sent my dad on that suicide mission. He's the reason I had to go live with my grandpa, and why me and Gramps started building a supersonic jet. He's the reason I ended up here. Maybe I should give that guy a thank you note for killing him. Nah. God, I hate the smell of this place. It's all fake and lies and bullshit.
It reeks. O, to już zaczyna się misja, jak jesteśmy w zakładzie karnym. Alright guys, I'll let you in on some juicy info. The new guy was found guilty by the International Union Peacekeeping Forces court-martial. He is the murderer of Harling in the flesh. His tag name's Trigger. Now, as of today, he may be attached to the Ocean Air Force Base 444th Squadron. But that is just some symbolic bullshit. Nie no, tak name Trigger, wiadomo, czym rymuje się Trigger. Every last one of you has been incarcerated for one reason or another. Może lepiej nie mówić, z czym się Trigger rymuje. Właśnie wiemy, ale nie będę mówić. And HQ needs to plug the deficit in our Air Force. So they proposed sending you guys on a reconnaissance mission to the Waiapolo Mountains. But that idea was flat out rejected. Nope, you'll be atoning for your crimes right here at this base. This base is a decoy designed to draw enemy fire. And as members of this base, you'll be taking hits from the enemy. This will allow our forces to safely prepare a counterattack. A, co się wnęło. Switch off that alarm. It's just the usual. I thought Zapland was supposed to be an isolated area. Okay, I'm gonna need a few aircraft to scramble. Again? Wonder how many we'll lose today. Better than solitary. Enemy aircraft detected over the dummy runway. We just need to make it look like we can put up a fight. Some of those piles of junk can at least take off. Let's get the guiltiest cons in the sky first. We'll start with Harling's murderer. We don't expect you to down any bombers. But what we do want is to make them think that we've got an active base here. No i super. Pewnie się, czy stream tutaj nie laguje. Nie, nie laguje. Nie, nie laguje. No, okej, dobra, czy jest git wszystko. No to rozpocznij misję. Trzeba dać jakiś fajny samolocik. Ale tu jest wybór. Dobra, weźmiemy Su-47. Taki bardzo śmieszny samolocik rosyjski. Części sobie jakieś... Tak. Części sobie weźmiemy fajne. Weźmy sobie takie, które mamy. Coś jeszcze na zwykłe pociski weźmiemy. No. Można powiedzieć, że już gotowy, no to lecimy. Lot bojowy. It's time to get busy, convicts. Proceed with your mission now. Uważaj na wrogów i robotów, które składają się z 278 dusz dzieci. O nie. Zaraz Enard na mnie skoczy. Helna. Nie przelatuj nad lasami Orleanu. You're not cleared for takeoff. Obey orders. Go to hell. All aircraft preparing for takeoff. Watch out for spare 80s forcing a takeoff. I'll take up command. Any objections? That'll get decided in the skies. Touché.
Trigger, your call sign is Spare 15. Consider it your prisoner number for the air. Commencing deception and interception. Spare 15, the runway's free. You have permission to take off. Go now. My blood's boiling! Toss the chump in solitary once he gets back. If he makes it back, when you land your ass is Jeśli wróci. Spare 15, take off confirmed. Altitude restriction lifted. Go. So, no missiles again. The FCS is locked. Damn, you're good. Let's make this more interesting. Prisoners use nothing without supervision. Not even a pencil. Here comes Harling's murderer. He shot 2 missiles right between old Harling's eyes. Always in the know, aren't you? In this war, intel is a life or death matter. Settle down. Excited to have another. Już we mnie strzelają. A broni mam wyłączone, więc trochę dupa. The bombers that attacked the dummy runway are coming back for another round. This is your chance for redemption. Take it. You guys just need to make a lot of noise. Make them think there's fighters at the base. Anyone got a smoke? I'll owe you one. If any of you die, just think of it as you atoning for your crimes. One more thing. Any aircraft leaving the operation area will be shot down. You hear me? Righto. Missile. Nadlatuje. Look at that. Blowing up a bunch of paper planes. The enemy seems to think our air force is concentrated on this base. Everything on the ground is fake. Can't the enemy see that? Ale rozpierducha. Shit! The enemy just hit the control tower! Hey, what's with all the shaking? It's broken! Fire team! Not let the enemy get closer. Are you trying to kill me? Missile in the air! Shall I order them to shoot down all? Commander McKenzie? Damn it! Spare squadron, listen up. Shoot down everything carrying bombs. Weapons free. You're cleared to engage. Show no mercy. Got you. Gonna have to rethink the odds. Wanna bet which one of us gets the first kill After trigger? it starts. This is the first. If counts going forward, I decide when you die. All right, I'm assuming command. All aircraft support me. Who's gonna dance to your line, too? I'll show you all how it's done. Hurry up! Finish the job and get out! Breaking! Did you really think we could get a bunch of convicts to just put on a show? Spare 15, bandit splashed. Trigger, keep an eye on your head count. We can compare later. Yeah, I bet Maverick will get dressed up real pretty. You can do this work. Anyone up radar ping tonight? Incoming hostile group detected. Take care of them. Righto. A bomber's at high altitude. Stop watching your own asses and look up. Bingo. Head to the next target. Trigger, you saw those scratches on your tail before you took off, right? Well, they don't show how many enemies you've taken down. The more scratches, the worse your crime. They're called CLIs. You got 3 of them. How appropriate, Harley's. Welcome, Greenhorn. You need intel? You come to me. Trigger, I've got a lot of questions about what's going on out there. I want to hear more about these drones the enemy is using later. We're cut off. We can't break away. We can't. Bomber is hit. No! Bomber is shot down! Wingman down. I'm surrounded. Wow, look at Trigger go. Lucky shot. Fox 2. I'm hit! Evade. Continuing attack. Missile fired. Evading. Don't stray from your bomber. Jestem. O, Mowys wrócił. Właśnie słyszałem, jak mój stary powiedział do kota takie: ścierwo, wypierdalaj.
No, widzę, że już możesz wykonywać mały trolling na przeciwnych samolotach. Ależ oczywiście. No, ale tylko Amoga zyskał nowe imię do kolekcji. Ale trolliza dokonana. I wouldn't go that far. Target's that slow on a challenge. Don't let it go to your head, murderer. O kurde. Myślałem, że uderzysz w ten wieżę kontroli. Ile ziomów się naspawnowało teraz. Trigger, don't get shut down now. Co? You got good money riding on your survival. Some guys have got big money riding on you going down, so watch your back. Jak on dostał do tego? Sama jeszcze żyje. Trigger again. Don't get excited. It's beginner's luck. Can't maintain altitude. Bailing out. One good thing about this squadron is that the aircraft fly nicely. Can't believe these things used to be scrapped. Just what kind of magic does she have up her sleeves anyway? I don't know what her problem is. I think she's loyalty or something. O, ale dostał dupsko. Queen. More like a bad tempered tomboy. Enemy interceptors firing. Dobra, tu polew uderzył w brzozę, leży. Hey, fraudster, your tongue's giving away your true identity. 3 targets remaining. The targets are still active. Keep up the attack. What the hell are you doing? Are you... Wilco, Commander McKenzie, please maintain silence for the moment. Jak go uciszył. 2 targets remaining. Why in the world would someone make a squadron of convicts? They're winging it. Now the paper-mache strategy at the base seems to be doing the trick. This man and his dog has an idea how to end the war. Spare 15, what the hell are you doing? Attack! A myślę, że co ja robię? Bandit left. Take him down now. First come, first served. Missile. 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 Bandit sighted. Missile. 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 Attack hit. Bandit is still alive. Missile. Missile. The last escort is down. The bombers are ripe for the picking. Looks like we get to go home early today, gentlemen. I love this job. Trigger does all the work. Even our noble count is no match for Harling's murderer. All targets confirmed eliminated. Yeah! Hell yeah! Still alive, Harling's murderer? Then dinner's on me tonight. Shut it, Spare Squadron. Mission complete. RTB. Trigger's still with us. Must have the devil in his corner. Spare 7, what happens if the one you've bet on dies while landing? Then you win. So what? You're not done? Just checking. Spare 15, this is the control tower. Make your landing check. We don't want a wreck blocking the runway. Spare 15, you have permission to land. Wind conditions are calm. 3,000 meters. Too fast. Lower your airspeed. Lądujemy. Lądowańsko i jeb. Dobra, nie wybuchłem, jest postęp. Right. Stand by for your next sortie. I lost a lot of money for that trigger. Don't forget. Chłopco postawił moją śmierć. Nie no, co za koleś. Throw anyone who disobeys into solitary.
Dawaj, następna misja. Salty Sailor Miha's jakiś. granddaughters like to keep to themselves mostly. They were well behaved and possessed a sort of quiet elegance. Nie, pad mi się rozłączył. From time to time, I'd catch myself looking at them, wondering what they were talking about. I'm sure everyone on the base did the same. Dobra, jestem. Ganka miałem. No nie, jaki PDF z tego naukowca jest. Bruch. Jeszcze o tak o dzieciach mówi. They were the men tasked with guarding him in the air. Their jackets all bore the same patch, a relic from a nation that was long gone. Decades ago, during the Age of Expansion, the Kingdom of Erusia absorbed many countries. Theirs was one of them. Mihai asked them, Yet what is a nation? Can we actually see the physical lines that divide one from another? People of my generation can no longer speak the language of our homeland. My grandparents always look sad when they see I have no idea what they're saying to me. Mihai didn't say a word after that. His scarred face betrayed no emotion. He didn't get those scars from flood. Mihai was originally from Shalaji. His real name is Mihai Dumitru Margarita Corneliu Leopold Blanca Carol Aeon Ignatius Raphael Maria Nikitas A. Shalaji. Fajne imię. When he was young, he was the heir to the Grand Duchy of Shalaji. Then, revolution broke out among his people. Mihai was betrayed by a close friend who pointed a gun at his face and pulled the trigger. The revolution was successful, but the new country that sprang from it was annexed by the expanding kingdom of Erusia. The Erusian royal family allowed Mihai's family to retain their title and noble standing in the new kingdom. But Mihai surprised them all, signing up for the draft like an ordinary Erusian citizen. He was then accepted into the Air Force Academy by order of the king. Mihai soon became an ace pilot. When the royal family was ousted and Erusia became a republic, he continued his service for the new regime. Test sites soon flourished. One day, a classmate of Mihai's granddaughter visited. I noticed the rose emblem. Bro! What the hell? Bro, here's księżniczka and Jorksow, damn. What the hell? Oh my god. What the hell? This new princess was truly a godsend for the Erusian people. If Mihai's granddaughters were like the moon, she was like the sun, around which everything seemed to orbit. Her face was so expressive. It's no wonder the people of this war-torn country instantly felt at ease when they saw her speeches. They started singing. The pilots of the support plane smiled, even though they wished their nation were independent from hers. Angelic. I wonder how Mihai felt about all of this. It was my job to research his neurological data after all. Ziom sobie siedzi i ma wyjebane. Wyjeba typu Michaju. Whatever his feelings were about losing his Gorpaczow znaczy co? Wyjeba Michaiła. Even for me. No wreszcie, misja będzie jakaś. Będzie można spuścić w pierdol. Your mission is to atone for your crimes by attracting the enemy's attention. Znowu? First, I want you to head from the base to the desert region of Roko. No cały czas będzie tak pierdolił. And then second, you will attack the large Erusian base. Ten cały szef bazy jest jakiś We've been nawiedzony. unable to verify that base's ability to deal with fighters. You will attack and provoke the enemy into revealing their AA strategy. Get them to fire at you as much as you can. That way, we can confirm where they're firing from.
Then it's a case of sending in a regular force to clean them out. For this mission, we prepared a frontline base that could be used for ammo replenishment and aircraft repairs. However, this is not for you guys. O ty skurwysynu. O ty skurwy. Ale ściera. Brat naprawdę powiedział nie dla psa, dla pana to. Artemision, was. Trzeba jakiś fajny samolocik wziąć pod to. O, ten samolot będzie idealny. Ma bardzo śmieszną broń. Aircraft preparations complete. Stand by at the front. Możesz nawet zobaczyć, Mogu, zaraz jaki śmieszny komediowy efekt ta broń robi, ten cały faeb. Some welcome. All aircraft, spread out and attack. We're clear to attack, right? I heard the regular forces were gonna clean things up. It's just like before. We blow the shit out of everything. Sharp as attack, aren't you, Spare Aid? Regular forces can reduce losses if you tenderize the base first. If you can't handle that, just fly and be a target. We're being attacked. Enemy aircraft. Whole squadron. Look, bombers. Must be the guys who got our base. Some of them did. Hit them. Don't let them take off. O kurwa! Jakie jebnięcie! What are the odds of getting out alive? That's for you to figure out, Spare 7. I'll try the building, so support me. The fire set off a chain reaction. At least stop it from spreading. Uszkodzenia. Some have air power, so their threat levels vary. Think of the best way to rob them of their ability to respond. Use those empty heads of yours. If you die too fast, you won't even be useful as targets. Target confirmed destroyed. Trigger again. Cut the crap. There's work to do. Prawie jak na Ukrainie. O kurwa! Dobra, żyje. 23%. 23% zniszczeń, ale trzymam się. That was fast. Keep up the good work. Rhino! The vehicles have been taken out. Move on to the next target. You're our official fly swatter now, Trigger. I'm out. Returning to resupply. How are we supposed to work without ammo? I'm heading back. Nice try. This stuff isn't for you guys. Let's be honest here. The regulars like us aren't allowed to resupply. But in your heart, you want us to smash that base. Am I off? You're gonna wish this mission never ended. Looks like bad dogs finally come O around. kurwa. Hostiles in your area are nearly wiped out. Napierdolać! Try to catch some more left. Napierdolać! Finally had to Ściągnij drążek. They're in one hell of a place. I'll take you in here. Trigger's taking Ale taki śmieszny faeb się dzieje. You did nothing more than destroy just one of them. Why are you acting like some big shot count? Trigger's the one who did most of the work. Why are you so proud of that, full band? Box 2. Spare 15 locked. 30%. Aż te samoloty rozpierniczyło. Nadlatuje pocisk. Patera. Fuck, to najlepsza broń w tej grze. Najlepsza bomba. Mały trolling. Mały trolling taki.
Locked on. Spare 15, locked on. That cheers me up. Okay. All that's left below you is piles of rubble. Look for more enemies. Let's see if they can't hit you this time. Now the base commander makes a big deal whenever a new mission comes in. But it's just one after another. Like that was the plan all along or something. Battle doctrines. Something happens, they tell you what to do next. Osea has one. It probably even says where and when pawns like us will die. You mean they already know the next strategy? Hold up. Let's make a bet. Whoever guesses the next strategy wins. You can get in on this too, Bandog? Maybe you guys need to cool your heads off in solitary. Let me look into this doctrine thing. Bribe is all you need to look into a terminal. It's amazing how many people write their password on a note by their desk. Gathering intel is all about getting access. Trees destroyed all the trucks. More guests on the horizon. Keep up the attack. Ale rozpierdoliło ich. Nie, no one shot. O, ale zestaw tutaj mamy. Zestaw pełen radości i rozkoszy. Happy Meal. Ostrzeżenie, nadlatuje pocisk. Trigger destroyed the enemy facility while everyone else was sleeping. The murderer's done it again. You have to rethink the odds. We're protecting our flight path. Trigger, they have a lock on you. Hostile has a lock. Help! Nice target. Attacking. No, we got a fire. Missile launched. Uszkodzenie. Nadlatuje pocisk. Trigger crashed. Trolling an idiot. New blips on my radar. Get after him. Czat, nie wyzywajcie się od bambików. Ja pierdolę. Rest in peace. You've done a fair amount of work to their ground units, but I see some of you still have ammo. Continue with the attack. Keep yourself nice and exposed till I say otherwise. You really are good at murdering people, Trigger. Ex-presidents. So, what's the difference? Whatever, still got 3 lines. A tu się widzę, że sekretny pilot zespawnował. Bo zrobiłem przelot pod tym tunelem, więc się taki F-14D Kitten zespawnował. Pa, jaki kotek. Leci w pierdol na kotka. Zniszczony. Mam jeszcze 6 faebów, trzeba je dobrze wykorzystać. Never thought I'd say this, but you're doing a hell of a job, Spare Squadron. Adulation from the guard dog, untouched. Don't make me take it back. Eradicate the rest of them. Enemy has a lock on you. Aircraft approaching at high speed, bearing 280. O, drony się zespawnowały. O. Nie no, taki symulator Ukrainy teraz się dzieje. O nie! Machines are not replacing humans. Calm down. They're just obstacles in your way. Don't forget your original mission. It's bad enough just dealing with the surface. Damn.
Czołg. I nie ma czołgu. Enemy base is crippled. That's enough. Go find some enemies that can kill you. A to szmata. Wziął, ominął mój pocisk. Dobra, przesyłka z ZPT leci. Czemu jakiś random na naszym czacie pisze, że potrzebuje kokainy? Nie wiem, ale dostaję timeouta. No. Już dostał 24. Nie wieczny odpoczynek, ale długi odpoczynek. Długi odpoczynek raczej. Follow your orders. Continue the operation. Deserters will be punished. I'm hit. My aircraft. This isn't even a fight. You want to lose all your pilots? Shut up. Bastard. I ain't dying here. Tom gets behind the trigger. Stick with the best if you want to survive. If anyone wants to die, let him. Poor decision on your part. I've still got top score. Count? Man, you're useless. You're tremendous. Spare 15 at another. That's 3. Wow, Trigger's the only one who's managed to hit the base. Check your 6. Engage or face punishment. Redny z dwunogi. You'll pay for this. Looks like we're the only ones having fun out here. Trigger, the one with the highest score wins. Let's set who's best once and for all. Just ignore him. Nice job, Trigger. That's 5. I've shut down 6. Oh shit, you're still on 2. Hey, are you sure your radar's working right? Missile launched. 7 down. That's more than an ace. Nadlatuje pocisk. Poszedł FAEB. Jedna rakieta ci została. Spokojnie, one się później regenerują. Jak się skończą. Missile. Missile inbound. Evade. Ammunition 0. You take care of the surface target. Niszczony. Uszkodzenie. 42%. Missiles depleted. Spare 15 is cleaning up. 10 crabs down. Patera. Boom. UAV destroyed. Spare 15, Fox 2. 2 minutes remaining. Trafienie. Yeah. S. SSS. Dobra, chyba się wrogowie już skończyli. Dopiero tam się zespawnowała jakaś grupa dywersyjna. Max zestaw powiększony, tak zwany. O, pojawił się jakiś MiG-21. Co to za jakaś, nie wiem, wenezuelska siła powietrzna na mnie najeżdża. Wenezuelska. Spare 15. Bandits approaching fast. Shoot down any
anything that interferes with your mission. Pudło. Hostile has a lock. Nadatuje pocisk. Pudło. Ale gówno. Ostrzeżenie. 1 minute remaining. Nadatuje pocisk. Trigger, hostile behind you. Niszczony. God, mogłem go z gana rozpierdolić. 30 seconds remaining. Niszczony. No już mi się flary skończyły. You are fast. Pięć, 4, 3, 2, 1. Okay, you've hit the enemy base enough. Operation is complete. Head back. The bastards who flew off are going to wish they were never born. You guys get a pass. Damn right. I wouldn't be surprised if we're thrown in solitary too. Hey, who wants to bet who goes into solitary? That's what that gambling nutjob would say if he was still here. Where's your sense of humor, guys? Your buddy's making a joke. Laugh already. Who said I was joking? I think he might get put in solitary too when we get back. I don't mind putting a bet on Bandog getting put in solitary. What's the point without a banker? Some welcome. You lost planes, but the mission succeeded. However, some of you crossed the return line for supplies and for repairs. This will result in solitary. Bez izolatki. Na hash izolatka na AN Discord zostali wtrąceni. Myślę, że trochę mało czasu, żeby rozpocząć kolejną misję z cutscenkami i w ogóle. Więc można w sumie resztę spędzić na multiplayerze w tej grze. Czy ja wiem, czy tak mało czasu jest? A co, nie kończymy o 16 czy o 16:15? 16:10. A. To wiecie co, kurwa? Wejdę sobie do tego pokoju. O, to jest jakaś gra w toku. Zobaczymy, jaka będzie reakcja ludzi na to, co będzie się dziać. Jaką trolizę tutaj dokonam. Na multiplayerze jest jedna taka bardzo fajna broń w samolotach. Nazywa się HPAA. I to jest bardzo taki trollowniczy pocisk, który potrafi niezależnie od samolotu zabić na strzała. Dołącza nowy gracz. Jakiś Umbriel. O, to jakiś Japoniec Romeo 1. Jak Azjaci w to grają, no to nie ma szans. Japońcy to jeszcze pół biedy, najgorsi to są Chińczyki w tej grze. O, widzę, że tu jest już jakiś bardzo fajny cel. Jak go telepię. Nadatuje pocisk. Uszkodzenie. Ale mnie napierdala coś. Uszkodzenie 50%. Target is in gun range. Target hit.
Zniszczony. 26k. Missile closing, evade. Careful, enemy locked on. Missile hit. Zniszczony. Zniszczenie. Destrukcja. Target is in gun range. Nice kill. O kurwa, coś mnie jeszcze z pleców próbuje zapierdolić. A, to ten. Locked on. Jaki agent? Jak omija moje pociski? No, tego akurat nie ominiesz. Missile in the air. Oscar 1, Box 2. Combat time's up. The mission was a success. You won. No to nawet przed czasem wygrałem. Adwokat księżniczki. Tak. Szkoda, że nie można dać adwokat księżniczki Celestii w tej grze, ale no cóż. Nie mają podpisanej umowy z Hasbro ziomy z Bandai Namco. I ciekawe, czy kika dostanę z lobby. Czasami nawet zdarzało się, że kika z lobby dostanę. Same miękkie herbatniki w lobby były. Ziomy ledwo co 10 levele mają. Dobra, wracamy do single playera. Fajny był przerywnik multiplayerowy, ale wracamy do single playera. O, wreszcie bez cutscenki. Oto może się zdążymy z tą misją. You know, I've received a medal for my ingenuity in finding a use for you cons. Ale Just menda. remember, if you disobey orders, there's a special place in solitary confinement for you. Your so-called right to complain was forfeited the moment you chose to break the law. Okay then, go make yourselves useful. An Ocean Air Force squadron is currently entering Erusian territory for reconnaissance. Due to certain factors, their return route has been changed. The new return route will be through Yinshi Valley, a scenic and rocky karst area. The enemy's radar facilities and anti-aircraft weapons hidden on the mountainside pose a serious threat. Your mission is to destroy them and get our guys out in one piece, even if it puts your own lives in danger. And it is important to remember, they will send up interceptors if you're detected. So you will need to choose something useful in a dogfight. The weather won't be on your side, but you're doing this whether you like it or not. Worry about the squadron's return route, not your own. Your mission is to get them back safely, which I think is the perfect punishment for your crimes. Dobra, dziadek, skończ pierdolić. A kiedy się wydostaniesz z więzienia? Gdzieś tak po misji 10. Coś dobrego do walki kołowej. Mi się wydaje, że do tego będzie idealne to. Aircraft preparations complete. You're cleared to taxi. Spare squadron, this mission needs to be quick. Target radar facilities and AA weaponry. They're set up on a rugged terrain, and there's a lot of cloud cover. You will be near thunderclouds. You guys were born unlucky. Wait, who's the dumbass who came up with this batshit plan? Just shut it. Them's the breaks. Air Force Base 444 Squadron, this is Cyclops 1. The Cyclops and Strider squadrons currently contain 7 aircraft. Stand by. We'll be arriving shortly. Dobra, helikopter bojowy leży.
ammunition. It'll be hard to take on hostiles. We'll have to rely on you guys to make it home. Cyclops 1, this is Bandog. We need the job done on time. Bandog? Cool name. Nice working with you, Mr. Guard Dog. The terrain makes the airstream bumpy. Don't damage those planes. I've never flown this close to a mountain. O kurwa, rakieta! Spierdalać! Aż go nie rozjebało? Co jest? Dobra, żyjemy. Rozjebało ich. Destruction of target facility is confirmed. The regular forces have gone further into Erusia. What are they looking for? They're investigating the ruins. That's all I know. You sure found out quick. They got a secret weapon, maybe? There's only so much I can find out. Enough talk. Vehicle down. I can't get away. I want to send the Russians to hell. But I sure enjoyed them. Missile. Missile. Fox 2. Destruction of target facility confirmed. Missile. Missile. Teraz. The mission doesn't require you to talk. Use your head as well as your hands. Righto. Radar's working! We're under attack! Don't wait for interceptors! Use missiles! Ja prawie się wpierdzielił w słup. Spokojnie, mam to pod kontrolą. Po czym zaraz się wypierdolę w wielką maczugę. Byłby komediowo. O kurwa, ja driftuję w chmurze, co jest? O, jaki drift. Tokio drift samolotem. Tym, 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 tyryryrum, tym, 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 tyryryrum. O, jaki Need for Speed Carbon. W tym w Carbon Canyonie tu się napierdalam. Puścić ci soundtrack? Następnym razem jak się tego... Jak będzie jakaś epicka walka. O, dobra, czekaj. Kurwa! Dobra. A jakiś tajfun się zrespił. Tajfun go ciśnie? No, tajfun go ciśnie. Bandits inbound. Here come the UAVs. We might have crossed the line. The drones have jumped on the recon team. Our friends aren't equipped for air-to-air. They need our cover. All 444 aircraft, get them out of there. Not even one is to go down. I repeat, your top priority is to get them out safely, even if you die in the process. That's impossible. I'm not flying in here to help out some assholes that don't know shit about. As they say, O kurwa, ty dostałem piorunem. Dalej 2%. good stuff. Let's get the remaining 6 out of there. Someone flew into the thunderclouds! Spare 15 has broken through the thunderclouds. Nice work for a dumbass. Strider 4, bandit on your 6. Help by getting in between them and the UAVs. You don't even have time to check radar! Cyclops 3, missile in the air! Shake that enemy! Fiu, 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 kurwa. Teraz. UAV down. Za tydzień jeszcze będzie czytanie komentarzy. Powtórkowe. Calm down. Check your HUD for errors. You'll make it if you don't panic.
hide in the thunderclouds like Trigger. Wiseman 444 squadron support incoming. Sorry, but I'm using this chance to break off. Jaeger, look after the survivors. Roger. Over to go. Dodge that missile. Evading incoming missile. Cyclops 3, watch your tail. UAV destroyed. I owe you one. Cyclops 4 has broken off. There you go. Things are looking up. Finally got some disguise and support. Looks like there's one guy who's got everyone's backs. Missile in the air, evading. Pretty good for machines. Cyclops 2, missile fired at you! Cyclops 3, check your 6. Trigger's holding up, but we got our hands full. I'm not stupid enough to fly into a thundercloud. Missile closing, breaking. Radar confirms Spare 15 has come out of the clouds. Trigger just flew into a thundercloud without even blinking. Some of the UAVs are behaving strangely. Got it. Cyclops 3 has broken off. It's just me and one more to go. Spare 15, you're the only one earning any redemption today. Make sure the rest of them stay alive. Let's go free after that. You're in no position to call someone a devil count. Don't make me laugh. Cyclops 2 is broken off. All my guys managed to escape. Got big gratitude for you. Cyclops 1 is breaking off. He could have broken off any time if he was by himself. Spare 15. All UAVs in the vicinity confirmed destroyed. Nice teamwork. Thanks. Who is that? Tell him I'm grateful. Copy that, Cyclops 1. Spare squadron. Mission is complete. Return to base. Wait a minute. Hold it. Oh, give me a break. You have more chores for us? Spare 8, champ. Bogey approaching fast from the rear. All available units support Spare 8. I don't need any support. This is all mine. You think you can scare me? I on się wypierdoli. Still not firing. I ain't afraid of it. Spare 8, no dogfighting. Negative. I'm not letting this slide. Uh-oh. Yeah. You could have done that sooner. I want to understand the enemy. Yeah, shot down Champ. He was toying with him. Spare 10 lost. Another one. One recon aircraft lost. What's with this guy? That's an Su-30. All Spare Squadron aircraft provide support for Cyclops and Strider. Keep the bandit off of them. Negative. That's not possible. Get in there with that monster, Spare 15. We're gonna lose more friendlies. Hello. Missile. Missile. Cowards bailing on us? I just sent back the damaged craft. We only need guys we can use. Spare 2, Spare 11. Form an element and take up the rear. Ale jebnąłem go. Jeszcze nie zdech? Jeszcze nie zdech. To niestety działa plot armor. A. Sorry, but I'm out of here. I'm not throwing my life away for guys I'll never see again. Soldiers from Soul 3. They've got 2 rear guard. The better one's mine. Copy that, Jake. Don't call me that. Orange coloring. Experimental, maybe? Tabloids distracting the enemy. Make a break for it. Soul 1, please respond. What's your status? My status? Well, I'm feeling a little excited. Bandits in the clouds. Chase them down. Dobra, dostał. Another hit. Nie są. Nie są. Ile kurwa rakiet we mnie strzelił? Missile. Missile. Spare 15 caution. If your plane gets beat up, you're a sitting duck. Trafienie. The guys are goddamn flying. Trafienie. Jakie są przewidywania zakładu Unibet? My status is
A chuj wie. Oblodzenie. Bandit is retreating. He managed to survive somehow. Trigger, kindness gets you killed. Hey, guard dog. Who's the guy who worked his ass off at the rear? The biggest dumbass in the unit. Makes sense. An idiot would be brave enough to pull off those moves. I'll guide you back to Air Force Base 444, though I doubt you have enough gas to make it. Appreciate the help. Be at the base? I wouldn't get involved if I were you. Runway is clear. You have permission to land. You made it this far, don't screw up now. Too fast. Lower your airspeed. Bank right. Lower your nose. You're too high. You're past the guidance limit. Make a visual landing. Great work. Nice job in not ruining a good plane. Your work's still far from done. Stand by for further orders. The crew said the enemy had one mean son of a bitch flying for him. Our team had a few Air Force hot dogs, real experienced pilots. But this guy swooped in like a hawk, locked on, and took them all out in the blink of an eye. Reminds me of a story Gramps told me once. He said a little while before he retired from active duty, he saw an enemy fighter wipe out an entire formation right in front of him. It was like seeing how a shark works when it's going after its dinner. This enemy pilot stalked Gramps' pals from below, just like how a shark would. Then one by one, he put the bite on them. Sounds like what happened to our guys today. Kinda surprised so many made it back alive. I bet when they saw what was going on, they broke formation and left their buddies to the shark. Hang on. There's 3 extra planes here. They're foreigners too. Spare squadron, this mission needs to be quick. I co teraz? You returned without permission and failed as escorts. So how about you rethink your value while in solitary? Take them away. Nie, tylko nie izolatka. Well, well, what do you know? Pilots made it back to base alive. Treat them well and feed them plenty. After all, we have to get a favorable report out of them. I've spent enough of my time being the commander of some worthless penal unit. Dzięki, kurwa, dzięki. Dobra, nie wiem, czy zdążymy na kolejną misję. Zostało już 7 minut, a mi się bardzo chce szczać. Także robię na razie chwilowe ZW. Albo zaczniemy wcześniej As Adwokat. Albo Tak można zacząć wcześniej. Albo możemy wcześniej Asa Adwokata zacząć. Bo na następną misję na pewno nie zdążymy. Także dziękuję za oglądanie As Walka 7. Tak, dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy. Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy. Tu po lewym się w brzozę wpierdalamy. S. Do nabycia później w ZPTV. O tak. Tak. A my idziemy na As Adwokat. No i zajebiście. Także siemano. Yeah.
Ho, 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 motherfucker! Święty Mikołaj przyszedł wcześniej z prezentem, a to dlatego, że Media Szprotek powraca z Black Friday świąteczno-sylwestrowo-noworocznymi promocjami. Złoty kibel marki Manta posiada funkcję mycia dupy na odległość oraz posiada podświetlenie RGB, więc bez problemu znajdziesz go w nocy. Za jedyne 899 starych złotych plus korona Iberu gratis, abyś mógł się poczuć jak król na tronie. Lodówka Electrolux chodzi i pierdoli o wszystkim, co może. Możesz pomieścić w niej wszystko. Karpia zenka, rybę po grecku z zeszłego roku, sałatkę jeżynową, bombę rurową. Kurwa, co? Klasa C+. To wszystko za jedyne 2412 bombek na choinkę. Mikrofalówka Silvercrest jest zasilana za pomocą uranu 235. Została przetestowana w odpowiednich warunkach ekstremalnych. Zawiera certyfikat szprota i dziecka. Klasa F- za jedyne 15 000 expa z Telegry. Takie promocje tylko u nas. Media Szprotek. Nie r***cie na hajs. Zapraszamy do skorzystania z usług zakładu bukmacherskiego Unibet by Unicat. Obstawianie całego swojego majątku na jakąś głupią piłeczkę jest już passé. Prawdziwi hazardziści obstawiają teraz losy zwykłych szarych Kowalskich. W naszym zakładzie możesz wykupić kupon na każdą osobę, która posiada aktywną polisę w zakładzie ubezpieczeń Unicat. Wystarczy, że napiszesz, jakie wydarzenie obstawiasz, w jakim przedziale czasowym Twoim zdaniem do niego dojdzie i jaki wybierasz kurs dla swojego kuponu. Teściowa już wystarczająco mocno Cię wkurwiła? Wystarczy, że obstawisz u nas kupon z kursem razy 500 i przydarzy się jej wypadek. Oto najłatwiejszy sposób na zostanie miliarderem. Jakiś zjeb uploaduje swoje filmy bez pozwolenia? Obstaw kupon na ewentualny takedown DMCA. A co jak myślisz, że przyk***lisz u nas wszystko co masz? Nie bój nic. Z ubezpieczeniem Unibet Protection każda utracona przez kupon złotówka da Ci zniżkę w wysokości 1/10 grosza na kolejne przedłużenie ubezpieczenia w Unicat. Ponadto każdy Twój kupon będzie miał cenę różniącą się aż o 50% od tej podstawowej. Na co czekasz? Zapraszamy do naszego punktu przy ulicy Unikatowej 74 na lotnisku Warszawa-Radom w mieście na prawach powiatu Kielce w województwie górnośląskim w Kambodży. Unibet by Unicat. Jebnie was na hajs nigdy nie było tak unikatowe. Biedronce drożyzna, a w tym niemieckim Lidlu sąsiad kupuje? Nic się nie bój, wszystko masz w cenie. Promocja tylko do końca miesiąca. Chipsy Lay's, różne rodzaje. Promocja 2+1 drożej. Mieszaj dowolnie. Teraz za 15 mega groszy. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16 mega groszy. Prostacker Plus. Ekonomiczne opakowanie, a unikalny skład, który wspomaga funkcjonowanie prostaty. Pozwala cieszyć się seksem. Cena to tylko 3 opony Michelin. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4 opony Michelin. Europaleta elektryczna. Posiada homologację na terenie Unii Europejskiej. Bateria 40 000 mAh. Nie tylko do zadań logistycznych. Dojeżdżaniem do pracy, do szkoły czy do kościoła. Teraz 40% taniej. Reaktor rozszczepienia atomowego marki Manta. Produkt polski. Pasywnie zagrzeje Ci wodę w boilerze. Zapas uranu na 25 lat gratis. Cena to chujowsko. Odwiedź nowo otwarte sklepy w Piekle, Mosznie, Twarogach Ruskich i Skurgwach. Wszystko masz w cenie. Pora na kolejny odcinek języka angielskiego z Analognosie. Dzisiaj będziemy grać w case'a drugiego, The Stolen Turnabout. Także jedziemy. The time is 1 AM. Pip, 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 pip. Minęła właśnie pierwsza w Radio Z.
Detective, we made it. Phew, what a relief. Glad the jewel is still safe. Ho ho, you said it, pal. It must have been our rock-solid security that scared him off. Would you mind opening the safe just to double-check? Uh-oh. Oops. Ah, we've been had! Out front! Guards! Turn on the searchlights! Ah ha 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 ha! Better luck next time, gentlemen! Ah ha ha ha! Excuse me, but I'm afraid I must be leaving now. We shall meet again when the next moon is full. Ha 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 ha! Salutations. Cudowny calling card. 11 października, 15:24. Write and call our offices. Hey Nick, get a load of this. Hey, are you listening to me? You can clean the toilet later. This is important. What are you freaking out about now? Hehe. Today will be the last time you talk to me that way. Huh? We are about to hit the big time. Big time? And what do you mean by we? You don't mean you and me are. Huh, don't be silly. I'm talking about me and... Pearly, of course. Hello, it's a pleasure to see you again, Mr. Nick. Pearls, you haven't changed a bit. Wait, what are you doing here anyway? Hehe, haven't you heard, Mr. Nick? Here, take a good look at this. What's this? Some kind of poster? Quorum Village, isn't that? That's right, it's our hometown, Pearly and mine, that is. What's this about treasures from the boonies? Haha, very funny, you can laugh all you want. But you'll be singing another tune tonight. Tonight? What about tonight? The Treasures of Quorine exhibit doesn't actually start until next week, but the promoter sent us some special VIP entry passes. That's why I dressed up extra special today. What do you think, Nick? Huh, same, my different day. This young lady here is Maya Fey. The younger sister of Mia Fey, my friend and mentor. I first met her 2 years ago. I was working on the case surrounding Mia's death, and ever since then, I've been the one who's been keeping this law office afloat from behind the scenes. Actually, that's just a cover for her true identity. In reality, she is a spirit medium and a bit of a shady character. Hey, who are you calling shady? And this little girl is Pearl Faye, but I usually call her Pearls. Czemu mam wrażenie, że te wazy kupili w cenie? Pewnie dlatego taka rozjebana. She is Maya's cousin and a spirit medium in training herself. I know I'm a bit young, but I want to help you in any way I can, Mr. Nick. Quorine Village is the home of the mysterious Quorine channeling technique. Nieprawda, ale tego się nie dowiemy jeszcze przez długi czas. And Maya here is the daughter of the Quorine School of Channeling's master. I know it sounds ridiculous, but it's no joke. I've seen her power with my own eyes. It's the real thing, alright? After Nick, how long are you going to make two gorgeous women like us wait? Yes, Mr. Nick, I can't wait any longer. I want to see the exhibit. Looks like I don't get a choice here. Might as well head on out. Jedenasty października, 19:18. Lord Taylor, główna exhibit. Nie pamiętam słowa. Lord Taylor, the city's fanciest and most expensive department store. Treasure exhibit, huh? I have to admit I'm pretty impressed.
Wow, this is awesome! Yeah, you can make even the cheapest junk look great. It all depends on how you display it. Oh, they even have the dusty old hanging scroll that was in the Fey Manor storeroom. Oh yeah, I remember scribbling on it when I was a little girl. On a family heirloom? Say, Nick, the person in charge of this exhibition is waiting for us in the basement warehouse. Alright, I guess we should go and say hello. Czy to nie jest znajome miejsce? Czy tylko tak wygląda? Yeah, this is a basement warehouse, alright. This place is scary. I feel like a monster could jump out at any time. Don't be scared, Pearly. I'll protect you. Oh, Mr. Wright. A monster! You were right! Huh? A monster? Siema. Good evening. It's good to see you again. I know you. Haha, nice to see you again too, little miss. Oh, hello. Is she a friend of yours, Nick? And how do you know her, Pearly? Nice to meet you. I'm Adrian Andrews. I'm in charge of the promotion applying for this treasure exhibit. I'm also responsible for the security arrangements. Oh, nice to meet you. Adrian sure has changed since we last met. So this is the warehouse. The really valuable exhibit items are still stored away in here. It really has been a long time, hasn't it, Mr. Wright? Nick, what's going on? Who is that woman? Why are you freaking out on me? What? I just thought it would be more dramatic if I got all worked up, that's all. Mystic Ma, you shouldn't let him off the hook so easily. Please, Maya, don't say anything that will needle Paris further. Mr. Wright was there for me when I really needed help. It was something that happened 7 months ago. You remember, don't you? The Nickel Samurai case. Not really. I was stuck in a dark wine cellar. Did that escape your memory, Nick? After that, I quit being a manager and started this job. Wow, that is tough. I'm sorry, Miss Andrews. If it wasn't for us... No, don't say that. I'm glad the whole thing happened. Thanks to you and everyone else that was involved, I was able to change my whole life. I really am grateful. Phew, that's a relief. I'm really impressed, Miss Andrews. Handling a huge exhibition like this must be very tiring. Well, Lord Taylor is celebrating their 200th anniversary this year. The works on display in the main exhibition hall are worthy of the finest museums. Woohoo! Did you hear that, Pearly? The finest museums! Yes, I did. That's really wonderful. So this basement warehouse is pretty well protected, huh? Of course it is. After all, there are some priceless treasures here. The security guards are all very highly trained as well. That sounds good. So what's with that face she's making? It looks like a part of a big signboard. All I can read on it is the burr. Aha, I've got it. Maybe it's supposed to say hamburger. Why would anyone write hamburger that big? Like, maybe for the World Hamburger Festival or something. I kinda doubt it. Aha, I've got it. Maybe it said spaghetti. Why are you talking about food? Oh wait, that's normal for you. Anyway, it says bird. There's no way it could be spaghetti. Well, maybe it was a typo. It might have said Spaghetti Festival. What do you think? Okay to me. Besides, spaghetti is the only thing more tangled than your reasoning. Look, a ladder! That's a step ladder. So, what's the difference? You need to stop judging things based on narrow-minded cultural assumptions, Nick. Right, sorry. Why do I feel like we've had this exact same conversation before somewhere? That's because we did. This computer, it looks like it's hooked up to the security camera above. And that means what? The camera is set up to take a photo of anyone that goes in or out of the storeroom. Then the data from the camera gets uploaded to this computer here. That is what. I see, that's some pretty high-tech stuff. Kośnica! Ona ma żołądek zamiast mózgu, rel.
It's a security camera. It's trained on the warehouse door. It's set up to take a picture of anyone that enters or exits the door. An ounce of prevention is worth a pound of cure, they say. Mr. Nick, what's that big door over there? It looks like it's the door to the actual storeroom. I can see lots of big boxes and stuff back there. Really? Let's go in. I wanna take a look. Oh, I'm sorry. Unauthorized personnel aren't allowed in there. Did you hear that, Nick? We are unauthorized personnel. Why are you telling me that? Czemu ona jest taka zadowolona z tego? O, siema. It says Organi. No, it doesn't, Nick. It says organized. You just can't see the last two letters. Yeah, well, I guess no one else could read it either, because this place is a mess. Czy ona to co? Słucham? What? Huh? Nie rozumiem, skąd to wziąłeś. Yeah, you must feel right at home, huh? Mystic Maya, take a look next to the door. That's Mystic Ami, right? Yes, that's the statue of the woman who invented the Quran channeling technique, Ami Faye. This statue is on loan from one of the training halls of the Faye branch family. In fact, it just arrived this morning. What's that creepy looking thing she's holding? Don't ask me, how should I know? Well, you are the future master, right? Maybe so, but this is the first time I've ever seen this statue. That thing is the Quran Shichi Shito. It is a ceremonial sword. It's not a real weapon, so the blade isn't sharp. Oh, phooey, I wanted to cut something. What are you eyeing me for? Oh, look, it's already 8. Have you all eaten yet? Oh, well, actually, I've already made a reservation at the restaurant on the 12th floor. Why don't we all dine together? Oh, I like the sound of that. Dine. It sounds so fancy. I'll have the kids' lunch. Haha, Pearly, it's dinner, not lunch. Why don't you go for it and really eat your fill with a kid's dinner? Okay, in that case, one kid's dinner for me. Shall we head upstairs then? After that pleasant evening, all that remained was to wait for the exhibition's opening. It was wonderful seeing Miss Andrews looking so happy. None of us could have imagined that the very next day something terrible would happen. 12 października, 10:09. Write and call law offices. Nick, this is terrible! What the... You're cleaning the toilet again? I never knew you were such a toilet freak. Give me a break, would ya? My brain just hit the snooze button for the 5th time. I'm going to turn on the TV. We've got an update on the recent treasure heist. Based on the clues found at the scene of the crime, authorities have announced that they believe it was work of the renowned phantom thief Mask the Mask. Mask the Mask? According to a spokesperson, Lord D. Taylor received a threat letter some days ago. This is the 5th heist by this phantom thief who only targets rare treasures. Lord D. Taylor? Well, Nick, what are you going to do? Don't you dare go back to scrubbing the toilet. Treasure? Lord D. Taylor, you don't think. Yes, now get up, Nick. It was stolen by Mask the Mask. Our most valuable treasure. The Quran sacred urn was stolen. What? Refresh my memory a little. What's this sacred urn? It's only the most important treasure in Quran village, that's all. Look, it's right there on this poster. Don't you remember what's inside? The urn contains a very important soul. Namely, the soul of Mystic Ami Faye, the founder of the Quran channeling technique. Right, Pearly? Ah, yes, and that's right. Hold up. I thought that urn had the name Ami written on it. Now it says I am. Any idea how that happened, Pearly? Huh? Well...
There are some things best left unsolved, wouldn't you say, Mr. Nick? My pamiętamy, co się stało. Yeah. That's right, 1 year ago there was a murder in Kurine Village, Maya's hometown. The sacred urn, it turned out to be an important clue in that case. Ah, it was terrible. I was arrested and everything. 1 year ago, the murder in Kurine Village. A man was killed during one of Maya's spirit channelings. And this urn wound up being the key piece of evidence that proved her innocence. Mr. Nick? Would you mind not telling Mystic Maya about that? You promised, remember? You said you wouldn't tell anyone I broke the urn. Oh yeah, that's right. Now I remember, this urn used to say Ami on it. Until Pearls accidentally broke it into a million pieces. She tried to secretly fix it. Let's just say it didn't work out so well. Sorry, I'm not so good at arts and crafts spelling either. Anyway, this is how her gluing project turned out. She put the pieces together wrong and now instead of Ami it says I am. I can't believe no one's noticed this until now, a whole year later. I can't believe it myself. Right, let's see if we can find some clues that might lead us to the bad guy. But it doesn't look like anything has been disturbed. Yeah, it looks like pretty much the same as it did last night. Bad guy, huh? Hey, you can poke around here, pal. Wait a minute, that voice. Oh no, not him again. It's you, and I'm the one who should be saying not again. Why is that every time something bad happens you always show up, pal? I should be asking you that. Aren't there any other detectives? No, I should be asking you that. What are you doing hanging around here? Hey, I ask you first, why are you here Alright, we got it. Why don't you two kiss and make up already? Hello, it's been a long time, Mr. Scruffy Detective. Oh, it's you, little missy. Actually, my name is Gumshoe, Detective Dick Gumshoe. Now's a good chance for you to try to remember it, right? And if it's too long for you, you can just call him Dick. Okay, it's good to see you again, Mr. Detective Dick. Yeah, good to see you again too, I guess. Mr. Detective Dick, can you tell us about what happened? Oh, you're trying to remember my name. That's a girl. It's Gumshoe, okay? Anyway, the thief stole something called the Sacred Urn. I know about that. Oh, well, the criminal's name is Mask the Mask. I know about that too. Detective, can't you tell us something other than that? Well, I guess I sorta kinda owe you guys, in a way. The crime occurred last night at around 1:30 in the morning. How exactly do you know that? We got an emergency phone call from a guard at the scene of the crime, pal. He said the urn was just stolen. The scene of the crime? You mean here, right? Wrong. The urn was being kept under careful guard in a basement warehouse. Basement warehouse, huh? So who was guarding the basement warehouse? That guy. It's all his fault that the thief got away, pal. He solves one case and gets a swell head thinking that he's an ace detective. Ace detective? Hey, Detective Gumshoe, about this Mask the Mask. Is he famous? What? You're joking, right, Nick? Mask the Mask is the hottest thing since sliced bread. Sometimes he appears as a museum guard. Sometimes he appears as a big brown bear known to surprise unsuspecting victims. But underneath those disguises is the true Mask the Mask. So he's some kind of master of disguise, huh? And he only goes after the finest works of art, pal. Last night was his 5th heist. If Lord Retailer had only cooperated, I could have caught him this time. What? Then you knew he was planning on stealing the Sacred Urn? Of course I did.
The guy always sends his calling card before he steals something. Calling card, huh? They mentioned that on TV. So why do you call him an ace detective anyway? That's what he calls himself, pal. I didn't make it up. So, what's he like? Well, like I told you, Mask the Mask has made 5 heists so far. On the 4th heist, Mr. Ace Detective managed to get the stolen treasure back. Wow, that's impressive! All by himself? Yeah, I gotta admit it, pal, maybe he really is as good as he says. Every time the thief sends one of his calling cards, we send our men on a stakeout. But none of us has ever gotten so much as a glimpse of the guy. My Mr. Ace Detective was able to retrieve the stolen treasure from the thief. Anyway, he's at the scene of the crime right now, looking for clues. So he's down in the basement warehouse, huh? So what's this calling card? Here it is. But don't show it to anyone, it's top secret, okay, pal? What's this mark on the front? That's Mask the Mask's signature emblem, pal. You could say it's his mark. All of his calling cards have got it on them. They didn't mention that on the news flash. We are withholding that data from the public for operational reasons. The only way we can tell if a calling card is real or not is by this emblem. That makes sense. When you get famous, there are always imitators. Mr. Nick, if you work a little harder, maybe you can have your own copycat someday. Thanks, I guess. Coś tu będzie? What's with this big cushion? It's just lying around with nothing on it. Well, it must be for the greatest treasure of all. Greatest treasure, is there something like that? Huh? Why, of course there is, right, Pearly? Oh, yeah, of course. Yeah, I bet it will really take your breath away. A piece of cloth with a ton of finely written characters jammed onto it. Probably esoteric knowledge only mediums would know. Let's see. Here's the title in English. 108 Ways to Save Money. I'm pretty sure the number has gone up since the last time I saw it. Well, we're always looking for new ways, you know. Being a medium sounds like a rough way of life. I think I remember this old folding screen here. I'm pretty sure it was an important piece of evidence in that murder case that happened in Crime Village. This folding screen is the greatest of all the spirits. Kurwa. This folding screen is the greatest of all the spirit channeling secrets. The 6-leaf Quran sacred writings folding screen. If it's so secret, why is it the most prominent thing in the exhibit? Oh, Mystic Maya, look! I can't believe it! Ah, it's so cute, it's a little diorama of the Crime Village. Ah, yeah, look at that, but somehow it seems to reek of dreariness. Oh, Mystic Maya, it's your house, it even says Fame Manor on it. Yikes, you're right! I kinda want to add the famous in front of it. Don't do it, Maya, they might get mad. They're just a bunch of old urns. Are these really treasures too? Of course they are. This is a treasure exhibit, isn't it? Well, yeah, I guess so. So all it takes to be a treasure is age? No wonder nobody likes museums. Chyba nie ma tu nic więcej. No matter how many times we come here, this place always gives me chills. That's probably because it's air conditioned, to protect the art pieces, you know. Welcome to my private little banquet of chaos. Huh? What the heck does that mean? Emma. I'm afraid I have very little to offer, but please make yourself at home. Who are you anyway? Shh, silence. Hehehehe, now I see. It's all becoming clear. What do you see? Svarri! The truth has once again been elegantly revealed to me. A lawyer and a spirit medium, neither very advanced at their trade. Am I wrong? Yikes! That's scary. How did you know that?
How, you say? The universal skeptic would say that how is nothing but a question of why. I'm a traveler of both time and space, and a swimmer of dreams. What is he talking about? I can make heads or tails of it. Without further ado, let me fulfill what should be the first duty of any gentleman. And introduce myself. The name is Atme. Look at me. Ace Detective. Oh, hi. Don't let him intimidate you, Nick. Stand up and show him what you're made of. The name is Wright. Phoenix Wright. Ace Attorney. He said the line. I'm Maya Fey, Ace Spirit Medium. And I'm, Pearl Fey. I'm Mystic Maya's cousin and, the Spirit Medium, Ace Apprentice. Excellent. Well then, shall we begin our little game? Game? Why does the phrase "one short of a baker's dozen" come to mind with this guy? So, are you really as famous as you say? Of course. For a lawyer, you have a rather shocking lack of knowledge about the world. I had no idea anyone was left in the city that had not heard of me. Look at me. I am Mask the Mask's arch enemy, the Ace Detective. Look at me. At this moment, there are two mighty figures which loom large over this grand city. One embodies the nefarious forces of darkness, the other the angelic cherubs of light. Boy, now I'm really lost. What is he saying, Nick? Momencik. I've been personally on the heels of this villain since his first crime. After learning this criminal's patterns, I've thwarted his very latest loathsome larceny. I even returned the target of his tyranny, the portrait of Megina, to the crime scene. And I did it all by myself. I took it back from Mask the Mask, with my brawny mind and my brilliant muscles. Yeah, they mentioned it on the news, in the Great People Around Town segment. They said that the museum gave you an incredible jewel as a reward. Well, compared to the treasure that I retrieved from them, it's not much. So in the end, the only thing that makes you great is your own self-praise. Oh, tell us what you know about Mask the Mask, and keep it simple, please. Like about how I have devoted my life to thwarting his dastardly deeds. Last night here in the bowels of the star we were locked in a most glorious battle. I see. Huh? Hang on a second. You were here last night? Here? In Lordly Taylor? Naturally. Wherever the mask goes, you will find Atme laying his elegant traps. Elegant traps? More like the mask's out-eleganced you and made a beautiful getaway. But this time I allowed him to escape with the illusion of victory. I wonder if I should ask him about what happened last night in more detail. Can you tell us exactly what happened here last night? But of course, after all, I always say there should be no secrets between aces. Flattery will get you nowhere, Pinocchio. I first received the request for my services 20 days ago, and it was 10 days ago that we received Mask the Mask's calling card. Huh? You were hired before the calling card even arrived? Yes, you see, the person who hired me is quite rigorous and thorough. That's agent for you. A mere 10 days after hiring me, her worst premonitions were realized. A calling card arrived, right? Yes, so, as detective that I am, I set a trap for the thief right in the warehouse, and waited for him, alone. Alone? But why? Why didn't you go to the police for help? Ridiculous. Why would I seek help from such a singularly useless group of nincompoops? You've got a lot of nerve. After all, it was you that let the mask get away. I always operate alone and concealed, out of the sight of others. Huh? Concealed? Precisely. Even the guards on duty here were unaware of my presence. To fool your enemies first, you must fool your friends. It's my own original proverb. Windows Update. Aktualizacje są dostępne. Wymagane aktualizacje muszą zostać pobrane. Wypierdalaj.
Anyway, back to what happened last night. As I was saying, I hid here in the warehouse and waited for the thief to arrive. But I swear to you, not a solitary soul came through that entrance. Nevertheless, the sacred urn disappeared. But that's impossible. How could it just disappear? How, you ask? Don't be ridiculous, Sir Lawyer. If I knew the answer to that question, I wouldn't be here. For someone who seriously messes up his own stakeout, he's rather full of himself. So you're saying that even though no one came through those doors last night, our precious urn still somehow vanished from under your nose? That's just not possible. Sir Lawyer, please refrain from such crude behavior. Huh? What do you mean? This criminal is an artist. The crime scene is a canvas upon which he paints. Only I, as detective at me, have an eye which is educated enough to read the signs. Could you translate that for me, Nick? I think he pretty much said don't touch anything, amateurs. If there's something you wish to know about, you have but to ask at me. I know everything there is to know about my rival Mask the Mask. What do I do now? Does he have any top secret information? Stuff that only a real crime buff would know? I'll think about what to ask while I listen to what Mr. Ace Detective has to say. Mieczek się skrzywił. Chyba nie mogę nic więcej kliknąć. No, spadaj. I'm sorry I can't be more helpful, but I have no interest save that of finding evidence against my arch rival. No, it's okay, Nick is just a bit of piddling evidence hog. That's his defense style. A piddling evidence hog, you say? In that case, I would simply be wasting my breath. Yeah, I guess you're right. Thanks, Maya. Why couldn't you have said I was a rival and not a piddling evidence hog? Mask the Mask's calling card. It's got his emblem printed on it, right? Quite impressive, but I would expect nothing less from my arch rival. I'm surprised to see you in possession in such a top secret piece of information. Well, you've got a nice lawyer, an ace spirit medium, and an ace cousin apprentice here. Yes, indeed, I think I could learn to like you, my fellow ace professionals. I don't know if I really want this guy to like us ever. Well, Sir Lawyer, I've been told that you too are pursuing the mysterious thief. Well, I'm not sure I would say that. That's right! We're going to find the sacred urn no matter what we have to do. Excellent. I will trust you. I permit you to take a look around while I'll investigate elsewhere. If perchance you should discover something of value, return them to my office. My office of Earthly Delights, the Atme Detective Agency. Office of Earthly Delights? Well then, Sir Lawyer, if you'll excuse me, I have much to do. Znikaj, kaszlu. Wait a minute, he's gone? I don't like the idea of doing this guy's work for him. Come on, Nick, don't worry about it. It's no big deal. Let's hurry up and investigate before he changes his mind. I wanna go to his office too. Take me with you, okay? That pathetic looking wooden box. Ah, that's the box that had the sacred urn in it. Don't touch it, there may be clues to the thief's identity under. I worked so hard to make that box. Huh? You made that poor excuse for a box, Maya? What's that supposed to mean? That urn has always been on its stand in the winning way of Fey Manor, so there was no box suitable for it, Mr. Nick. And I was so proud of it. Poor Maya, maybe I would have been better if Mask the Mask had taken the box too. Wow, this is awesome. What did Miss Andrews say it was called again?
Shichishito. It's readily 7 brand sword in Japanese, or so says Mr. Anders. Miss Anders. Whoa, it's pretty heavy. One hit 7 times the fun. Pretty catchy, huh? I bet it would sell like hotcakes. There's something about that bothers me. Wow, you're really firing on all cylinders today, Pearly. The sword, wasn't Mystic Army holding it last night? And another thing, the sword wasn't bent last night like it is now. You're right. Awesome, Pearly. I wouldn't expect any less from my little ace apprentice. The sword is bent, so that must mean last night someone used it somehow. I just thought of something. Maybe Detective Atme smashed Mask the Mask with it. Like this. Ouch! What the heck? What do you think, Pearly? I think it's even more bent than it was before. Oh man, my head, my hair. Hey Pearly, do you know what this is? It's a computer. A computer? Oh, I've heard of those. It has such a cute name. It looks like this computer is for storing the data from the security camera. When someone comes in or out of the warehouse, the camera takes a photo of them. It's probably the trap that the detective set up. Let's see if we can find last night's data on this thing. We might even find a photo of Mask the Mask. Let's see here. Man, I really stink at working these things. What's wrong, Mr. Nick? You're sweating an awful lot. I don't know how to pull up the photos. I had no idea you were so pathetic with high-tech stuff, Nick. Yeah, well, I managed to print out the camera data anyway. I guess you have to learn to crawl before you can walk, right, Nick? Yeah, sure. Anyway, it looks like the camera only went off once last night. It's a security camera. It's right on the big door to the storeroom. Yeah, go stand in front of that door and it will snap your photo too, Pearly. Mystic Mara, do you think I should smile? Nah, it's for criminals, so I think you should make a really scary face. Like this. Mr. Nick, what's that big door over there? It looks like it's the door to the actual storeroom. I can see lots of big boxes and stuff back there. I guess that's where they were keeping the sacred urn. Remember, Maya, Miss Andrews said we're not allowed in there. Look what you did, Nick. You spilled paint over here. I didn't do that. Well, it wasn't here last night. I would have noticed a color this outrageous. And this paint has already dried up. Well then, you should have cleaned it up before it dried, Nick. Paint doesn't dry that fast. Besides, I told you it wasn't me. It looks like it's been several days since it was spilled. Hey, look at this. What is it? There's some kind of shape left in the bottom left side of the stain. Huh? You're right. I wonder what it could be. The statue of Mystic Army is so cool. I want a gold statue of myself. We could put it in the office. Hey, it's right and call. How about a gold statue of me? Mr. Nick, I'm sorry, but I noticed something strange. Huh? What is it, Pearls? The statue of Mystic Army. Was this where it was last night? Przesunięte. I'm pretty sure it was closer to the door. Yeah, I think you're right. Great job, Pearly. I wouldn't expect anything less from my ace cousin. So the statue was moved on the night of the crime. Chyba nic więcej tu nie ma. Hey Nick, your cell phone's ringing. Hello, Phoenix, right here. Oh ho 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 ho! It's me, Gumshoe.
Gumshoe, what is it? What's so funny? I'll tell you what's funny, pal. I finally beat him. I beat Mr. Ace Detective. Finally, this underdog is the alpha dog today. That stack of detectives met his match. Yep, I finally caught him. Lock, stock and barrel. There's no escape for him. You caught him? Are you saying? You captured Mask the Mask? Bingo! Well, actually, he surrendered. But I still got him. Mask the Mask surrendered? That's great! So when can we come and pick up the sacred urn? Well, you see, I was gonna tell you. What? What? Something's wrong? Do you think you can swing by the detention center sometime? The detention center? He wants to talk to you. Mask the Mask, that is. What? He wants to talk to Nick? I'll be waiting for you, pal, so get over here soon. The detention center, huh? Hey pal, welcome to the detention center. You are sure in a happy mood, aren't you? Yup, after all, we got Mask the Mask. Right, but, so where's the sacred urn? Oh, sorry about that, pal. I guess I didn't really think about it before. But you're the victim in this case. Huh? Well, I guess I should let you guys hear the story straight from the horse's mouth. You know, he's right, Nick. He is? If you think about it real hard, we are the victims. Well, I guess so, in a way. I'm still used to thinking of the victim as a dead person cause we're always on murder cases. Excuse me. But anyway, I have to get the sacred urn back. Please, don't just ignore me! Siema. Who are you? I'm Mask the Mask, okay. Hey Nick, doesn't he look kind of, well, gangly? I am Ron the Light, the famous Mask the Mask. I don't think this guy could punch his way out of a wet paper bag. So you're the Mask guy? Yes, you bet. No, that's wrong. You see, it's complicated, sort of yes and sort of no, if you know what I mean. What's wrong? Well, when I say wrong, what I really mean is that it's not right per se. You see, it's not spelled Mask the Mask, it's actually Mask the Mask. What with this guy? Well, he's a timid little weakling, we know that much. Don't do that. Don't look at me like that, I don't need your pity! And I made her cry baby too. So, why did you give yourself up? Well, you see, it's because, well... I know why. It's because you stole such priceless treasure. And now you're overwhelmed with guilt, am I right? Priceless treasure? That broken old urn? I have a little favor to ask. Yes, what is it? Could you go and talk to Desi? Desi? Look, we really want our urn back, so where is it? I'm sorry, I'll give it back, I really will. Maybe not. No, I can't. I can't make promises I can't keep. I'll just end up hurting people. Mr. Nick, I couldn't hear what he just said, especially the last part. Mr. the Mask, do you think you could speak up a little? Yes, sir, I will, I promise. Maybe not. You see, I'm already speaking in my normal voice, so I really can't do anything. Mr. the Mask, about that urn. Oh, yes, the urn, right away. Actually, no. I wouldn't mind telling you, but actually, I'm afraid you wouldn't believe me anyway. I know already, just tell it to us straight. Please, please don't yell at me. I'm sorry. That urn, I lost it. What? What did you just say? Did you say you lost it?
Yes, no, maybe so. I mean, yes, I lost it. What do you mean? Well, you know, I lost it, like I said. These things just happen. You're on the train and you get distracted and you forget your bag, you know. What? You forgot our secret on the train? Wait a minute, you went on the train dressed like that? No, I was just speaking hypothetically, that's all. Anyway, I'm sorry, I just lost it somewhere, I don't know where. This guy's story is more surreal than a Dali painting. Are you really sure this creep is Mask the Mask? Maya, don't call him a creep. Although I do have to admit I understand your doubts about this guy. So who is this Desi person? Please don't talk about my wife like that. I guess she must be his wife. I'm sorry, the truth is, it was my wife that told me to have you all come here. Do you think you could go and visit her at my hideout? Hideout? Mr. Nick, what does he mean by hideout? Oh, sorry, not really, I meant to say my secret base. Secret base? Well, my apartment usually. Palazzo Pel Pepe, 3rd floor. Let's go have a look, Nick, to Mask the Mask's hideout. Something tells me she just likes the sound of the word hideout. Wow, check this place out. No doubt about it, this is Mask the Mask's hideout, alright. Who is it? Is that you, Ronnie? Shema. Huh? Who are you people? Are you Desi, the light? That's right, I'm Desiree. Oh, you must be the lawyer and the victim. Yeah, that's us. Your husband told us to stop by and speak with you. I'm Maya Fey and this is Phoenix Wright, attorney at law. Nicky boy and Maya, huh? I can't tell you how grateful I am that you had decided to help my Ronnie. Well, you're welcome. Did she really just call me Nicky boy? About your husband. Isn't he the cutest? A bit weak sometimes though. A bit? By the way, did you know they mentioned Maya on TV? Huh? Really? They said you own the urn and that you're doing some shady training at the law office now. Remind me not to watch that channel's news program. After I saw that, I thought it might be a good idea to meet the lawyer they mentioned. I see. My Ronnie, he has a powerful imagination and gets deluded easily. He kept insisting that he was going to surrender to the police. I didn't know what to do. It was me. I stole the urn, he kept saying, as if it was possible. Huh? But urn? Are you saying he didn't? Huh, of course he didn't. Why would my Ronnie ever do something like that? Well, you know, it's a priceless treasure and his, you know... Is it possible his own wife doesn't know his secret identity? Me? I'm the kind of woman that needs excitement in her life. Oh, excitement, huh? Yes, I'm at my happiest when I'm racing along with my bike going at full throttle. Riding a motorcycle is like putting your life on the line, you know what I mean? Well, I think that depends on how you ride it. I'm the type that can't stand living a boring, dreary old life with no action. No offense, but your husband Ron doesn't exactly look like the risk-taking type himself. You're right about that. He's definitely not one for threats and danger. But I do have to say that he makes up for it in other ways. Other ways? Yes, money. Ronnie is incredibly rich and super generous. He bought me a bike that's so fast it would make your head spin. And shopping? I like to shop so much it makes Ron's head spin. The other day it actually happened. His head actually started to spin. Man, talk about a high maintenance wife. So where does Mr. Delight get all this money from?
Ronnie is a security guard. They put their lives on the line, right? So they get paid tons of money in return. Tons of it. He's a security guard. I think it's my turn for my head to spin. Can you tell us about what happened last night? What time did that incident take place again? What time was it again, Maya? Well, according to Detective Gumshoe, it was around 1:30 in the morning. Last night was horrible. I got pulled over. Pulled over? Yes, I always do my best flying at night. Flying? You're talking about your motorcycle, right? Yes, anyway, last night I got pulled over by a policeman. I can't believe he caught up to me. It was a great chase, let me tell you. When he finally caught me, the poor man was as white as a sheet. It was about 3 in the morning when I finally got home. Sounds like she's got an airtight alibi. Well, what about Mr. Delight? I don't really know. We weren't together at that time of the night. But when I got home, he was already fast asleep. So basically, he's got no alibi. Hey Nick, look on top of the chair. Looks like an envelope and a letter. Well, don't just stand there, come on, let's read it. Maya, you know we shouldn't do that. What are you talking about? That letter could be an important clue. No way, you can't just go reading a private letter. It's not just because I feel like it. It really could be important. If I was sure it was a clue, I guess I wouldn't mind. This thing looks vaguely familiar. Oh, I know, it's a fishbowl. Well, an upside down one anyway. I think it's a helmet, an alien helmet. And now it looks like a tape recorder or something next to it. I think it's a transceiver, an alien transceiver. Nick? Do you think maybe you could act like a grown-up for a little bit? Getting lectured by Maya to be more of an adult, that's the new law. Czemu to wygląda jak kondom z Among Usem w środku? There's a whole bunch of stuff piled up over here. Duck and cover, it's a missile! Did you know there's dynamite in missiles? Well, they're not heavy enough to be real. Oh wait, they're just really well-made toys. What are these rolls of paper stuck in the trash can? Theft of the Mazarin Stone, the Great Albatross Strategy. Theft of the Immortal Goddess Statue, the Great Knuckle Bomber Strategy. Did the police even investigate this place? Oczywiście, że nie. There are a bunch of books lying here. They're all romantic sounding novels about famous heists and fantastic thieves. Wow, look at all the bookmarks and notes stuck into them. Let me see here. Note, must remember this thief's way of laughing. Very useful. Note, a calling card is an important part of any good thief's modus operandi. Wow, Ron really studied his stuff. Nick, it's a torpedo! It's hard to believe, but it sure looks real. Where could he have picked up something like this? Please don't say that torpedoes are things people just leave lying around. It's Mask the Mask! There's a tape recorder hanging from his neck. Let me see that. Ah ha 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 ha. I'll be taking this crown now. Better luck next time, gentlemen. Ah ha ha ha. I don't get it. What's this supposed to be, Nick? Oh, that's so cute. It's called a hot air balloon, you know? Wow, there's no fooling you. I want to make my own balloon now. I'll even let you ride in it, Nick. That emblem on the balloon is supposed to be top secret. That's proof enough that Rondelite really is Mask the Mask. I'd better not tell Maya, she gets kinda scared when it comes to celebrities. It's a bunch of cheap costume pieces arranged inside a nice frame. Nie będzie Jolasa w TVDS-ie. Look, Nick, it's a fake bird. There's also a mask made out of cardboard.
Here, Nick, try it on this fake beard. Come on, try it on. Hey, cut it out. Now put on the mask. Ha 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 ha. It's Phoenix the mask. Let's borrow it for a while. No way, I'm not stealing from a thief. I have enough bad karma as is. Coś się pojawiło. So what do you know about this? No, you can't show her that, Nick. That emblem is top secret, don't you remember? Duh, oops, sorry about that, but the way she just said top secret was a worse giveaway than what I did. Oh, when I hear the word top secret, just piques my interest like nothing else. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie ma. A wejdźmy tu. This is a detective agency? Looks like the set of some B-grade horror movie. Hello? Is anyone here? It looks like nobody's home. What a waste of time. Hey, I know. Let's take that framed picture back with us as a memento. Don't you dare, Maya. Guess we'll have to try back later. Coś tu więcej się dzieje? Czy muszę komuś coś pokazać? Chyba muszę coś komuś pokazać. Oh, that's Mask, the Mask's calling card. Pretty nice looking, huh? He looks so happy. I'm not very good at writing, you see, so I bought a book called How to Write Business Letters and studied hard. Well, I guess you could call thievery a type of business. I'm really sorry that caused so much trouble. If you're so sorry, then you shouldn't have stolen it in the first place. But the only thing I did wrong was lose it. That's not right. I was wrong either way. I'm sure the owners of the other treasures feel the same. He sure seems sorry. Who would have imagined that such a famous thief would have such a pure heart? A to jest to samo. Coś tobie mam pokazać? Oh, that's so mysterious looking. I love old stuff like this. Really? That's one of our most treasured possessions. There's going to be a whole exhibit at Lord Littler with these types of things. Maya looks so happy. She is lit up like a 1000 watt bulb. Terrific. You can count on Narnia and me to be there. Sounds like fun. Huh? Oh, yeah. Oops, looks like that light bulb is starting to flicker. Anything? No, kurwa, prezent. To jest cały czas ten sam tekst.
Nie, ma mi kurwa Attorney's Watch pokazać, czy co? Egzaminacja tu. This desk is literally covered with all sorts of chemistry equipment. Oh, I just love chemistry. Say, Nick, I bet you didn't know this, but water is made up of carbon and hydrogen. No, not carbon, oxygen. Oxygen is hydrogen. Oh, well, there are always alternative theories, I guess. If by alternative theories you mean the ones you make up inside that head of yours. That's one impressive bookshelf filled with some very impressive books. My Life as an Ace Detective, unabridged edition by Look at Me as Detective. Hey, he's even got one of those ships in a bottle thingies. Oh, would you look at that? There's a little look at me doll on the helm. How cute. There's a microscope here too. I wonder if he was researching something. The glass slides have different names on them. This one says At Me Virus. This guy is just dying to make a name for himself, huh? It's getting kind of irritating, actually. What a creepy painting. It's like he's looking right at me. Maybe we should put a big portrait of you in the office, Nick. I can even paint it for you. Maybe you can pose while cleaning the toilet. I think I would prefer something a bit more dignified. Wow, it's a huge hearth. That's a fireplace. So, what's the difference? You need to stop judging things based on narrow-minded cultural assumptions, Nick. Right, sorry. Hey Nick, what's this thing here? It's called a gramophone. In the old days, people used them to listen to music. You can't be serious. I think it's probably for purifying the air or something. I'll bet you 50 cents. Come on, what do you say? Forget it, you never pay up when you lose. Coś tu więcej jest? Nie ma. Do dupy z taką robotą. Co się tu pojawiło? Nie. Komu ja mam pokazać co? Profile? That's my lovely wife, isn't she beautiful? Yeah, sure she is. Oh boy, the one topic I didn't want to get into in front of pearls. But Tessie doesn't approve of my interests, so I'm afraid she doesn't like me anymore. What should I do? If I want to win her back, I'm really going to have to be super honest. Oh boy, he's gone back in his own little world again. Him? Do you know him? He claims to be your arch enemy and rival. That person.
He's not my archenemy or my rival. Well, actually, no. Now that I think about it, the terms archenemy and rival are the same thing. They are rivals. Only people who have it out for each other would disagree like this. Ever since I was a little boy, I've always been interested in mysterious masked men. So that's what you wanted to be when you grew up. Yes, no, sort of, but not exactly. I never imagined I would feel as bad as I do now about the treasure being stolen. People sure can be complicated, can't they? I know he doesn't look it, but he can really get things done when he puts his mind to it. Really? So when exactly does he put his mind to it? Well, not very often, I admit. What exactly does Miss Delight see her husband anyway? Wow, you must have really seen skyrockets when you first met to love him so much. Skyrockets? I didn't know people still use that word. You must know, right? About your husband and Mask the Mask. Mask the Mask? Of course, I know all about it. My husband is his biggest fan. Yep. What? Huh? Biggest fan? Yes, and Ronnie can be pretty delusional sometimes. That's how this whole misunderstanding happened. Wait a minute, did you say delusional? Yes, that's right. I just don't know what I'm going to do with him. You see, Ronnie actually believes that he is Mask the Mask. What? What are you talking about? No, nareszcie. So when did Ron first become Mask the Mask? What are you talking about? He is not Mask the Mask. Huh? But wait a second. Look around at this room. This place is obviously Mask the Mask's hideout. No, you're totally wrong. A real fifth hideout wouldn't look like this. It's because Ronnie is so timid himself that he looks up to heroic figures. Heroic figures? But Mask the Mask is a bad guy. So he's deluded, huh? Could that really be true? Anyway, if he really had stolen the urn, wouldn't he still have it? Well, I suppose so. And why don't you ask him if he has the urn or not? She has a point. Mr. Delight isn't exactly the criminal type. But something about Ron's behavior bothers me. Maybe it's true. Maybe Mr. Delight isn't Mask the Mask after all. Say, can I ask you something, Nicky boy? What is it? I know I may seem like a bad girl on the outside, but the one thing I won't stand for is illegal activity. I had the feeling you wouldn't. You're tough, but I can tell you have got a good heart. Somebody framed my poor Ronnie. I just know it. Could you give this to Ronnie for me? A letter? Yes, for Ronnie. I want him to fight back. Miss Delight. Okay, you've got it. Just relax and leave it all to us. Oh, that's right. Here, this is from your wife. Oh, from Desi? Thank you. My dear Ronnie, how are you? I'm doing fine. He's clutching onto that letter so hard the ink is going to be squeezed out. He looks so happy. You should write a letter to Mystic Maya too, Mr. Nick. Mr. Lawyer? Yes? In the letter that Desi wrote, she said, ask this guy to be your lawyer. Huh? I know this would be asking a lot, but could you please take my case? My trial starts tomorrow. Hey, hang on a second. He can't be your lawyer. Why not? What do you mean, why not? We are the victims in this case, right? Victims of this Damask guy.
Well, yeah, but according to Desiree, nie wiem jak to się czyta, he didn't do it. She said, poor man, he's deluded himself into thinking he did it, right, Mr. Nick? Come on, she could be lying to protect her husband. Well, that's true. No, actually not. Actually, it's hard to say. Oh no, it's spreading. Oh, please, I'll give you the treasure of your choice in return. What should I do? Well, Mr. Delight, I've decided to give it a try. I'll defend you. Really? You will? Hey, what are you doing, Nick? He's a thief, you can't trust him. Well, he may be a thief, but I think there's more to this case than meets the eye. Mr. Nick, I was wrong about you. I shouldn't have trusted you. Pearls? I can't believe you would defend this person after what he did to Mystic Maya. I'll never forgive you. Ever. Pearly, wait. This is going to be ugly. I'll go after her. Sorry about that. I didn't mean to cause any trouble. Well, you couldn't have known she would react like that. I guess I might as well start investigating. Oh, Maya, where's Ferris? She said she's going back to the office. Go check in on her later, would you? And what about you? Are you okay with me taking Mr. Delight's case? Yeah, I'm fine, Nick. I believe in you. I think I'm going to cry. I know we have a lot of work to do. I really appreciate it. Okay, Nick, let's get this show on the road. Października, Lord Taylor. Maya! Oh, Miss Andrews. I'm so sorry, it's my fault. Your precious urn. Your precious urn. Please, calm down. What's wrong? It never ends. Everything I touch ends in failure. Maya, I'm sorry. I'll do anything to make it up to you. No, it's okay. I know I don't look like it. I know I don't look it, but I'm good with my hands. I could make you another urn. Hold on, just wait, okay? Breathe, calm down, and talk to us. Forgive me, forgive me. So when did you get the calling card from Mask the Mask? Let's see, exactly 10 days ago. I was going to show it to the police, but that detective stopped me. So you asked Detective Atme to help with security? Yes, in fact, it was about 20 days ago that I hired him. He seemed to know much more about Mask the Mask than the police. So you hired him for security even before the calling card arrived? Well, yes, I had a premonition that something bad might happen. I've learned to trust my hunches. So that's why there are security cameras even in the basement warehouse. Yes, Lord Taylor is very serious about their security measures. It was their way of saying bring it on to any potential thieves. Well, he sure brought it last night and even left with a nice souvenir. Can you tell us a bit about the security for the treasure exhibit? It was all my fault. I never should have called this peltry little collection a treasure exhibit anyway. Why do you say that? The urn that was stolen is a pretty important object. Maybe, but its actual value after appraisal was, well, practically zero. Zero? I polished it just until it was about glowing. I thought maybe I could make it look more valuable. But that urn contains the soul of Mystic Army. Anyway, I left all the security arrangements to Detective Atme. But 5 days ago, I began receiving all sorts of other exhibit items from Quirine. Lots of people started going in and out of the warehouse down there. So maybe one of them was actually Mask the Mask in disguise. No, I personally checked out everyone that came through here, so that's not possible. Knowing Andrew, she probably even checked out what they ate for breakfast that morning.
Miss Andrews? I know, it's all my fault. But what's done is done. I'll make it up by making a new urn for you. I'm just wasting my time, she's too far gone. A coś muszę jej pokazać. Nie. Coś mi powiesz? Nic mi nie powiesz więcej. Coś się tu pojawi? Oczywiście, że nie. According to the computer data, someone did in fact go through those big doors last night, right? Yeah, I guess so. The shutter did go off once, you know. Our precious urn was right there on the other side of these doors. Yeah, and according to the security camera data, someone was in there last night. Alright, what I'd like to do to him. I wonder if that detective brought this camera in with him. Good question, let's take a look at it. Huh? It says property of Lord Detailer on it. So it's borrowed. Kind of strange for a nice detective, don't you think? When we were here with Miss Andrews last night, the statue wasn't where it is now. Yeah, it was right next to the door, wasn't it? Well, if someone moved it, it was probably the criminal. Maybe he didn't like being watched by Mystic Eye while he stole the urn. Hey, cut it out. You're giving me the creeps with that kind of talk. It looks to me like it's been dry for several days. There's something suspicious about this paint mark. The bottom left part of it is shaped oddly, it's shocking pink. I don't see how the color of the paint is in any way important. The pathetic looking wooden box. Ah! That's the box that had the sacred urn in it. Don't touch it. Coś tu więcej jest? Nic tu nie ma. Nie będziesz gadać, co nie? Ah, Mr. Nick, welcome back! Oh, hey, Pearls, you're back too, I see. I went and bought us a strawberry cake. I'll go make some tea to go with it. Hey, Pearls. It looks like she feels really bad about what happened at the detention center. Mystic Maya, the tea is ready. Oh, thanks. Come on, Mr. Nick, please have some of this cake. Yeah, thanks. Pearls? Oh, excuse me, I was in the middle of cleaning the toilet. Hey, it's okay, I just cleaned it this morning. Too late. This might be a good time for me to ask about her. I first met Pearls a year ago.
It was when that murder happened at Kurine village. I still remember what she said to me when we first met. You're Mr. Nick, right? You're Mystic Maya's special someone. Hey Maya, I've always thought it was because she was young, but what? Pearls? I think she's got the wrong idea about you and me. Huh? There's something you need to understand. What is it? It's kind of like a crime village custom, sort of. Pearls seems to love you a lot. Well, it's because I'm her only cousin, and, well, because of the murder case last year, Pearl's mother is, oh yeah. I remember now, Pearl's mother, Morgan Fay. She's serving a prison term in isolation right now. So you see, I'm the only family Pearl has right now. But it's the same for me too. Oh yeah, my mother's gone too. There are hardly any men in Kurine village. Now that you mention it, I never actually saw any men when I visited. I'm pretty sure I told you about it a long time ago, about how spiritual powers run very strong in the Fey family. Yeah, you did, that's why you're undergoing training to be a spirit medium, right? Yeah, the thing is, only women can actually inherit the spiritual power. That's why the whole culture of Kurine village kinda revolves around its women. Well, that's understandable, nothing wrong with that. Yeah, but because of that, there tends to be a lot of unsuccessful marriages. Oh. Well, men start to feel left out after a while, and then they just start leaving. Especially if the man has a daughter. Or saying that Pearl's father, he's gone. He left the village when she was very young. Boy, that's tough. Yeah, she grew up seeing nothing but unhappy marriages all around her. That's why she's so sensitive to things like that. So your mother is still missing? Yeah, no one has any idea where she is. Maya's mother, Misty Faye, the current master of the Kurine channeling technique. She disappeared 17 years ago after getting involved in a certain police case. But you're sure she's still alive, right? Yeah, I know she is. It's sort of a spirit medium thing. And if your mother doesn't come back, then what? Then according to the laws of the village, I'll become the next master. Mystic Maya, the master of the Kurine channeling technique, sounds like a heavy responsibility. Yeah, but there's no one else with the blood of the Fey main family who is a spirit medium. Well, Nick, why don't we go out and start investigating? We're not going to learn anything just sitting around in the office. Yeah, I know, but first I want to talk to Pearls. Mr. Nick? Yeah? I acted like a baby. Pearls? I doubted you, even though Mystic Maya trusted you completely. I guess I still have a lot of training to do. Mr. Nick? Yes? From the bottom of my heart, I apologize for what I said. Oh, it's okay, I'm the one that should be apologizing. Well, I'm going out now for a little bit. Huh? Where are you going? I may be small, but I still have a lot of spirit channeling power, so I'm going to show you I can be useful too by finding some evidence. Hey, wait there. She sure runs fast. Nick, let's back off and give her some room, okay? Yeah. Czy ona poszła wczytać mi FA? Jego nie ma. Ona tu jest, ale chyba nic nie ma więcej z nią. O, tu coś jest. Hello? Well, how lovely it is to see you again, my dear. Welcome to my abode. Relax and soak up the atmosphere. We actually kind of... Shh! Silence! Hehehe! Precisely as I expected. What is? Sorry! The truth has once again been elegantly revealed to me. A lawyer and a spirit medium. Am I correct? I think we've already been through this. Huh, so my estimation was correct. Sorry! How truly elegant. Now then, what can I do for you?
Gadaj. You mentioned before that you were on guard duty all alone last night. Precisely. This is my 5th encounter with my arch enemy. I refuse to allow anyone interfere with the rightful pursuit of my prey. I heard you've been after Mask the Mask since his very first theft. Yes, my dear. I see you've done your homework. In his very first heist, that vile thief pilfered the famous jewel, the Terror of Emanon. I first encountered him in the museum's sacred hall, a crime scene itself. So that's why you were hired as security for the treasure exhibit. I'm precisely sure he said that Adrian Andrews hired him. Yes, I borrowed some equipment from Lordy Taylor and set the perfect trap. You must mean the security camera. But I thought you were watching the area yourself too, so how did Mask the Mask manage to steal the urn? That's the million-dollar question. What is the Mask's modus operandi? Mr. Atme, did you know about the sacred urn? I'm interested in only one thing, my dear, and that is Mask the Mask. Sacred urn? Pfft, that has nothing to do with this case. But wasn't that what Mask the Mask stole this time? I am a hunter, sir. The urn was nothing more than a lure to catch my prey. Do you yourselves remember the shape of the individual peanuts you throw to pigeons? I don't think I like this guy's attitude, Nick. Well, anyway, it looks like he doesn't know all about the urn. There's something that was kind of bothering me. Please, my dear, ask me anything you like. After all, we are all but seekers, wandering alone in the dark. Well, I was wondering how Mask the Mask managed to steal the urn. I mean, isn't it strange that you don't seem to know? Yeah, now that you mention it, it is strange. After all, you were on guard that night at the scene of the crime. Unless you were sound asleep, you should have at least seen Mask the Mask. W pizdu. Łódka. What the? It's a Cyclock? Cyclock? Hey Nick, what is this Cyclock thing? Well, your Magatama lets me see when people are keeping secrets. By breaking their mental locks, I can find out what those secrets are. What? This Magatama has that kind of power? Maya, you're the one who gave me this Magatama last year. Well, it's true that this Magatama is a prized Fey family heirloom, but Pearly was the one that actually imbued it with spiritual powers, right? That's why I don't really know much about what it can do. This is the woman that's going to take over the Quran channeling school someday. So how do you do it? How do you break the Cyclock thing? Well, you present the Magatama to the person with the secret. Cool, I can't wait to use it in action. Come on, try it out. Oh boy, I think the future master still needs to learn how to be patient. Może zapiszmy. Take that. I czego potrzebujesz, koleżko? Detective Atme, you were standing guard at the scene of the crime. There is no way you didn't see Mask the Mask commit the crime. Well, now I can hardly see why you're so positive about that. Yes, indeed I was guarding that warehouse, that much is true. But I can tell you for certain that not a single person passed through that door. I'm not sure why, but this Atme guy is lying through his teeth. I know. I'll show him some proof. Detective Atme, I have here proof that someone went through that door last night. Take that. There was a security camera set up at the scene of the crime. It should have automatically taken a photo of anyone that went through that door. Precisely. I hope you don't mind, but we have actually gotten our hands on the camera data. As you can see, the camera went off exactly once last night. What? But my monocle didn't catch anyone in its flash. It must be some kind of computer malfunction. It must be. Maybe it was your monocle that malfunctioned. What? Are you saying that I didn't do my duty properly? Detective Atme, you must have seen the thief last night. The question is, why are you trying to hide it?
He's hiding it, there must be some reason. Some reason that he desperately wants to keep hidden. And I've got just a piece of evidence that should prove it. Okay, let's suppose you didn't manage to see Mask the Mask. In that case, the reason you didn't at the time is because you were... To jest bardzo dobre pytanie. Unconscious? Nie. O. Chyba się wjebałem. Chociaż? Take that. Detective Atme, you were knocked unconscious by the thief, weren't you? Huh, you sure you must be joking? You think that I, look at me, could be knocked so unconscious so easily? This sword proves it. That's... Before the theft, this sword was in the hands of the statue of Ami Fey. Furthermore, at that time it was not bent. There's only one explanation. You were struck on the head and knocked unconscious by this sword. Well, detective, how about it? I'm impressed. You truly are an ace attorney. I pokłódce. Unlock successful. I can't deny that there may be a small hint of the truth in what you say. So you were knocked unconscious when the thief first clobbered you? Clobber? What an ugly way of saying it, but I suppose you could put it that way. The coward struck at the precise moment that I turned to look at the computer. So you never noticed that the thief had entered the warehouse? No, the coward must have wormed his way in for somewhere besides the door. Perhaps the air ducts or the sewer pipes. Then my arch nemesis struck me on the head from behind with this gruesome item here. Ouch, Mr. Atme should have his poor head examined. You can say that again. How could he have underestimated the thief that badly? Well, it looks like we got one thing cleared up anyway. Huh? What? That Atme is the greatest ace detective in the world? No, that he never actually saw the thief. Oh, that's right. So the thief may not even be Mask the Mask. Just one moment, Sir Lawyer. The thief was unquestionably Mask the Mask. But you never actually saw him. Perhaps so, but I installed a security camera just for just such a contingency. Oh. Last night the camera went off exactly once. Behold, this is a photo of the dastardly thief taken by the security camera. I chuj. That's him! Mask the Mask! The thief can be none other than the arch-criminal Mask the Mask. After all, he has a very good reason for committing such brazen crimes. What are you talking about? So, what did you mean by he had a very good reason? Exactly that. Mr. Delight had a very good reason to dress up and commit those crimes. There should be a green envelope somewhere in his room. You'll need to go and investigate. But how would you know about that? Have you forgotten? You're speaking to the finest ace detective ever to walk on the face of the earth. The most brilliant mind since, well, ever. Look at me. Well, I guess we better go take a look just in case. To jedziemy tu. Hey Nick, remember what Detective Atme said? A green envelope, huh? Looks like this is it. Okay, let's have a look. If you don't want your true identity revealed to the world, come to KB Security at 1 AM on October 12th and bring $50,000. 50,000? This is a blackmail letter. It sure looks like a major clue, alright. Ding dong. Oh, someone's at the door. I'll be right back. Won't take but a second, I promise. Oh, thank you for coming. That's so nice of you. When I see a damsel in distress, I just can't help myself.
Please come on in. I'll make some coffee. Really? Okay, I'll make myself at home, pretty lady. Wait a minute. I know that voice. Oh, Nicky boy, I'm so sorry, but I've got another guest. Ah, you're... Nick, it's you! And Maya too! What a fluke! Ah, Larry! Long time no see! What? You know each other? Nicky boy? Nick, do you and this girl have, you know, something going on? Something? If you mean what I think... I underestimated you, Nick. A gorgeous lady like this. And married too. Way to go, dude. I know it. Just when things can't get any worse, it's time to kill in the butts. Larry Butts. Ever since grade school, he's been... not exactly a close friend, but yeah, we know each other. Hey man, that wasn't nice. I was your very first client. We've got quite the storied history, he and I. And what we used to say still rings true. When something smells, it's usually the butts. Hey, come on now, you're embarrassing me. And in front of this pretty little thing here. So you two are old childhood friends, I see. That's so sweet. You two go ahead and catch up on old times. I'm going to go check on my bike. Nice girl, that Desi. So how have you been, Nick? Too busy if you really want to know. Muszę się napić. So what have you been up to this whole time? It's been 2 years since I heard from you. And what with those clothes? You look, well, weird. Hey man, that's uncalled for. This is my uniform for my part-time job. But I can't believe it's been 2 years. They say time flies when you're having fun. Ha 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 ha. Huh? What's wrong? Nick, I gotta tell you. Women, I don't trust them anymore. You got dumped again. Well, you know Jennifer? I followed her all the way to Japan 2 years ago. That's when I met the famous Catty Tom, and my whole life changed. Jennifer? Catty Tom? I've never heard of either of them. Anyway, dude, Catty Tom chose Hollywood over me. Can you believe it? Well, actually... Anyway, sounds like you had quite the adventure. Women. They're so... Oh, but you're different, Maya. You're not like the rest. Looks like he's still the same old Larry. So what are you doing here anyway? Huh? What do you mean by that? I'm just a natural-born nice guy, that's all. Well, actually, I picked this up last night while I was working. A wallet? You say you found this last night? Yeah, it has a driver's license in it, so I figured I'd just return it myself. Hang on, let me see that for a minute. I do it. Desi's picture is in here. Yeah, I guess he really digs his wife, huh? Hey Nick, is that what you're thinking at all? No, I'm pretty sure it is. You haven't changed a bit. Oh, no way, man. I mean, she's a married woman. That's just bad news. He really is here just to check out Miss Delight. So you said you found it at your job, right? Yeah, I'm working for a private security company as a guard. Chicks just love that guy in uniform, you know. A security guard, huh? So that's what that uniform is all about. So what time was it when you found this last night? Huh? Why are you asking me that? Trying to see if I've got an alibi? You're not the one on the hook for a crime this time, buddy. I guess it was around 1 in the morning. It was around 1 in the morning on the first floor of our company building. What was Mr. Delight's wallet doing there? Anyway, there's nothing weird about that. After all, he works there. He works there? You mean Mr. Delight? Sure, here, take a look at this. It's right here in his wallet. What's this card? It's a key card from a security company. See? It's got a serial number on it right there. There's no mistake about it. You said you're working part-time at a security company, right? That's right. Why are you making that scary face? Security company, huh? Something's not quite secure about Larry working there. I need to find out about as much as I can about this key card.
Hey Larry, what about this? What? If you got something to say, then say it already. Huh? A blackmail letter? Do you know anything about this? What? I don't know anything about Alexis, and that's the truth. Huh? What? I can't believe you do this to me. I thought you were my friend. $50,000. I don't have that kind of money. No, you don't understand. This blackmail letter was sent to run the light. Phew! Man, you scared me. I almost had a heart attack, you idiot. Wait, I'm the idiot? Man, I was totally confused because it says KB Security right on the envelope. Yeah, so what? That's where I've got a part-time job, at KB Security. What? Sounds like I should really find out some more about this KB Security company. KB Security, the company in the blackmail letter. Do you know about it? That's where I work, yeah. In fact, I'm on a job right now. Huh? So what are you doing here then? Well, the boss is away right now, and you know what mice do when the cat's away. Yes. Anyway, how far away is this company? Let me see, about 30 minutes by car, I guess. Well, if you fly down the road anyway. Well, this apartment building is pretty close to Lord Taylor, right? And it will take roughly an hour to go from here to KB Security and back. If Ron the Light was at KB Security when the robbery occurred, then... Whoa. Then he couldn't have stolen the sacred urn. Okay. Anything else? Chyba nie. So Ron received a blackmail... nie ten głos. So Ron received a blackmail letter, huh? Do you think Miss Delight knows about this? Well, if she did, I don't think she would have been smiling like that. I wonder if we should tell her about it. I think it would be smarter if we didn't. Nic nam nie powiesz? So you're sure about this keycard? Yep, that's the keycard we use at the building I work in. According to the serial number, this one's for the CEO's office. You need it to get into that room, and every time you use that card, it leaves a record. It leaves a record? Yeah, it tells you exactly who entered the room and when. Larry, I need that data. Whoa, slow down, man. Sorry, but that data is off limits to outsiders. If I lost this job, I'd never have a chance with Desi. It's times like these when I wish lawyers weren't so powerless. Oh. Hey Nick, your phone! Hello? Is this the right residence? Ah, Pearls, where are you? I thought I've got to Lord Taylor to try to find some clues, but I'm afraid I've gotten lost. What? Give me that phone, Nick! Pearlie, where are you right now? I was walking along and I found myself in front of that person's office. That person? Who? That person who doesn't act his age and always says sorry when he's excited. Look at me as detective. Okay, stay right here, we're coming to get you. Alright, I'm a little scared. Alright, let's go, Maya. Wait a second, Nick. What? That phone call just now sounded like real cutie. Another one of your, special friends? Say goodbye to Miss Delight for me, would you, Larry? Nie no, pojebany. No pojebany. A my tutaj zapiszemy grę, ponieważ kończy się nasz czas antenowy.
Następny adwokat już za tydzień. Programy ANHD można także oglądać w ogólnodostępnym kanale 9. Kanał 9 to także filmy, seriale i programy rozrywkowe na najwyższym poziomie. Szczegóły dotyczące odbioru i oferty programowej znajdą Państwo w informatorze wielkopolskim, na naszej stronie www oraz na naszej infolinii 061 i 79. Kanał 9 jest również dostępny na platformach TopSat i View Telecom, także w jakości HD. Kanał 9. Twoja telewizja. Wrony nam znowu antenę ukradły. Znowu? Ech, jak daleko tym razem doleciały. Ja je straciłem jak doleciały do granicy. Szlak. Przynajmniej mamy View Telecom. Teraz w View Telecom telewizja na kartę bez anteny. Te kanały, które kochasz, teraz dostępne niezależnie od zewnętrznych aparatur. Teraz tylko 20 zł na miesiąc za 25 kanałów. A widzisz? Hehe. A chciałeś ganiać za tymi ptakami za granicę. View Telecom. Twój towarzysz w dobrym dniu. Pracujesz i mimo tego faktu jesteś biedny? Koniec z tym! Pożyczki Confident już tu są! Zapewniamy ekspresową pożyczkę i fair warunki oferty. Wcale nie uruchamiamy cię na hajs. RSO to tylko 2,137%. Spójrz na tego bogatego człowieka, on jest naszym klientem od wielu lat i jest w pełni zadowolony. Ty też spróbuj i poleć znajomym. Pożyczki Confident. Polecam. Bastian Obsztefikutykiewicz. Czy masz już dość pierdolenia matki na temat tego, ile wyjebałeś floty na połączenia do twoich malarzy z Austrii? Czy miałeś już sytuacje takie, że starzy z babką gonili cię po podwórku ze strzelbą, bo najebałeś 1 000 000 cebulionów na rachunku za połączenie dial-up i fax? Zapewne tak, więc weź. Nie pierdol. I dołącz do polskiej darmowej sieci VoIP IP Telefonia. Oferujemy przyjazną sieć VoIP i pierwszy numer za darmo. Kurwa, ile? Jak i również częściowe usługi dial-up. Uzależnij się od Telekomuny Polskiej SA i dołącz do nas, ale już. Chyba że wolisz dalej zapinać się tepsie. To wtedy... Panie, idź pan w chuj. Pełno jest rzeczy, których nie da się odzobaczyć. Nie no, chyba znamy lepsze rzeczy, nie chłopaki? Dlatego postanowiliśmy zobaczyć je wszystkie. 2500 za. Całują się. Helna. Który numer telefonu łączysz z policją? 0700? Oto nasza szczera reakcja. My Honest Reaction. Tylko na ANHD. Gramy w to, co chcemy. Raz w pełnym skupieniu. Dziękuję. A raz kompletnie na luzie. O nie! Ale timing! Czasem idzie dobrze. Tak. Dzięki. No tak. A czasem nie bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie aż tak niebezpiecznie. Wszystko bez udawania, z poczuciem humoru. To po prostu granie. Tylko na ANHD. Oni nie boją się wyzwań. Dzień dobry. Dzień dobry, kto się dodzwonił? Dzień dobry. Oni nie boją się zagadek. W miarę prosta zagadeczka.
polskie miasto. Oni nie boją się porażki. Ogórek kiszony. Ale nie boją się również wielkiej wygranej. Gratulujemy wygranej, 1500 expa, 20 kryształów. 5000 expa. Telegra. Wielkie emocje, ogromne wygrane. Od teraz w nowym studiu. Co drugą niedzielę o 18:30. ANHB. Jak widzę ten ident, to mam nieodpartą ochotę dorwać chłopa, który napisał na Wikipedii, że te białe nitki w tej oprawie to plemniki. Świetnie, radioaktywne kółko. Zawsze chciałem takie mieć. Jezu, przestańcie mi robić białe kółko na sznurku jumpscare. No ej! Ale techniowa wleciała, aż muszę sobie nowe słuchawki kupić. Ech, moje jajco znowu zjadło cały granulat dla jajców i udaje niewiniątko. Karol Okrasa w samym sercu wydarzeń, moi drodzy, oto dziś. Proszę pana, my z telewizji jesteśmy! Czemu pan strzela? No my jesteśmy z telewizji, kurwa TVN! Indiana Jones i przedawkowanie fentanylu. I chuj, balony się zerwały. Bardzo mi się podoba, że animacja synchronizuje się z muzyką. Pobudka. Dziś obchodzimy Ile wam się drukowały te serduszka? Popierdoliło was, fajerwerki w lesie, jeszcze podpalicie drzewa i będzie dupa. Przecież to nie pasuje do oprawy. Na film zapraszam. Mam wywalone, kto zaprasza czy nie, ale dlaczego jest podbity ton dźwięku? Kto za to odpowiada?
taro. Nie włosy, lecz sam sos. To mam 3 słowa do syna prowadzącego. Ci w dupę i twojemu tacie też. Proszę tego pana rozłączyć. Przyszłość ujawni się przez to, co trafi do środka. Coś chyba nade mną stoi. Na żywo i bez wałków. Poznaj przyszłość razem z nami. A? Co jest? Oto składniki losu. Tajemnice sosu. Co drugą niedzielę w ANHD. Kasety wideo. Powiesz przeżytek, śmieć, ale to właśnie tam potrafi skryć się złoto. Jakie przejście na reklamy! Włóż taśmę, wciśnij play i rozpocznij retro podróż przez zapomniane nagranie. Puls! Wiesz co? Niepokonano puls! O kurde! Nice, brawo! Bierz udział w głosowaniach na kolejne kasety i komentuj znaleziska na żywo. A nóż, widelec, znajdziemy coś, czego szukasz ty? Przerwa. Czemu była do góry nogami? Przegląd wyłącznie w ANHD. Przedstawię wam teraz przepis na dobry odcinek czytania komentarzy. Szczyptę abstrakcji, podstawiony głupka gra, odrobinę teorii spiskowych. Prawdziwy Ibisz to robi lachę sobowtórowi pod stołem. A komentarze, które trzeba przeczytać 2 razy, wsadź całe garo. Ej, a gdzie wersja wideo? Nagranie z polskiego radia. Czytam komentarze. Program, w którym mamy bekę z osób, których IQ nie przekracza temperatury pokojowej. W niedzielę o 18:00 na ANHD. Pełno jest rzeczy, których nie da się odzobaczyć. Nie no, chyba znamy lepsze rzeczy, nie chłopaki? Dlatego postanowiliśmy zobaczyć je wszystkie. 2,5 tysiąca za. Całują się. Helna. Który numer telefonu łączysz z policją? 0700? Oto nasza szczera reakcja. My honest reaction. Tylko na ANHD. Witaj w Casino Luxus, gdzie każdy rzut kości, każda karta, każdy obrót kołem może sprawić, że staniesz się milionerem. Zagraj w automaty do gier, zmierz się z krupierami w pokerze lub postaw na czerwoną w ruletce. Wybór należy do ciebie. Dzięki Casino Luxus będziesz szczęśliwym człowiekiem. Spójrz tylko na tych ludzi i ich konta bankowe. Zdobądź ekskluzywne bonusy powitalne. Uczestnicz w emocjonujących turniejach i rywalizuj z innymi graczami o prestiżowe nagrody. Tutaj każdy może poczuć się jak król hazardu, bez wychodzenia z domu. Casino Luxus to jedyne takie kasyno online. Zagraj za darmo już dzisiaj. Myślisz, że widziałeś już wszystko? Patera! Clavepol wkracza w XXI wiek! Z dumą przedstawiamy nasz najnowszy produkt, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników komputerów multimedialnych. KPX ATX 724K RGB. Pozbyliśmy się zbędnych, zduplikowanych przycisków, a w zamian dodaliśmy takie bariery jak 2 porty HDMI, port Ethernet, port USB-C oraz slot do piracenia gier na Nintendo Switch 2! Nasza nowa klawiatura na 100% jest lepsza od twojej starej, dlatego wyrzuć ją do śmieci. W sensie klawiaturę. I kup najnowsze dzieło sztuki firmy Clavepol, dostępne w dobrych sklepach z elektroniką. Fikcjonator to unikatowy sprzęt, który jest lepszy od KineMastera. To pierwszy sprzęt, który jest zrobiony pod osoby, które chcą zrobić telewizję fikcyjną w łatwy i prosty sposób. Według osób testujących fikcjonatora, jest on wygodny i łatwy sposób do tworzenia opraw graficznych. Fikcjonator, twój przyjaciel do fikcji.
Uwaga, jeżeli osoba będzie przyłapana na robieniu rakowego kontentu, sprzęt zostanie skonfiskowany z grzywną 2,137,000 zł. O, może nauczył mnie składać to. Jak to się nazywało? Oregano? Jak wiecie, mamy 5 pór roku. Wiosna, lato, jesień, zima i Warszawa. Uff, to dobrze, że jestem u siebie, a nie na przykład w Tarczynie. Muzyka do skradania się jest jak... Dobra zmiana przesadziła chyba z barwnikami spożywczymi i pokolorowała choinki. Uwielbiam stokowy powiek flagi podstawiony do template'a oprawy. Bardzo kreatywnie. I drużyny zapraszamy w sobotę 30 Mecz półfinałowy to rozegrajcie między swoimi grafikami. Zwycięzca otrzyma paczkę fondów do użycia na antenie. Może w końcu puścicie coś innego niż Arial. Dobry dzień z TVP czy Kielce? Przecież w Kielcach żaden dzień nie jest dobry. Zapraszamy do skorzystania z usług zakładu bukmacherskiego Unibet by Unicat. Obstawianie całego swojego majątku na jakąś głupią piłeczkę jest już passé. Prawdziwi hazardziści obstawiają teraz losy zwykłych szarych Kowalskich. W naszym zakładzie możesz wykupić kupon na każdą osobę, która posiada aktywną polisę w zakładzie ubezpieczeń Unicat. Wystarczy, że napiszesz, jakie wydarzenie obstawiasz, w jakim przedziale czasowym twoim zdaniem do niego dojdzie i jaki wybierasz kurs dla swojego kuponu. Teściowa już wystarczająco mocno cię wkurwiła? Wystarczy, że obstawisz u nas kupon z kursem razy 500 i przydarzy się jej wypadek. Oto najłatwiejszy sposób na zostanie miliarderem. Jakiś z***er uploaduje twoje filmy bez pozwolenia? Obstaw kupon na ewentualny takedown DMCA. A co jak myślisz, że przyk***lisz u nas wszystko co masz? Nie bój nic. Z ubezpieczeniem Unibet Protection każda utracona przez kupon złotówka da Ci zniżkę w wysokości 1/10 grosza na kolejne przedłużenie ubezpieczenia w Unicat. Ponadto każdy Twój kupon będzie miał cenę różniącą się aż o 50% od tej podstawowej. Na co czekasz? Zapraszamy do naszego punktu przy ulicy Unikatowej 74 na lotnisku Warszawa-Radom w mieście na prawach powiatu Kielce w województwie górnośląskim w Kambodży. Unibet by Unicat. Jebnie was na hajs nigdy nie było tak unikatowe. Programy ANHD można także oglądać w ogólnodostępnym kanale 9. Kanał 9 to także filmy, seriale i programy rozrywkowe na najwyższym poziomie. Szczegóły dotyczące odbioru i oferty programowej znajdą Państwo w informatorze wielkopolskim, na naszej stronie www oraz na naszej infolinii 061 i 79. Kanał 9 jest również dostępny na platformach TopSat i View Telecom, także w jakości HD. Kanał 9. Twoja telewizja.
Pracujesz i mimo tego faktu jesteś biedny? Koniec z tym! Pożyczki Confident już to są! Zapewniamy ekspresową pożyczkę i fair warunki oferty. Wcale nie ruchamy cię na hajs. RRSO to tylko 2,137%. Spójrz na tego bogatego człowieka, on jest naszym klientem od wielu lat i jest w pełni zadowolony. Ty też spróbuj i poleć znajomym. Pożyczki Confident. Polecam. Bastian Obsztefikutykiewicz. Ho, 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 motherfucker! Święty Mikołaj przyszedł wcześniej z prezentem, a to dlatego, że Media Szprotex powraca z Black Friday świąteczno-sylwestrowo-noworocznymi promocjami. Złoty kibel marki Manta posiada funkcję mycia dupy na odległość oraz posiada podświetlenie RGB, więc bez problemu znajdziesz go w nocy. Za jedyne 899 starych złotych plus korona Iberu gratis, abyś mógł się poczuć jak król na tronie. Lodówka Electrolux chodzi i pierdoli o wszystkim, co może. Możesz pomieścić w niej wszystko. Karpia zenka, rybę po grecku z zeszłego roku, sałatkę jeżynową, bombę rurową. Kurwa, co? Klasa C+. To wszystko za jedyne 2412 bombek na choinkę. Mikrofalówka Silvercrest jest zasilana za pomocą uranu 235. Została przetestowana w odpowiednich warunkach ekstremalnych. Zawiera certyfikat szprota i dziecka. Klasa F- za jedyne 15 000 expa z Telegry. Takie promocje tylko u nas. Media Szprotex. Nie r***cie na hajs. W Biedronce drożyzna, a w tym niemieckim Lidlu sąsiad kupuje. Nic się nie bój, wszystko masz w cenie. Promocja tylko do końca miesiąca. Chipsy Lay's, różne rodzaje. Promocja 2+1 drożej. Mieszaj dowolnie. Teraz za 15 mega groszy. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16 mega groszy. Prostacker Plus, ekonomiczne opakowanie, a unikalny skład, który wspomaga funkcjonowanie prostaty. Pozwala cieszyć się seksem. Cena to tylko 3 opony Michelin. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4 opony Michelin. Europaleta elektryczna. Posiada homologację na terenie Unii Europejskiej. Bateria 40 000 mAh. Nie tylko do zadań logistycznych. Dojeżdżaniu do pracy, do szkoły czy do kościoła. Teraz 40% taniej. Reaktor rozszczepienia atomowego marki Manta. Produkt polski. Pasywnie zagrzeje Ci wodę w boilerze. Zapas uranu na 25 lat gratis. Cena to chujowsko. Odwiedź nowo otwarte sklepy w Piekle, Mosznie, Twarogach Ruskich i Skurgwach. Wszystko masz w cenie. Oni nie boją się wyzwań. Dzień dobry. Dzień dobry, kto się dodzwonił? Dzień dobry. Oni nie boją się zagadek. W miarę prosta zagadeczka. Polskie miasto. Oni nie boją się porażki. Ogórek kiszony. Ale nie boją się również wielkiej wygranej. Gratulujemy wygranej, 1500 expa, 20 kryształów, 5000 expa. Telegra. Wielkie emocje, ogromne wygrane. Od teraz w nowym studiu. Co drugą niedzielę o 18:30. ANHD. Kasety wideo. Powiesz przeżytek, śmieć, ale to właśnie tam potrafi skryć się złoto. Jakie przejście na reklamy! Włóż taśmę, wciśnij play i rozpocznij retro podróż przez zapomniane nagranie. Puls! Wiesz co? Niepokonano puls! O kurde! Nice, brawo! Bierz udział w głosowaniach na kolejne kasety i komentuj znaleziska na żywo. A nóż, widelec, znajdziemy coś, czego szukasz ty? Przerwa. Czemu była do góry nogami? Przegląd wyłącznie w ANHD. Przedstawię wam teraz przepis na dobry odcinek czytania komentarzy. Szczyptę abstrakcji, podstawiony głupka gra, odrobinę teorii spiskowych. Prawdziwy Ibisz to robi lachę sobą w to roi pod stołem.
A komentarze, które trzeba przeczytać 2 razy, wsadź całe garo. Ej, a gdzie wersja wideo? Nagranie z polskiego radia. Czytam komentarze. Program, w którym mamy bekę z osób, których IQ nie przekracza temperatury pokojowej. W niedzielę o 18:00 na ANHD. Keeper sound effects. Moja twarz, kiedy przeteleportowano mnie do wymiaru kręcących się literek. To jest dżingiel reklamowy czy pulpit Windowsa? Ach tak, wszyscy wiemy, że ogłoszenie płatne zaczyna się na literę R. Co autor miał na myśli z tymi mruknięciami? Reklama tak długa, że aż liście usychają. YouTube poop green screen type shit. Czy nikt nie widzi, jak ten napis się telepie? Nie jestem pewien, czy to tło się nie rusza, czy to prezent i ślady się ruszają. Nie pozwólcie Polsatowi na partnerstwo z Neuralinkiem. Czy my jesteśmy martwodupni? Przecież to zwykły recolor i zmiana audio. Czy masz już dość pierdolenia matki na temat tego, ile wyjebałeś floty na połączenia do twoich malarzy z Austrii? Czy miałeś już sytuacje takie, że starzy z babką gonili cię po podwórku ze strzelbą, bo najebałeś 1 000 000 cebulionów na rachunku za połączenie dial-up i fax? Zapewne tak, więc weź. Nie pierdol. I dołącz do polskiej darmowej sieci VoIP IP Telefonia. Oferujemy przyjazną sieć VoIP i pierwszy numer za darmo. Kurwa, ile? Jak i również częściowe usługi dial-up. Oduzależnij się od Telekomuny Polskiej S.A. i dołącz do nas, ale już. Chyba że wolisz dalej zapinać się tepsie. To wtedy... Panie, idź pan w chuj.
Gramy w to, co chcemy. Raz w pełnym skupieniu, Dziękuję. a raz kompletnie na luzie. O nie! Ale timing! Czasem idzie dobrze, Tak. Dzięki. No tak. a czasem nie bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie aż tak niebezpiecznie! Wszystko bez udawania, z poczuciem humoru. To po prostu granie. Tylko na ANHD. Nie tarot, nie włosy, lecz sam sos. To mam 3 słowa do syna prowadzącego. Ci w dupę i twojemu tacie też. Proszę tego pana rozłączyć. Przyszłość ujawni się przez to, co trafi do środka. Coś chyba nade mną stoi. Na żywo i bez wałków. Poznaj przyszłość razem z nami. A? Co jest? Oto składniki losu. Tajemnice sosu. Co drugą niedzielę w ANHD. Pełno jest rzeczy, których nie da się odzobaczyć. Nie no, chyba znamy lepsze rzeczy, nie chłopaki? Dlatego postanowiliśmy zobaczyć je wszystkie. 2500 za. Całują się. Helna. Który numer telefonu łączysz z policją? 0700? Oto nasza szczera reakcja. My honest reaction. Tylko na ANHD. Kasety wideo. Powiesz przeżytek, śmieć, ale to właśnie tam potrafi skryć się złoto. Jakie przejście na reklamy! Włóż taśmę, wciśnij play i rozpocznij retro podróż przez zapomniane nagranie. Puls! Wiesz co? Niepokonany puls! O kurde! Nice, brawo. Bierz udział w głosowaniach na kolejne kasety i komentuj znaleziska na żywo. A nóż, widelec, znajdziemy coś, czego szukasz ty? Przerwa. Czemu Co? była do góry Czekaj! nogami? Przegląd wyłącznie w ANHD. Myślisz, że widziałeś już wszystko? Patera! Klawpol wkracza w XXI wiek! Z dumą przedstawiamy nasz najnowszy produkt, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników komputerów multimedialnych. KPXTD ATX 724K RGB! Pozbyliśmy się zbędnych, zduplikowanych przycisków, a w zamian dodaliśmy takie bariery jak 2 porty HDMI, port Ethernet, port USB-C oraz slot do piracenia gier na Nintendo Switch 2! Nasza nowa klawiatura na 100% jest lepsza od twojej starej, dlatego wyrzuć ją do śmieci. W sensie klawiaturę. I kup najnowsze dzieło sztuki firmy Klawpol, dostępne w dobrych sklepach z elektroniką. Witaj w Casino Luxus, gdzie każdy rzut kości, każda karta, każdy obrót kołem może sprawić, że staniesz się milionerem. Zagraj w automaty do gier, zmierz się z krupierami w pokerze lub postaw na czerwoną w ruletce. Wybór należy do ciebie. Dzięki Casino Luxus będziesz szczęśliwym człowiekiem. Spójrz tylko na tych ludzi i ich konta bankowe. Zdobądź ekskluzywne bonusy powitalne. Uczestnicz w emocjonujących turniejach i rywalizuj z innymi graczami o prestiżowe nagrody. Tutaj każdy może poczuć się jak król hazardu, bez wychodzenia z domu. Casino Luxus to jedyne takie kasyno online. Zagraj za darmo już dzisiaj. W Biedronce drożyzna, a w tym niemieckim Lidlu sąsiad kupuje? Nic się nie bój, wszystko masz w cenie. Promocja tylko do końca miesiąca. Chipsy Lay's, różne rodzaje. Promocja 2+1 drożej. Mieszaj dowolnie. Teraz za 15 mega groszy. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16 mega groszy. Prostaker Plus, ekonomiczne opakowanie, a unikalny skład, który wspomaga funkcjonowanie prostaty. Pozwala cieszyć się seksem. Cena to tylko 3 opony Michelin. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4 opony Michelin. Europaleta elektryczna. Posiada homologację na terenie Unii Europejskiej. Bateria 40 000 mAh. Nie tylko do zadań logistycznych. Dojeżdżanie do pracy, do szkoły czy do kościoła. Teraz 40% taniej. Reaktor rozszczepienia atomowego marki Manta. Produkt polski. Pasywnie zagrzeje Ci wodę w boilerze. Zapas uranu na 25 lat gratis. Cena to chujowsko.
Odwiedź nowo otwarte sklepy w Piekle, Mosznie, Twarogach Ruskich i Skurgwach. Wszystko masz w cenie. Sponsorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Unikat. Najgorsze polisy w najgorszych cenach. Sponsorem programu są dekodery marki Szproton. Niech Szprot będzie z Tobą. Dzień dobry Państwu, godzina 18:30. Witam serdecznie w pierwszej Telegra w nowym 2026 roku. Mam nadzieję, że mieli Państwo udanego Sylwestra i że Państwo się mocno najebali i mieli Państwo ekstremalne wrażenia. Zapraszam do udziału w naszym programie, już za chwilę nam się pojawi pierwsza zagadka. Dzwonić można na serwerze AM Discord. Discord jest też Analog Noise kanał Telegra Oczekiwanie lub na naszej infolinii IP telefonia 0700 880 188. Nowy rok też nowy jackpot, ponieważ ostatnio ktoś wygrał jackpot, dokładnie pan Zadupa. No i mamy nową formułę, właściwie powrót do kolejnej formuły, która była dawniej, czyli będzie 5 pytań, seria 5 pytań, trivia. Jeżeli odpowiedzą Państwo na wszystkie poprawnie, wygrywają Państwo dzisiejszego jackpota. Dzisiaj jest to akurat 10 000. I pierwsza zagadeczka 500 expa 25 kryształów. Mamy tutaj 4 słowa podane, w których brakuje niektórych literek. Wystarczy, że ktoś do nas zadzwoni, powie jakie są te 4 wyrazy i może wygrać nagrodę. Tutaj widzę na czacie mamy takie the most fake audience. Well, how can I comment on this? I won't even comment on this. Szkoda szczępić ryja, drodzy widzowie. Jeżeli faktycznie jesteście autentyczni, no to mogą Państwo to udowodnić po prostu dzwoniąc do nas, do naszego programu. Mogą mnie nawet Państwo powyzywać, to wtedy będzie najbardziej autentyczna widownia, bo jak wiadomo, widownia nie lubi prowadzącego. Więc no. Tu jest tabliczka z napisem zjeb skierowana na mnie. Co to ma znaczyć? Kto to tu dał? Proszę się tłumaczyć. Co to ma znaczyć? Proszę mnie z tym wypierdalać. Dzień dobry. Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Czemu nic nie słychać? Nie słychać nic. Ja Problemy pana słyszę bez problemu. to... Halo? No ja... Halo, dobra. Pana prowadzącego nie słyszę teraz, bo się naprawiło. Przedtem było dobra, ja pana pana słyszę bez problemu. Dzień Halo. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił? No to dzień dobry. Jak się do nas Znalazłem dodzwonił, jaka akurat będzie 3 odpowiedź? słowa. Koza z tej strony. I to są tak. Ługopis. I dobrze, jeszcze 3 Gwiazda. pozostałe. Długopis, Widelec. gwiazda. Jakie jest trzecie słowo? Bo faktycznie długopis, gwiazda, widelec mamy, ale jeszcze Widelec. jedno jest. Ale słowo numer 3 Niestety nie znam trzeciego. No ale proszę pana, no trzeba dzwonić jak się zna wszystkie. No to trudno, no to mają Państwo podpowiedź, że pierwsze, drugie, trzecie, znaczy czwarte słowo to są długopis, gwiazda, widelec, no ale jeszcze to trzecie słowo.
właśnie. Jeszcze to trzecie słowo było kluczem do rozwiązania tej zagadki. No a tutaj nasz dzwoniący się z nami skontaktował i tutaj no on mówił, nie? Bo nie widział. Dobrze, to czekamy na kolejny telefon. Przypominam, można dzwonić IP telefonia 0700 880 188 i AN Discord, kanał Telegra, oczekiwanie. I mamy telefon, halo. Halo, dzień dobry, z tej Halo, strony dzień dobry. Nieśmiały. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka będzie odpowiedź? No to tak jak Koza mówił, długopis, gwiazda, widelec, a czwarte to będzie parasolka. Raczej trzecie, ale tak. No. Więc no, gratuluję, wygrywa pan 500 expa, 500 expa 25 kryształów, no i teraz zapraszam pana do udziału w nowym jackpocie. Może pan odmówić, ale może też pan zagrać jak pan woli. Spróbuję. Dobrze, to już za chwilę przygotujemy dla pana pytanka. Dobrze, ma pan 30 sekund. Czy jest pan gotowy? Tak. Dobrze, start. Kto namalował obraz Krzyk? Chyba mam dwa nazwiska. Vasco da Gama, nie wiem. Niestety nie, to jest Edward Munch. No niestety, ale mimo wszystko gratuluję wygrania zagadce, może następnym razem uda się w jackpocie. Też mam taką nadzieję. Również dziękuję za koncertek. No dobrze, dziękuję bardzo również, nawzajem. No dobrze, pierwsza zagadka już za nami. I mamy kolejną, tutaj mamy rozsypankę. Mamy 4 nazwy kwiatów, wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć jakie są te wszystkie 4 poprawne nazwy kwiatów. Powtarzam, wszystkie nazwy, nie tylko wybrane, bo za to nie będzie nagrody, którą jest 500 expa 25 kryształów ponownie. No i oczywiście też szansa na wzięcie udziału w naszym jackpocie. W ogóle może Państwo się z nami podzielą tutaj, co Państwo sobie życzą w nowym roku. Powiem tak, dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki i dużo spałem. To miałem w zeszłym roku i też chciałbym, żeby to było w przyszłym, nie? Więc no, może ktoś do nas zadzwoni, podzieli się z nami i odpowie przy okazji, albo ktoś tutaj na czacie nam się podzieli bez odpowiadania na tutaj zagadkę. I tak, drodzy Państwo, ja nie wiem jak to Państwu przekazać, ale ja w tym momencie Państwa nawet nie okłamuję. Linia jest dosłownie pusta, więc prosiłbym, żeby ktoś zadzwonił. Ja nawet Państwa w tym momencie nie okłamuję. To nie ma nikogo ani na naszej infolinii, ani na AN Discord, na kanale Telegra oczekiwany. Mam nadzieję, że ktoś się pojawi. I mamy telefon, halo? Halo, dzień dobry, Centralne Biuro Śledcze Policji. Dzień dobry, w jakie sprawy pan Został aresztowany za kradzież ze zbyszka cytryny podczas publicznej imprezy sylwestrowej w Radomiu. A proszę pokazać legitymację. Proszę pokazać legitymację.
5, Jak ci mam kurwa pokazać ten 4, to jest przez telefon. 3, 2, 1. No widzą Państwo jakiś fałszywy lina chciał ode mnie wyłudzić jakieś hajsy, więc no. Nie warto, proszę Państwa. No i to mieliśmy kogoś na linii, no ale to był jakiś chuj jebany, a nie dzwoniący uczciwy, więc no. Czekamy teraz na uczciwego dzwoniącego. Może ktoś się do nas dodzwoni, może nie, oby się ktoś do nas dodzwonił. Szczerze mówiąc, nie zamierzam tutaj czekać przez wieczność, drodzy widzowie, więc no należy... Jak chcą Państwo zgarnąć ekspy i kryształy za tę zagadkę, to trzeba to zrobić teraz. A w sumie, drodzy widzowie, nie 500, 1000. Tym troszeczkę bardziej zachęciłem. Czyli mi się język plącze od tego wszystkiego. Więc no, jeżeli chcą Państwo zgarnąć za tę zagadkę 1225 kryształów, to jest ostatnia szansa i ją chyba wykorzystał tutaj nasz dzwoniący. Halo, kto się do nas dozwonił? Dzień dobry, pan Chleb z tej strony. Dzień dobry, witam pana Chleba. Jaka będzie odpowiedź? No to zaczniemy od góry. Monstera, Storczyk, Jaskier i Piwonie. I to jest bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. 1225 kryształów trafia do pana. I teraz pytanie, czy chce pan wziąć udział w jackpocie? No spróbujemy. No dobrze, no to 5 pytań, trivia, 30 sekund od momentu zadania pierwszego pytania. Czy jest pan gotowy? Nie, ale zaczynam. Okej, dobra, to start. Jak nazywa się grecki bóg morza? Pas. Poseidon. No cóż, nie udało się tym razem, ale może uda się następnym. Dziękuję bardzo za telefon, gratuluję wygranej w zagadce. Tutaj widzę, na naszym czacie ktoś odpowiedział Domestos. No, powiem tak, może jest to współczesny, jakby to powiedzieć, współczesny Bóg morza, bardziej Bóg kibla, no ale... No cóż, i teraz proszę Państwa, przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli złota skrzynka tutaj ufundowana przez naszego sponsora, czyli właściwie naszych sponsorów, bo teraz mamy 2 sponsorów. Nie zostałem o tym poinformowany przez programem. Unikat SA i Szproton SA, jedna firma zakładu ubezpieczeń, drugi producent sprzętu do odbioru telewizji i sprzętu komputerowego. No i co, jak zwykle. Może przysłonię tego drugiego sponsora. Tutaj do wyboru 5 skrzyneczek. Ktoś się do nas dodzwoni. I cóż. I mamy telefon, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, dzień dobry, z kim się połączyliśmy? To jest Debartfus. No dobrze, witam. Skrzynka jest już pana, zależy która. Którą pan wybiera? Problem. Bo wybrać wezmę. To na szybko wybieram 2. Dwójeczkę. No dobrze, proszę pana. No to ta skrzyneczka numer 2 jest już pana. Chyba, że chce pan, żebym tę skrzyneczkę od pana odkupił za fajną sumkę expa. No i moją pierwszą propozycją dla pana jest 2000. Kurde. Nie biorę ofert. To zaraz... A może pokażę, 5000 expa? 5000 pan chce? Kurde. Żeś mnie zachęcił. No to jak robimy, proszę pana? Nie, dobra. Pozostaję dalej na mojej decyzji i dalej na 2. A to może 8000?
Zaraz mi... Zdarzy jakieś 15 tysięcy. A i tak dalej będę stał na mojej skrzynce. Czyli pan zostaje przy skrzynce, nie chce pan 8000, rozumiem? Tak dalej. Dobrze, no to tak. Skrzyneczka numer 22, sobie oznaczymy ją. I otworzy ją, będzie mógł sobie pan ją otworzyć z nami na końcu programu, więc prosimy zostać do końca. My pana pod koniec tutaj przywołamy do nas tutaj, do studia. Połączymy. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj pozwolę sobie zmienić kamerę, bo tutaj nie stać obsługi dalej na technika. Dobrego technika. Też dostałem komunikat, że wszyscy są na chorobowym, więc zajebiście. I proszę Państwa, mamy tutaj nową zagadkę. Nowa kategoria zagadki, czyli wisielec. I tutaj mamy hasło z kategorii natura i cóż, za pasując, jeżeli literka będzie, którą Państwo powiedzą, no to wygrywają Państwo 50 expa. I też ważna informacja, jeżeli dana literka występuje w danym wyrazie kilka razy, no to wtedy te 50 expa jest mnożone razy ilość danej literki w tym haśle, więc no. Czekamy na pierwszy telefon, więc no takie a la koło fortuny, no tylko że jak wisielec zostanie powieszony, no to nagroda przepada. Oczywiście nagroda przepada za odgadnięcie całego słowa. Tutaj ktoś się nas pyta na czacie, czemu Dems się powiesił, no nie wiem, chciało mu się, proszę pana. Zachciało mu się, to się powiesił, no tyle. Też inni podejrzewają, że to się powiesił prezydent Wenezueli Maduro, no mało prawdopodobne, skoro jest u Amerykanów, ale może odwalił takiego Jeffrey'ego Epsteina, nie wiemy. No cóż, tymczasem czekamy na pierwszy telefon do tej naszej zagadeczki, do tego a la koła fortuny. Kocham 3G referencje w Telegrze, proszę pana, sieć 3G już została wyłączona przez niektórych operatorów, więc 3G już nie działa. Nie no, żartuję, na serwerze AND, skoro zasada 3G dalej jest w mocy, proszę nie. I mamy telefon, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, kto się dodzwonił? Zadowa się dodzwonił. A, witam. Hasła nie podam, ale literkę kajak Q. Jaka literka? Kajak Q. Kajak Kutas, dobrze, mamy Kajak Kutas, jedną literkę K, więc no, do pana trafia w tym momencie 50 expa. Dobra. Dankeschön. Danke. Więc no, mamy jedną literkę już i za odgadnięcie całego hasła jest, proszę państwa, 3000 expa, 35 kryształów. Oczywiście ta nagroda przepada, jeżeli wisielec zostanie powieszony, więc no, coś za coś. Więc muszą państwo celnie trafiać. Jak będzie jakaś niepoprawna literka, to tutaj za państwem będę zapisywać niepoprawnie, obiecuję. Nie no, żartuję, widzowie, nie będę zapisywał, bo teraz literka trzyma mnie żywcem zdalna i jak powiedzieli mi, że jak będę zapisywał, to zostanie na mnie wysłana policja i jeszcze prywatne wojsko i mnie zamordują, więc jednak nie będę państwu zapisywał. Przepraszam.
Anyway, czy można samogłoski podawać? Oczywiście można samogłoski podawać. Można podać dowolną literkę, jaka jest tylko w polskim alfabecie, więc no. Zapraszam serdecznie. Czemu prowadząco przytula się do kamery? Ja byłem cicho, ja byłem cicho. Ja drodzy widzowie, ja byłem cicho. No. Więc no, czekamy na pierwszy telefon. Właściwie drugi telefon do tej zagadki, ale mi się już pierdoli, drodzy widzowie. Dalej jestem najebany po Sylwestrze. Więc no. Jest jak jest, nie? Jest jak jest. Kurwa, słaba ta wódka. Czekajcie, przyniosę sobie kolejny butel. Butelką wódki i mamy telefon, halo. Halo. Halo, dzień dobry. Kto się dodzwonił? Trąbka, dobrze. Jaka będzie literka albo hasło? Literka E. Jak co? Jak Ebola. A no oczywiście, jak Ebola. Mamy dwie literki E w naszym hasie, więc wygrała pan 100 expa. Jej. No to thank you very much. A czekaj. Droga reżyserko, a jackpot? Okej, dostałem informację, że same literki to bez jackpota, więc dobra. No dobra, to dzięki. Tylko za odgadnięcie hasła jest możliwość wzięcia udziału w jackpocie najwyraźniej, no ale dobra, dziękuję bardzo za literkę. Thank you. Do widzenia. Może się Tak, spotkamy. literkę. 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 Ale widzowie, poczekajcie sobie, walne szota wody. Albo naleję sobie jeszcze jednego. Zdrowie wasze i tylko wasze, mnie to jebać. A to wiecie widzowie, jeszcze jednak. Bo to jest tak dobre, że nawet tego przyłkać nie chwalę musimy. Zdrowie! Kamerą wśród prowadzących Telegra A Discord jak najbardziej. A to jeszcze jednego. I myk. Jezu, ja nawet połowy tej butelki nie wypiję. A to jeszcze jednego, kurczę, ja będę się pierdolił. Dobra. Zdrowie za wasze wysokie wygrane. I przejebane jackpoty. O, dzień dobry. Dobry. Mateusz Kto z tej się strony. dodzwonił? Mateusz z tej strony. A widzę, jaka będzie literka hasło lub hasło. No to litera będzie O. O, jak co? O. No. O. Jak to? O, dobrze, mamy jedno O. Więc 50. Dziękuję bardzo, proszę wypierdalać. I smacznego. No, więc mamy O. Jezus Maria, wszystko pyszne zajebane, widzowie. No dalej mam tego kaca po Sylwestrze. Ja się muszę leczyć. No to się...
Czym się strujesz, czym się lejesz? No jeszcze jednego, zdrowie. Jezu, się na czacie ktoś pyta, kiedy można hasło podawać, a hasło można podać kiedy się chce, kurwa, nawet jak nie ma żadnej literki, to można podać hasło, ale jak ktoś nie zgadnie, to jest debilem jedanym przegrywem. Jest no. O, jak okoń dokładnie, chciałbym odgadnąć hasło, okoń, halo, okoń poprawne jest? Ale weź chociaż mi daj nagrodę. No kurwa, no ta reżyserka to kurwa nie umie w imprezy czy coś. Ale proszę pana, ja tu by... To czemu mnie przypisywali? Ja tu słyszałem, że to nie są TVP Menele. To wyście mnie przypisali do pracy TVP Menele, to teraz mam nawyk. No to macie kurwa, pracownika. Na własne życzenie. Chuj wam w dupę, wy kurwy. Z reżyserki. Jeszcze słyszę, że jeśli mi pensję obniżą za te odzywki, ja ci dam chuju jebany obniżkę pensji. Rozumiesz to? Rozumiesz? Jebne. Jebne jest tak, że się nie pozbierasz w ogóle, kurwa. O, kurwa, proszę. Proszę mi bez takich, kurwa. A to nie robicie za darmo? W sensie... My płacimy za... Ja za to płacę, że tutaj przychodzę. A i mamy telefon, halo. Halo, dobry, ponownie Halo, nieśmiały. dobry, kto dzwoni? A, śmiały, dobrze. Tak, Jaka śmiały, liter... śmiały. Literkę lub hasło, proszę. Literka I. Jak I wypierdalaj, nie ma. A również dziękuję. No, więc literkę inne ma i nie będzie. Ej, mamy pierwszą kreskę, podziękujemy śmiałemu, że złą literkę dał. I wam nie zapiszę, więc chuj wam w dupę. Robimy drunk streama? Się pytają. Tak, robimy drunk streama, robimy drunk Telegra, chuj w to, że już po Sylwestrze dawno jest. Robimy. Że kiedyś trzeba zrobić. Był drunk stream to... Jak był drunk stream to też Telegra gra na pijaku musi być. O Boże, ja chyba zaraz Pawia puszczę. A ja. Dobra. Wy chuje jebane, dzwońcie tutaj do studia. Dzwońcie, wy chuje do studia, a nie, że linia pusta jest, kurde, się dzwonić tutaj. Dzwonić i odpowiadać, jak źle odpowiecie, to chuj wam tu. Się zwykło nas czeka się. Ja się jebnę. Śmieciu, jeśli dzieci ci zaraz pokażę. Tutaj. O. Och, tutaj. O, już, proszę państwa. Widzimy się. A, dobrze, już. No to już zabiłem jakiegoś tam menela, co stało pod studio, żeby się troszeczkę rozdusić, nie?
No widzowie, kto nie zabił Menela, żeby się rozluźnić, niech pierwszy rzuci kamieniem, no. A wy macie dzwonić. Dzwonić i odpowiadać poprawnie. Zrozumiano. Jeszcze słyszę, że wreszcie ktoś petardami strzela, to bardzo dobrze wam ryszaka, niech wam do mieszkania wrzucą te petardy. Halo, telefon. Halo? Halo, kto się zadzwoni? Z tej strony Żul FBI. Żul FBI, a proszę mi wypierdalać, proszę mi konkurencji nie robić, kurwa. Ja jestem Żul Top. Ja pierdolę, kurwa, ja Żul FBI, ja tutaj... Dobra, Żul FBI, kurwa, odpowiadaj, a jak nie to wypierdalaj. B jak papież. P jak papież. Raczej P jak pistolet, który popełniłeś samobójstwo, źle, wypierdalaj. A nawzajem... No, więc nieco. Nieco. A tu mi nie będzie chuj konkurencji robił. I wiesz, Telegra, ale jednak tajemnice sosu mogą mi, drodzy widzowie, postać. O, mogą mi tu włożyć. O, tu, gdzie państwo widzą. O, mamy telefon, halo. Dzień dobry, chleb. Dzień dobry, witam. Jaka odpowiedź, literka, hasło? Literka U. Literka U. Proszę pana, U to jest uban i ubanem może pan stąd spierdalać, nie ma. Jak nie ma? Jak ci panów pierdolę, to... Ja panu zaraz pierdolę, nie ma i chuj. Iż pan z tym pogodzi, kurwa. Może zapisać te literki, co już było? A nie, chuj panu w dupę, nie będę zapisywał, nie chce mi się. A mamy telefon, halo. Halo? Halo? Halo, kto się dozwonił? Dzień dobry, tutaj ponownie ten menel nieśmiały. A, śmiały menel, dobrze, literka, hasło. L jak liżmę. Liżmy? A liżmę to pan ma i pan zgarnął literkę jedną, no przynajmniej tyle. Ej, zajebiście. Przynajmniej pan nie jest to kompletnie upośledzony. 50 expa, dziękuję, wypierdalę. Również dziękuję. A chuj panu w dupę. No, więc już mamy kolejną literkę, przynajmniej jeden menel się okazał, tutaj modry. I mamy telefon, halo. Halo? Halo? Halo, kto się dozwonił? Jestem Kim. Kim? Kim, dobrze, okej. Kim jest Kim, rozumiem, dobrze. Poproszę o odpowiedź, literka, hasło. Poproszę literkę I jak Izmir. Kurwa jebany debilu, już było, proszę wypierdalać. No trzeba słuchać, kurwa, widzowie, a nie. To też, że nie zapisuję, to też na sprawność umysłową. Jak ktoś pamięta, to dobrze, jak ktoś nie pamięta, to wypierdalać, kurwa. Do szkoły. I mamy telefon, halo. Halo? Halo, kto się nazywa? Halo? Halo. Izutan? A dzień dobry, pan Izutan, dobrze. Jaka odpowiedź, literka, hasło? Dzień dobry, tak jest. Jaka odpowiedź, literka, hasło? Literką będzie C jak C-word, którego nie lubicie. C? Okej, C jak... nie będę tego mówił, bo mnie zaraz tutaj zwolnią. Tak, jest C. Jest C, jest C. A teraz proszę wypierdalać. Więc... no. Więc no. Tutaj też takie ostrzeżenie bardzo od tutaj reżyserki dostaję, że jak wy chuje jebane powiecie jeszcze jedną złą literkę, to kwota spadnie w dół, kurwa. Rozumiecie? Rozumiecie? No, mam nadzieję, że zrozumieliście. Domyślam się, jakie jest hasło, to jak domyśla się, to dzwoń, kurwa, AN, Discord lub IP telefonia i mów. Halo, dzień dobry. Halo. Karaite przyszło.
Jakie kary i te, nie płacimy za koncesję. Nadajecie nielegalnie, panie. A ja mam to w dupie, proszę pana. Proszę stąd wypierdalać, won nigdy nie wracać. Won, do widzenia, auf Wiedersehen. Proszę tego pana rozłączyć. Nie, bo ja do sądu was wezmę. Proszę wypierdalać już natychmiast. Do widzenia. Nie, Krajowej Rady Ryby i Teściowej tutaj nie tolerujemy. Dzień dobry. A, mamy telefon, halo, kto się dozwonił? Dzień dobry, koza znowu. A, pan Koza I ze literka komputer i jaka będzie odpowiedź, literka, hasło? S. S? S jak No, S. spierdalaj? S jak spierdalaj, proszę pana? Czy ja dobrze mówię literkę? S? Jak spierdalaj? Jak S jak spierdalaj, to proszę spierdalać, nie ma. No i widzą państwo, przez tego pana straciliście 1000 expa dla osoby, która odgadnie hasło. No widzicie, tego pana należy jebać w dupę i ogólnie komputer mu zesrać jeszcze. I mamy telefon, halo. Dzień dobry, Mateusz z tej strony. A wy sam Mati linię. Jaka literka lub hasło? A ja może strzelę hasło, kolce Jerzyka. Chuja pan zgarnie, a nie hasło, wypierdam. Dobrze. No, kolce Jerzyka to kurwa i Jerzyka to można sobie w markecie kupić i wpierdolić. Więc no. Ale to w ogóle chyba jeszcze jednego shota wypiję. Tu mnie. Ciśnie. Ciśnie. Dobra, wypite. I mamy telefon, halo. Halo? Halo, kto się dodzwonił, kurwa? Z tej strony Izutan? O, skoro witam, nie są jaka to kolce literka lub Jerzyka, to hasło, będą to literka kolce lub hasło, Jerzyny. kurwa. Jakie hasło, kurwa? Kolce Jerzyny. I dobrze, wygrała pan 2 koła, 35 kryształów, gratuluję, kurwa. Co, mi tu reżyserka, że mówi, żebym na odwyk poszedł? Okej, idę na odwyk, już zaraz wracam. Dobrze, już wróciłem z odwyku, proszę pana. Więc no, gratuluję, 2000 expa, 35 kryształów. I teraz pytanie, chce pan wziąć udział w jackpocie? Oczywiście, że tak. Dobrze, czy jest... Dobrze, to już mamy 5 pytań przygotowanych, czy jest pan gotowy? Jestem. Dobrze, start. Jaki kraj ma największą liczbę wysp na świecie? Finlandia. Nie, Szwecja. Aha. Blisko. No blisko, no ale niestety nie to. Ale i tak gratulujemy 2035 kryształów. I no, przechodzimy do kolejnej zagadki. Mam nadzieję, że zakręt będzie się opierdał. O, proszę bardzo. Pracy, nie że zawiodło się rodziców czy coś. Zasady takie są jak poprzednio, tylko że za całe hasło do wygrania teraz 4000 expa i 50 kryształów. I proszę pana, nie, właściwie nie proszę pana, proszę państwa. I za podanie złego hasła dodawane są 2 stopnie wisielca zamiast jednego, więc no warto uważać z tym podawaniem hasła, no bo wtedy trochę lipo, nie? Ej, reżyserka, może też potrącajmy tym, co źle odpowiedzieli. Słyszeliście mnie? Może potrąćmy tym, co źle odpowiedzieli?
Jak literka nie chce zabierać expa podatek od złego hasła, no to trudno, no ale dobra. Dłuższego hasła się nie dało, uwierz mi, się dało. Uwierz mi. A i podbijamy za literkę pasującą 100 expa, proszę bardzo. Więc no, zapraszamy do dzwonienia. Ktoś odpowie. Może hasłem wstałem ktoś od razu walnie i mały telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kto się rozdzwonił? Julus Domestosus. Domestos, witam, A witam dalej, kurwa, Janusz na 44 Hz to jest zjem, który mi zajebał 3000 zł, kurwa, jest A proszę pana, ja mówiłem coś o Januszu 144 Hz. Nie, ale pan z reżyserki mówił. A to na pana, a panem z reżyserki to należy jebać, proszę pana. A to się zgadza. Odpowiedź hasło do literkę. To będzie te jak tyskie. Te jak tyskie? Tak. No to jest jedno też, No i zajebiście, kurwa, dziękuję bardzo, idę się najebać. Również zapraszam do najebania się. Jest no, jedna literka już jest, to expa zgarnięte. Więc no, czekamy na kolejny telefon. Halo. Witam, Mateusz z tej strony. Halo, witam i poproszę o odpowiedź literka lub hasło. Nie, tym razem literka A. A? No. A jak pewne zakazane słowo na tym serwerze? No jest A, jedno. To super. No więc to expa do pana. Dobra, dzięki. Więc no, również dziękuję. Mamy kolejny telefon, dobry. mamy teraz halo. Jeśli jest teraz, powiedz mi coś złego o moim komputerze, to lepiej zadbaj o swój. No i ja powiem literkę. P jak pierdol. Lenie. P jak pierdolenie? Tak. Proszę pana, pierdolił pana, wie pan co, nie ma. A jednak jest, jestem upośledzony, jedno. 100 expa, dziękuję bardzo. To pan. No dobrze, mamy literkę. Nie mogę, drodzy widzowie, to jeszcze dla mnie za dużo jest. Mamy już 3 literki. Czekamy na kolejny telefon. O, mamy. Halo. Dobra, no to literkę poproszę. A kto się dodzwonił w ogóle? Ta dupa się dodzwonił. A dobrze, jaka Jak literka? Zbigniew Ziobro, kurwo jebana. Przestań mi kurwo rodzinę prześladować. A ja się z tym zgadzam i jest Z. Jedno. Dobrze. Więc... Kielce no. nie buduje tak jak pewien. Nie buduje pan, dobrze. 100 expa, 1000 by pan chciał. No, A pan już się nie wypowiedział, bo go rozłączyli. Mamy telefon, halo? Halo? Jak Ola. Halo, kto się dodzwonił? Halo? Halo, coś przerywa. Halo, no, kto dodzwonił się? Bardzo proszę. Kto się dodzwonił? Halo? Czy można powtórzyć ostatnią kwestię? Kto się dodzwonił? Halo, kto się dodzwonił do programu Telegra widzenia. i Discord? A proszę wypierdalać. Dobrze, drodzy widzowie, już za chwilę koniec zagadki, więc to należy dzwonić już teraz. Po zagadkę. I mamy telefon, halo. Halo? Halo, kto się dodzwonił? Halo? Halo? I tu tam?
A, witam. Jaka będzie odpowiedź, literka lub hasło? W sensie literkę chcę... R jak Radom, mistrzem Polski 2026. Radom należy jebać, ale są dwie literki R. Więc no 200 expa. Dobrze, dziękuję. Również dziękuję. I mamy telefon, halo. Halo? Halo, kto się dodzwonił? Jaka odpowiedź, literka lub hasło? Debartfus. Literka A była R. No to N. N? No jest N, proszę pana, jest jedno. No 100 expa do pana. No to super, cieszy mnie to. Jest no, do widzenia. I już zbliża się powoli koniec programu, więc warto dzwonić już teraz. Naprawdę, widzowie, bo to już jest ostatnia szansa. Bo... drodzy widzowie, teraz naprawdę łatwo się jest dodzwonić. Wiedzą państwo dlaczego. Może Halo. powiem państwu po tym, jak tutaj odpowiem na telefon. Halo. Halo. Halo, kto się dodzwonił? Trąbka. Trąbka, dobrze. Odpowiedź, literka lub hasło. Literkę to bym poprosił E. E? Jak Ebola? Tak. Dobrze, mamy proszę pana raz, dwa, trzy literki E. Wow. No 300 expa do pana. Jej. Super, jej, dziękuję Jej. bardzo. No, teraz wracając, teraz bardzo łatwo się jest dostać do programu. To drodzy widzowie, powiedzcie to ze mną. Na 3, 2, 1. Linia jest pusta. Nie ma nikogo. Absolutnie nikogo ani na IPC, ani na AED, naprawdę. Ale ktoś chyba wykorzystał tę okazję, bo się połączył z nami. Halo. Chleb. A, witam. Literka U jak unik. Proszę pana, unikatu dzisiaj pan... Tak to ujmę. Doda pan do wisielca. No i chuj. No i chuj, no i cześć, dokładnie. A poza panem to już nie ma nikogo na linii, naprawdę, więc warto dzwonić już teraz. O, ktoś się połączył, halo. Dzień dobry, nieśmiały. Z tej strony. Dobrze, a odpowiedź literkę lub hasło. Odpowiadam. Jaka Lekarz odpowiedź? medycyny sportowej. Jebany, proszę pana, 4050 kryształów. I to mi się podoba. I to się panu podoba, no to dobrze. I teraz pytanie, czy chce pan wziąć udział w jackpocie? Mogę spróbować. No dobrze. No to szykujemy 5 pytań. 5 pytań mamy gotowe. I teraz pytanie do pana, czy jest pan gotowy? 30 sekund. Jak tak. No dobrze. Dobra. Czas, start. W którym roku upadł Konstantynopol? O kurde. Pas. 1453, no nie uważało się na lekcjach historii, nie? No jakoś tak ale wyszło, dobrze. ciężko. No jakoś tak wyszło, no dobra. Ale i tak gratuluję 4050 kryształów. Dziękuję. No dobra, dziękuję również. I teraz, jako że już koniec programu się zbliża, to wrócimy sobie do naszych skrzynek, zasłonimy tego sponsora tu. No widzowie, kamery nie przestawiłem, tak wyszło. Dobrze, przesłonimy tu tego sponsora, żeby nie było. I teraz czekamy na połączenie się z naszym zwycięzcą skrzyneczki dzisiejszym. I mamy połączenie. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana. Wybrał pan skrzyneczkę numer 2. O tutaj.
i ją pan sobie wziął mimo propozycji mojej 8000 expa. No Dobrze tak. mówię? Dobrze, to otwieramy dwójkę. Proszę pana. Tutaj w dwójce mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kopert. I teraz proszę pana, 8 kopert, ponumerowanych od 1 do 8. I teraz za pana zadaniem jest wybranie 2 z tych kopert. I to, co będzie w tych kopertach, jest pana nagrodą w dzisiejszym programie za skrzynkę. No to tak, ja wybieram 1 i 5. 1 i 5, dobrze. To ja sobie wszystkie inne kasety poza 1 i 5 tu odłożę. Kasety? I proszę pana, otwieramy sobie 1 i 5. W 1 jest 3 expa! Wow. Normalnie się pan wzbogaci. A w 5, proszę pana, proszę pana, proszę pana. Ja nie wiem, jak to panu przekazać, ale wygrał pan, uwaga, uwaga! Minus... Nie no, żartuję, proszę pana, nie wygrał pan minus 100%. Tak. Ale w 5 było coś jeszcze lepszego niż minus 100%. Minus 200, a nie no, żartuję, nie minus 200%. Dobra, zostaw w pokoju, daj mi tą... Daj powiedzieć. Dobra, tą w 5 jest... W 5, proszę pana, jest... Uwaga, uwaga! Karnet na prywatny kanał głosowy na AN Discord! A nie! Gratuluję panu, wygrał pan w skrzyneczce kanał głosowy i 3 expa. Więc no, gratulujemy. Tak sobie panu powiem, żeby pan sobie wiedział, co było w pozostałych kopertach. Otóż w 2, proszę pana, było 250 kryształów. W 3 było, proszę pana, minus 50%. W 4, proszę pana, 50 000 expa. W 6, proszę pana, w 6 było 500 expa. W 7 było nasze ukochane minus 100%. A w kopercie numer 8, proszę pana, było 500 kryształów, więc no. Dosłownie... Tutaj patrzę na czat na Minecrafcie, może pan widzieć. No, słabo wybrane liczby. Najlepiej wybrane to była ta 1. Dla mnie. Mówi pan, że ta 1 była dobra? No to dobra, to okej, to 5 z karnetem na kanał głosowy wywalamy, wygrała pan tylko 1. Nie no, żartuję oczywiście, proszę pana, ale prywatny kanał głosowy był w tej drugiej kopercie, nie w 1, więc... No ale dobra, mimo wszystko, administracja potem z panem uzgodni nazwę kanału, a tymczasem tutaj, jako że nasz czas antenowy dobiega końca, to dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego programu. Kolejna Telegra oczywiście za 2 tygodnie o 18:30. No i co? Zapraszam teraz na przegląd, a ode mnie to już wszystko. Miłego wieczoru. Dobranoc. Sponsorem programu były dekodery marki Szproton. Niech Szprot będzie z tobą. Sponsorem programu był Zakład Ubezpieczeń Unikat.
Najgorsze polisy w najgorszych cenach. Wrony nam znowu antenę ukradły. Znowu? Ech, jak daleko tym razem doleciały. Ja je straciłem jak doleciały do granicy. Szlak. Przynajmniej mamy View Telekom. Teraz w View Telekom telewizja na kartę bez anteny. Te kanały, które kochasz, teraz dostępne niezależnie od zewnętrznych aparatur. Teraz tylko 20 zł na miesiąc za 25 kanałów. A widzisz? Hehe. A chciałeś ganiać za tymi ptakami za granicę. View Telekom. Twój towarzysz w dobrym dniu. Zapraszamy do skorzystania z usług zakładu bukmacherskiego Unibet by Unicat. Obstawianie całego swojego majątku na jakąś głupią piłeczkę jest już passé. Prawdziwi hazardziści obstawiają teraz losy zwykłych szarych Kowalskich. W naszym zakładzie możesz wykupić kupon na osobę, która posiada aktywne ubezpieczenie Unicat. Piszesz, jakie wydarzenie obstawiasz, w jakim przedziale czasowym Twoim zdaniem do niego dojdzie i jaki wybierasz kurs dla swojego kuponu. Teściowa już wystarczająco mocno Cię wkurwiła? Wystarczy, że obstawisz u nas kupon z kursem razy 500 i przydarzy się jej wypadek. Oto najłatwiejszy sposób na zostanie miliarderem. Jakiś sklepper uploaduje Twoje filmy bez pozwolenia? Obstaw kupon na ewentualny takedown DMCA. A co jak myślisz, że przykulisz u nas wszystko co masz? Nie bój nic. Z ubezpieczeniem Unibet Protection każda utracona przez kupon złotówka da Ci zniżkę w wysokości 1/10 grosza na kolejne przedłużenie ubezpieczenia w Unicat. Ponadto każdy Twój kupon będzie miał cenę różniącą się aż o 50% od tej podstawowej. Na co czekasz? Zapraszamy do naszego punktu przy ulicy Unikatowej 74 na lotnisku Warszawa-Radom w mieście na prawach powiatu Kielce w województwie górnośląskim w Kambodży. Unibet by Unicat. Jebnie was na hajs nigdy nie było tak unikatowe. Pracujesz i mimo tego faktu jesteś biedny? Koniec z tym! Pożyczki Confident już tu są! Zapewniamy ekspresową pożyczkę i fair warunki oferty. Wcale nie ruchamy cię na hajs. RRSO to tylko 2,137%. Spójrz na tego bogatego człowieka, on jest naszym klientem od wielu lat i jest w pełni zadowolony. Ty też spróbuj i poleć znajomym. Pożyczki Confident. Polecam. Bastian Obsztefikutykiewicz. Nie tarot, nie włosy, lecz sam sos. To mam 3 słowa do syna prowadzącego. Ci w dupę i twojemu tacie też. Proszę tego pana rozłączyć. Przyszłość ujawni się przez to, co trafi do środka. Coś chyba nade mną stoi. Na żywo i bez wałków. Poznaj przyszłość razem z nami. A? Co jest? Oto składniki losu. Tajemnice sosu. Co drugą niedzielę w ANHD. Przedstawię wam teraz przepis na dobry odcinek czytania komentarzy. Szczyptę abstrakcji, podstawiony głupka gra, odrobinę teorii spiskowych. Prawiwy Ibisz to robi lachę sobowtórowi pod stołem. A komentarze, które trzeba przeczytać 2 razy, wsadź całe garo. Ej, a gdzie wersja wideo? Nagranie z polskiego radia. Czytam komentarze. Program, w którym mamy bekę z osób, których IQ nie przekracza temperatury pokojowej. W niedzielę o 18:00 na ANHD. Gramy w to, co chcemy. Raz w pełnym skupieniu. Dziękuję.
a raz kompletnie na luzie. O nie! Ale timing! Czasem idzie dobrze, Tak. Dzięki. No tak. a czasem nie bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie aż tak niebezpiecznie! Wszystko bez udawania, z poczuciem humoru. To po prostu granie. Tylko na ANHD. Przegląd. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Słyszę pogłos. A to może ode mnie, bo nie wyszedłem chyba z tego. O, teraz chyba fajnie. Teraz już nie super. powinno być. Dobra, chyba głosowanie A u dzisiaj ciebie. te soundtracki. Mhm. Dobra, już tutaj cię wrzucam na ekran. I możemy zaczynać. Zakończę ankietę. I oczywiście u mnie 1, 2, 3, 4. Wybraliście jedynkę. Spodziewałem się tego, dlaczego kamera nie działa. No. Jedyneczka. A, jeszcze muszę Mateusza sobie wpiąć to oczywiście. Kaseta w pudełku Akai. Czy mi się rozłączył Discord, czy mi się zdaje? Ja cię słyszę. No ja też cię Nikogo słyszę. nie słyszę? Słyszymy. A, dobra, już wiem, czemu nikogo nie słyszę. Teraz jest dobrze. Bez Jolasa dzisiaj, no coś go nie ma, więc pewnie Lidl. Śpi. Pozostało kaset 17 u mnie. Ktoś coś głosowanie? No ja chciałem. A u mnie Ja bez. 4. Bolas pewnie na jakimś miejscu albo w pracy, w Lidlu w niedzielę, nie handlowo. A to nie wiem, może prace magazynowe albo coś albo właśnie, śpi. Może to wykłada. Albo śpi. A może, nie wiem. Prędzej ja bym trafił, że on śpi. A potem zjawi się na sam koniec przeglądu. No jak zawsze. Aha. I w końcu wyjdzie, że będzie nextik. Laścik. Laścik, nextik, no można tak powiedzieć. Dla fabuły poszedł do pracy. Tak. Dla fabuły. Kaseta w pudełku AKI E180. W środku znajduje się RAX. Ile? Zaklejone, ale pewnie 180 albo 240. Podpis 1 Asterix i Obelix 1,45. Błąd w podpisie. Obelix. Menelix. Kaseta jest przewinięta. No, jak miło, podpis z błędem jest, bingo. Kaseta ma kwadracik, jest przewinięta. Tak, by the way, ma ktoś coś do jedzenia obecnie? TVP 3 Kielce. Ja właśnie wpierdalam. Ja nic akurat nie mam. No to jest pole. O, kurde. Odwiedź mnie O, wreszcie. mogę coś wziąć. Kościół katolicki obchodzi dziś Piątek. Wielki Piątek, Dzień Męki Pańskiej. No Wielki Piątek. Może później będzie uroczystość kościelna staż msza. To było fajne Dobra. akurat. Tracking Dobra, się nie trzyma. Ściągnij sobie teletekst i później zakończymy głosowanie, bo Mateusz popuścił. Czat jest z ostatniego streamu, no tak. Czy u mnie i tak bez głosowania? Czat wybrał dwójeczkę. O kurde, 945 miałem pingu przed chwilą. Dobra, prezentuj. Kaseta numer 2. Moi drodzy, tutaj mamy filmy takie jak Koma, Starcie Tytanów i Błękitny Żywioł. Kaseta JVC Dynarek HR 180, ale tutaj jest scena E240 i nieprzewinięta. Podpiszę 25 marca 2005. Już sprawdzam wiki. 26 marca to była sobota.
O, jeszcze jedna rzecz, jeżeli się kaseta przypadkiem powtórzy, to też dajcie znać, bo pakowałem też te kasety, które jeszcze były przeglądane, a nie przyjęli, nie zgrane. 25 marca 5. No, trzeba polować na TVP3. kitku, bo dzisiaj mamy pole. No właśnie. Tak w ogóle. To może pozwolę sobie przeczytać. A przeczytaj. Tak, uroczystości kościelne, wczesne lata 90. koncert, Zielony Łukasz, kaseta nieznanej marki, RTL 7, TVN 7, telewizja zagraniczna, telezakupy, Tele5, teleturniej HBO 2, zapowiedzi brak kwadracika, program w języku migowym, Prokop Mentioned, Niepokalanów Puls, kanał planszowy Multipip, dokument teledyski, cała kaseta pusta, oklepany film, zerwana taśma, kitku, podpis z błędem XN ASMR i mały Mentioned. Ogólnie u mnie napis Kielce jest z cieniem, widzowie zauważyli. He, no daj zobaczę. Pięknie wklejony napis. Ale pięknie, no. Logo. No to czyli był- trójka. No. Panowie? filmu? Ja chciałbym poinformować, że będę kontynuował kasetę, której nie dokończyliśmy na poprzednim przeglądzie. Panasonic NVS 195 SP. I czy mi się graber cholera rozłączył? Najprawdopodobniej tak. No, u Nie no, mnie dobra. Licznik nie idzie, co znaczy, że kaseta nie ma trackingu. Pysznie. Kuźwa. Szkoda, że tego nie ma. Aha, czyli to jest film Odwieź mnie we śnie. Może byś tak nagrywarkę włączył? No, włącz nagrywarkę. No. Tak, żeby nagrywała przez 9 godzin, kurwa. Medion, DVD. I mamy RTL 7, pierwsze Daję, pole. proszę S. No, RTL 7 mamy pole już. I to był film Powrót do przyszłości 3. Już Czyli z oklepany poprzedniego film przeglądu. można Oklepany uznać? film. Spoko. W sumie ja bym go uznał jako oklepany film. Powrót do przyszłości 3, Patrząc, godzina że dzisiaj nawet 58. jest emitowany. No to... Czy RTL 7 przerywało reklamami? Tak. 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 To przewijam na podglądzie. No to O, coś... pasmo wspólne już, czy? A, to Nie, nie czekaj, wiem. bo to było cały czas pasmo wspólne, po prostu napis musieli zdjąć. Właśnie Nie, napis coś nie ma. No właśnie cały czas było napis miasta. Cały czas było. No W właśnie, tym no okresie. właśnie mówię, a teraz... Był tam dalej? Czej. Przyznaję, że nie był. Ej. Nie ma. Nie ma. Nie ma. W orędziu wielkanocnym prymas nawiązał do Wielkiej Nocy. Coś tam. Staranie w banie. Nie musieli włączyć ten napis pod logiem. Zakładałem, że to ten sam film. No właśnie. No dobra, ruszamy z pierwszą kasetą u mnie, bo już się przeminął na sam początek. I jedyneczka. O, emisja Metro z Goldwyn Mayer. teletekstem. Jedynka. Jedyneczka. Jedyneczka, To jest 26. jedyneczka. No to Mamy tryb jedziemy. SP. Dobra, informujcie mnie jak będzie zielone, bo przełączam na wykrywanie teletekstu. A w końcu to jest 25 czy 26? To już podobno 26. Nie wiem, czy były tu indeksy. Są. O, bo ktoś pisał, że to jest film Odwiedź mnie we śnie. No to jeszcze było o 19 i 25. Napisy. Aha, napisy, dobra, zobaczymy. Był tu indeks, więc będzie nadpis. O, a kurde. No. Tak. Trójka, dalej. Cały czas mam brak Jest teletekstu od telewizora. Ja idę za dwóm. Dobra, Zaklęte to jest rewiry. raczej... Dobra, to jest raczej ten film Odwiedź mnie we śnie, 25 marca o 19, bo było w napisach końcowy film polski z 96 roku, to jest film polski z 96. Teraz film Zaklęte rewiry.
Teletekst, gdzie jesteś? Cały czas mam brak teletekstu. Zabrali. Nie no, operacja Łukasza, nie? Dało zielone? Nie. Nie, operacja. Operacja, dosłownie operacja. Operation. Może 8 stycznia 9-9. Bo szukam daty ogólnie. Zielona. W ogóle u ciebie, Mati, był napis przez chwilę Powrót do przyszłości 3. To nie było przypadkiem po reklamach? Nie były wycięte? No jak jest napis na ekranie, Czekaj, zerknę. to wycięte. W ogóle to jest, ale nie w dzisiejszym. Kurde, cały czas brak teletekstu mi myślę. Dobra, jak to zauważyliście, to i tak przewijam do przodu cały czas. Przewijaj sobie po indeksach, jak masz tam do tego przyciski. Nie mam przycisków. Brud. No człowieku, kupiłem ten magnetowid bez oryginalnego pilota. Ale i tak w okazyjnej cenie 160 zł. Dobra. Karta gotówka. Blikiem. Wyjeba ty publik. Nie, uśmiechem bąbelka. Jeszcze lepiej. Na chore dziecko. Albo nerką jak iPhone'a. Mam chorą córkę. Nerką jak ten, za iPada jakiegoś, kurwa. Za lewe płuco. Za płuco. Na pasku Jan Paweł II mentioned, ale pola nie mam. Nie za to Prokop mention. I małysz. Bała mysz. Kurde mać, no brak teletekstu mi wskazuje w telewizorze. Albo może po prostu, może to jakaś kopia. Adam duży. Ale fajny blur za to fajny macie. Blur prysznicowy. Blur prysznicowy. Choć i tak przez niego widać trochę. Chyba niewystarczający, wiesz? Ale mówię, że prysznicowy. Ale na antenie mamy. Już nie ma, bo już wyszła z prysznica. Ona się przykryła się tym ręcznikiem. Kurwa, no nie ma w ogóle teletekstu. Gdzie się patrzycie? Dobra, trudno. Uznajmy, Tam, że gdzie jest trzeba. brak daty. Najwyżej ja sobie później zostaję ten film dooglądą. To nie. Czyli chujowy. Dobra, wracam do Grabera. Idziemy do was. Akademii 1. Dobra, trudno. Przejdźmy sobie, ciekawe czy będzie kitku. A, dobra, już wiem dlaczego nie będzie teletekstu, bo to jest druga kopia. Bo widzę dwa paski na dole. I teletekst. Przegryw telewizyjny. Czyli to jest druga generacja, potocznie, przegryw telewizyjny. No to nieźle. I stąd teletekst nie ściągnął się. No dobra. Przewijam na podglądzie. Z chęcią bym puścił całkowite przewijanie, ale może być w filmie kitku, więc... No a ten film u mnie kiedy się skończy? No na kasecie jeszcze 24 minuty, no to... Słuchaj Mateusz, Co? jakbyś chciał, mogę ci zgrać. O, była próba zrobienia łańcuszka na głównym. Super. Który taki śmieszny? No, właśnie chciałem zobaczyć. Kilku kandydatów. Już się wystraszyłem, że napisy końcowe głowę ruszyły. Reklamy! O, widzę coś. Tutaj pan HTP, prawilny użytkownik Discord, przerwał łańcuszek, będzie podziękowanie słowne od administracji. Dziękujemy bardzo. Uścisk dłoni prezesa. Jednego z...
jednego z osób odpowiedzialnych. Uścisk dłoni prezesa należy się w formie emotki, proszę bardzo, jeszcze do tego Kanal supermotka. Plus, reklama, 10 lat. Kiedyś pamiętam, mi dużo ludzi opowiadało, że kiedyś jak było bierzmowanie, to zawsze przychodził biskup zastępczy potocznie, czyli dobrze wiecie, czyli drugi biskup potocznie. I coś tu mówię, no pewnie drugi biskup przyjedzie, oj, mam zielony. Ident. I przyjechał prawdziwy biskup. I to wszystko gęba, tylko pary w dół. To jest to samo co tutaj, nie? Że ktoś musiał podziękować. Dobra, kitku na razie nie widzę. Ja mam tutaj kurczaczku. Wesołych świąt, ident. Kurku. O nie, ale mam złe skojarzenia. Czyli to były zapowiedzi, czy to nie były zapowiedzi? To były, ale co innego. Jest bez przesady, prawda? Dlatego, Były że to zapowiedzi, jest jak jest, albo śniadanie, jakieś... spotykamy się na O, Wielkanoc. tymczasem w filmie była transmisja sportowa w filmie, tylko że już przelecieliśmy już na te sceny takie. Ukłon samej klasyki jest uważam najbardziej oczekiwany. Dzicz. Daj Boże, kitku. Nie ma zapowiedzi. O, wpadka na filmie. W sensie wpadka w filmie, nie podczas że coś taśma. Zaraz zobaczycie coś. Tylko niech to się przywinie. Zobaczcie, mikrofon jest. No, zaraz zobaczycie. No. Zaraz zobaczycie, tylko na razie. O, patrzcie. Rzeczywiście. Drugi raz. Podobnie jak kiepski w niektórych odcinkach, też było widać mikrofon. Szkoda, że nie ma takiego pola w bingo jak wpadka. No, Zaczyna się... antenie, ale to było filmem. To. Zaczyna się film. Ja wam powiem tak, jakby ktoś z was trafił na kasecie którejś ze starszych odcinków kurwa sędzi Anny Marii Wesołowskiej, to by była wpadka na antenie, bo tam w niektórych ujęciach po prostu było widać kamerę, jak było ujęcie na drzwi do sali sądowej. To wam mogę dać ciekawostkę. Kino. Istne kino. Absolutnie komedii. Scena w garderobie. Szukają. O, jest. To pewnie u mnie. No ja mam niewyciszonego Discorda. Dobra, to jeśli chodzi o to wczorajsze moje walkę z 7, to już powiem, że komputer mam już gotowy z 7, tylko zainstalować NFS-a, zabrać pliki zapisu gry i już nie będzie się crashować. Koniec kasety. O kurde, ale się zrobiło, bo koniec kasety. I już będziemy zgrywać i przyniosę jeszcze od rodziców Betamaxy i parę Betamaxów i też może Betamaxy też wejdą na przeglądy. Wcześniej od Jolasa. No. Dobra, mam wywalone w te reklamy. Dobra, YouTube, dlaczego mi pokazujesz w jednym miejscu 30 oglądających, w drugim 13? Absolutnie YouTube komedia. YouTube i jego trollowanie. Polonia! Pierdolonia. Tak. Ależ by ładny teletekstik z tego był.
I nagle cisza. No nie ma Jolasa, to tak... O, moi Cisza. drodzy, napis na następny Nie ma Jolasa, nie ma kto przerywać nikomu zdania. Ani bekać. Del. Oj, Film. to ja mam. No, tylko już mam- Zielony. Dobra, Ctrl-W. No i mamy nadpis na szum i jeby dwójeczka. I też chyba druga generacja przegrywu. Koniec przewijania. Znowu Nie, jedynka. czekaj, ten jeden film to w jakich latach był emitowany? 90. Ale w na sensie pewno- Gdzie jest trzeci król? Film. Wczesne lata 90. czy późne lata 90. To trzeba określić. Dobra, zobaczcie w ten moment. Jedynki na szum i nagle fu. Dobra, to ja zostawiam sobie playera włączonego, a ja się przyłączę w celu identyfikacji teletekstu. Kaseta jest do wyczyszczenia, ponieważ jest pokryta pleśnią. Super. Pudełko Super. Akai S195. W środku najpewniej EMS S195. Podpisy zaraz przeczytam, o ile są. Analogowa klinika czyszcząca. Podpis 1 rozmowy kontrolowane 1.33, 2 złote runo 1.22. Jak rozmowy kontrolowane to kopany film, Czekaj. ale zobaczymy czy będzie na kasecie. Na razie trzeba ją wyczyścić. Dobra. Czy mi się wydaje, że kota słyszałem? Gdzie? A, to dziecko pewnie płacze. To w dwójce u mnie. Ciekawe, czy u Ciebie będą pierwsze Jak targi można było to Staroci w tym pomylić? roku. Pierwsze targi Staroci będą, już Ci mówię, za tydzień. Stefan, chciałem ci przekazać. TV Polonia. Jest to Wiktor, nie każde rozwoje kontrolowane będą sekami w jedynce. Bo pewnie może Wiktor nawiązał do słynnego logotypu tego dużej jedynki w filmie rozwoju Wiesz, z kontrolowanego. tego co zauważyłem, pan Wiktor RTV jest tutaj zbyt dużym optymistą, jeśli chodzi o wszystkie absolutnie kasety, jakie tu przeglądamy. Za każdym razem pisze, że jest szansa na zakończenie, nawet jak nie ma. No i dobra, sprawdźmy co to za film na dwójce. Starcie tytanu. I brak teletekstu, czyli pewnie kopia. Czyli pewnie kopia. Przegryw telewizyjny. Oczywiście. Bo się nie wykrywa No i teletekst. brak trackingu u mnie. Nie ma pola dzisiaj. W chuj trudne bingo się trafiło. Bo licznik stanął. Albo masz po prostu pustą taśmę. No brak trackingu jest chyba właśnie dlatego, że jest koniec kasety, tylko chcę sprawdzić kiedy się dokładnie skończył film. Nie ma pani. Co to za odpalenie malucha? A to jest Grundig, znany także jako przewijarka, ewentualnie tego terrarium pleśni. O, ja muszę swoje terrarium przywieźć. Czyli taki złom, który nie umie przewijać. A mi szybko przewinął. Możeśmy sposób znaleźli. Dwuja. I chyba mam tę emisję. Koniec. Ty! Co to było? To było u ciebie.
Czekaj. Weź to cofnij. I No, dwójkę. cofnę taśmy, bo było ujebane. Mała rzecz, a cieszy. Polska kronika. Film non-camera. No i dupa, ujebane. Znowu Poproszę się- głosowanie numerki 1-3. Znowu się jebie tracking. 1 i 3 czy 1, 2, 3? 1-3. Dobra, ja zagłosowałem na jedynkę. No i nie Dla może mnie mieć 3, dźwięku Wiedźmin znanych. 3 najlepszy. Chyba do wyczyszczenia jest ten Sharp. Tak szczerze wam powiem. Konik. Pije wodę. Kuń. Coś cały czas kotka nie ma. A to smutek, bo cały czas był koń, był sęp, był gołąb. No. A Kiotek? Bocian. Nawet człowieka Się zamknęli żartuje. w klatce. No. Tak, pokitko, ani wideo, ani słów. Zawsze takie jest, jak jest bingo, jakieś zwierzę, to nikt tylko kurwa nie ma, a jak jest, to trzeba dobrze, dokładniej się przyjrzeć. Tak jak było to w miejsce Jana Pawła II u mnie. Że trzeba było się dobrze przypatrzeć, że jakiś gościu trzyma portret Jana Pawła. No silnik odrzutowy teraz się odpalił, Tak. a moga. To będzie grudzień. W dniu 1 z przodu. 10 poniedziałek. 10-12. O Przejechałem. 22. Ale bym właśnie sok wylał na podłogę. Gratuluję. Bo pretekst ci zniknął. Ale już mam datę. I to będzie, już ci mówię. Dobra, co tam wygrywa? 2001. O, teraz soba. Kolejne zwierzę. Dobra. Analog koń głosowanie. Nie. Objection! Hold it. Take that! Gotcha. Kaseta w pudełku. Panasonic NVS 180 SP Plastic Case. W środku Panasonic NVE coś tam SP, bo jest zaklejone. Jest zaklejony kwadracik wraz z oznaczeniem czasu. Kaseta jest nieprzewinięta. I jest lootboxem. Znaczy jest coś, ale wymazane i nie odczytam. Czemu to intro filmu Złote Runo wygląda jak jakiś, nie wiem, pokaz slajdów na, nie wiem, jakimś wyświetlaczu? Taki wyświetlacz, taki prostokątny, co się przejeżdża. Jak te billboardy reklamowe, kurwa. O właśnie. A możliwe, że to wyświetla się w takim stylu ten film. Familiada. Familia Mansion, mówię w filmie. A teraz sokół na tarczy. Gdzie jest kitku? No kitku for you. Dziękuję. Teraz ryba. Okej. Fich. Fy. Co to za jakieś zwierzę? Skorpion? O, Nie no, skorpion. Biga Skorpion. Jeszcze jak zanimowany. No. Streama podobno ucina. Co? Kilian tutaj pisze, że streama ucina. 0 zgubionych klatek. Pozdrawiam. Może poforuję, myślę, bo możliwe, że mu internet siada.
kuźwa Albo YouTube CGI. issue. Dobra. Synka Lej. siada. Z tymi skropionami. Pusta taśma, jedynka, TVN w hi-fi. W poprzednim odcinku. Na wspólnej. Na wspólnej durnej. znajdziemy to miejsce. chujnej. W poprzednim odcinku. Panie Teletekst, proszę Odcinek. współpracować. Który tam był? O kurwa, ten odcinek. Ja pierdolę. Aż się zamotałem. 112 chyba. 412. Na rozłącznej. Tak. Data. Teraz jakaś Możecie Godzilla. poszukać. Latający koń. To będzie 2, 3 lub 5 lutego 2005 u ciebie. Okej. Przewijaj. Nie, to jakaś małpa. Zwierzę małpopodobne. Teletekst nie chce mi pokazać daty. Ja bym spróbował drugi raz. Oho. A Okej. Zwierzęta świata. Na razie sobie nie wpisuję na karteczce, że to jest 2 lutego. Bo może Ty być miałeś tak, że coś to na... jest powtórka. Miałeś belkę jakąś. Mati, miałeś belkę jakąś. Zauważyłem, cofam. Zwierzęta świata. Fajne eś. Takie dziwne. Nie mam żółty. Rozmowy w toku, 17:50. fakty, Co uwaga. jest, kurwa? Nie widziałem takiej belki. Ja też nie. Mam zgrać? Ale jaja. No jak chcesz, tylko Jak chcesz, to resztę graj. obrazu musisz jakoś No zasłonić. zabluruję. No wiem. Gat ją złapał? Kurwa, oczywiście, że gat. Ja pierdolę. Jak Oczywiście, zwykle. że- Jak zwykle, no oczywiście, że Gat musi zgarniać wszystko pierwszy. Kurwa, wyciszyłem się przez przypadek. Gratuluję. Dobra, Zaraz słuchajcie. wyjdzie- Ej, zaraz wyjdzie, że Gat złapał ten... Dobra. Tą planszę z Polsatu. Może tego nie będę mówić, ale napiszę czat transmisyjny. Dobra, słuchajcie, mam datę, jeśli chodzi o te zwierzęta świata. Tym razem mam czystą emisję teletekstu. I coś jest sobota, miesiąc sierpień. 26 sierpnia, sobota. W dniu moich urodzin. Ja akurat jestem w piątek urodzony, więc odpada mój rok. Więc powinien 95. O, 30.05. I porównując z datą poprzedniego nagrania, to zostawia tylko i wyłącznie 2002, zakładając, że ta data się zgadza. Reklamy leciały. Na niczym nie mogłam się skupić. Super, będą do zgrania. Szukaj kota. No będę szukał. Klorza. Lejs. Godzina 11. Ikea. Dajcie mi Wikia o starej telewizji. Obligacje Archiwiusz. skarbowe. 26. O, zapowiedzi jeszcze były. Może po zapowiedziach trafimy. Tam ktoś napisał, że najprawdopodobniej 3.02 2005. Dziś 21, coś tam Frantic. No. Frantic. Dziś 21:30. A nie, jednak emisja To premierowa. jednak premierowa, 2.05. Oko.
Już sobie zapisuję. Przewijam dalej. Dobra, to jest, potwierdzam datę, to jest 36 sierpnia 95 i Zwierzęta Świata Błękitne Żywo 15:30. Później będzie Bill Cosby Show. Kurde. Czyli mamy ładny teletekst. Oho, i mamy znowu zielone, nikt mi nie mówił. Się teraz pojawiło. A w sumie jeszcze jedno pole, bo to jest w sumie dokument, no to... Tak, to jest Zwierzęta Świata, to jest dokument, tak. No, to serial jedno pole produkcji do- australijskiej niby podpisany. Dobra, data potwierdzona jest napiski. złote runo w ramówce 12:55. Może damy dźwięk? Tak, masz dźwięk. Znaczy, bo miałem wyłączony dźwięk w tym w OBS-ie. Na zlecenie TVN. Sponsor. Nawet się trafił, kurde. Nierzadko Sponsor. widzę, żeby ktoś nagrywał sponsora też. Tylko po prostu się ucina. Poprawiłeś kolor w bingo, bo nie zauważyłem, że miałem zielony włączony. Reklamy. Sponsorem skoku Staszka jest skok Stywczyka. O, mój ulubiony ident z windą. Chciałeś powiedzieć z sześcianem. Skojarzyło mi się z jedną kwestią tam ze starego TVDS, ale nie będę jej mówił. Czy nazwałeś mnie kurwiszonem? 5 grzechów. I to jest Frantic. Ile to trwało? Tak. W ogóle z jakiegoś powodu myślałem, bo mi się skojarzyła ta czołówka z czołówką kryminalnych. Ale fajnie by było, jakby tak kryminalnych trafić. 2 godziny trwał Frantic. Czekaj. No i dobra, film się kończy. Znaczy filmy. Ale przewijam na podglądzie. Dokument. Możesz wyłączyć biura. Kurde, długopisu nie mam. O, dobra, to się kończy nagranie. Co mamy dalej? Pustą taśmę. O, śmieciara tam była. Ile dzisiaj pull hard się trafiło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, pierwsze kasety mamy ze sobą. Głosowanie 1, 3, 4. Proszę puścić. Ej, w ogóle powiem wam coś, bo jak zamawiałem te kasety z Vinted, no to ogłoszenie z tymi kasetami było podpisane kasety VHS do ponownego nagrania. I jakby ktoś faktycznie je nadpisał, Reklamy. to by poszło takie fajne coś, jak właśnie ta plansza z Polsatu. reklama. Kurwa, przegryw. Albo ten Polsat z 93 ze stycznia. Tak, trafiłem Polsat ze stycznia 9.3 na tej partii. Bo tak magnetowid pierdzi. Bo się w kasecie coś trzęsie, chyba. A, okej. To jakieś trailery. No. Nie no.
zielony. Widzę, że cały czas trójeczka prowadzi. O, dobra, i trójeczka wygrała. A co my tu mamy? Reklama. B&S, Bull and Shit i 2 filmy. Wrota czasu i Strzelina Ty. w Comanche Cret Western. Pisany mam. Taka fajna Tutaj- reklama o! LG tam była. Kaseta przewinięta. S180. No dobra, zobaczymy co mamy. No dzień dobry. Czyli tak 1-4 nam zostało. Dobra. I ujebane. Potem Nie ma dzisiaj pola kultowa reklama. nie ma. Nie ma, no szkoda. Kurde mać. Co to, O, RTL7. RTL7. co za jakaś brytyjska pseudokomedia oparta na rozbieraniu się? Myślałem, że chodzi o brytyjski humor. I wbrew pozorom mam rację. I mam rozwalony tracking, moi drodzy, bo mi licznik stoi. Głosowanie, proszę państwa. Zakładam, niektórym tylko nielicznik stoi. No faktycznie, pod koniec to Co wypadło może na kill. A, mamy przegryw telewizyjny, więc patrzcie jaka jakość. Tracking rozwalony. Widzicie jaka jakość? Kurde. Dobra, przewinimy. Co to za fajna muza? Wykrzyknik. Mogą to za fajna muza, wykrzyknik. Chciałbym to wiedzieć, natomiast podpisana jest u mnie jako Minute to Win It Triumphant 9. Aha, czyli Aha, czyli to jest tylko- muzyka z soundtracku do Milion w minutę, więc no. Znaczy, nie z soundtracku, tylko z biblioteki muzycznej. A. Wybraliście Dry. Kotaczek. Design Numa Dry. Kasety dry. Daj tę kasetę. Kein Zenda. Benzenda. Kein Zelmer. Dobra, zostało 15 kaset, z tego co widzę. Pudełko, kodaczek. Mój ulubiony. Kodaki mi prawie zawsze przynosiły farta. Mam nadzieję, że teraz i ci przyniesie farta. A, dzięki, dzięki. I w środku P&S. W środku już ci mówię co jest. Reklamy I wycięte, wykrakał. bo Lobelka. Jest to najprawdopodobniej Adachi ze względu na naklejkę, ale nie jestem pewien. To też uznałbym to za kasetę nieznanej marki. Kaseta jest nieprzewinięta, aczkolwiek nie widzę oznak pleśni na niej. A podpis jest nie dość, że częściowo zerwany, to jeszcze wyblakły. Kaseta ma zaklejony kwadracik. I to tak trochę już overkill zaklejenia jest. Po całej długości, faktycznie. Ej, analog. No. A czy zaklejony kwadracik to też może być jako brak kwadracika? Nie. Kurde. Brak kwadracika to brak kwadracika, zaklejony to jest zaklejony. A czekajcie, Okej. zobacz, czy te pierwsze kaseta nie miała? A nie, jednak jest kwadracik, dobra. A druga też ma kwadracik, więc... A, wszystkie będą mieć te co resztki, co zostały. Dobra, trudno, wszystkie będą z kwadratami. No u mnie też już żadna nie ma kwadracika. W sensie, że nie są kwadraciki. Znaczy, tak. Każda już ma kwadracik. To mi się pojebało. O, była belka z... czy belka? Nie lubię tego dźwięku. Z faktami. A, wow, zielone.
Mam nadzieję, że na następnym przeglądzie nie będzie to aż tak zielono. Nie, chyba najgorszy dźwięk. Chyba najgorszy dźwięk to jest wtedy, jak kaseta zaczyna wyć. Brzmi jak traktor w tej chwili magnetowid. Ciągnik. A to tak samo jak na poprzednim przeglądzie z moim udziałem. Taki Ursus. Ej, ale ja wam się pochwalę, bo ja ogólnie trzymam sobie magnetowid na biurku, żebym miał do niego łatwy dostęp. No i jak przewijam bez podglądu, to nie dość, że magnetowid wyje, to jeszcze tak wibruje, że się trzęsie całe biurko. To może amortyzatory masz zezwolone. Zakładając, że jakieś tam są. Tylko Trzeba, tak mu trzeba mu zamontować sprężynki od długopisów. Ewentualnie jakiś pianka. Styropian. Styropian. Powolne przewijanie. U mnie są reklamy wycięte, od razu mówię, jeżeli jest na polu bingo. Nie ma takiego poleci. Kurwa, wczoraj było. Kurde, mogłem wczoraj być. W sensie powolne przewijanie nie ma. Też. Przewinę tu. Ty, zapowiedź W11. I rozmów w toku. Małpa analog noise. Ten też se nie radzi. Największy kurwa fan tego W11. Czyli JVC i twój ten też nie da rady. O dobra, napisy. Ja, o matko, Polsat z przegrywu. Szkoda, że nie ma planszy bingo, nie ma pola nagrywającego. O, i mamy szum przez chwilkę. I będzie nadpis. Ej, śmiesznie będzie, jakby się okazało, że ktoś usnął podczas nagrywania i było tak jak z tą kasetą z Polsatem. O matko, jak szumi to ten przegryw. O, już wróciło normalnie. To jest chyba druga generacja Czekaj, to przegrywu. jest- Kurna mać, to jest SP. No i dobra, lecimy. Na podglądzie. Znowu kunie mnie słyszą. Nikt się przewija na podglądzie, a ja się trochę próbuję. Właśnie dawno się nie wylosowało obrażenie nagrywającego, mimo że ono jest w tych polach. No. Szkoda, że nie ma tego polu dzisiaj. To ja bym dzisiaj poobrażał z chęcią tego nagrywającego. Ja też bym poobrażał za to, że wyciął reklamki. Wpadka! O! Logo zniknęło. No. Oho, mamy pole? Nie mamy. Kurwa mać. No i nie ma very hard. Czyli jednak wpadka na antenie nie jest taka rzadka. Dobra, zaraz to zobaczymy. O. Dobra, Aha. szybciej przewinę na podglądzie. Czy to jest ten... Czy to jest ten słynny Królik Bugs, który ściągnął z Toma i Jerego? Dobra, czyli też czekamy na moment powrotu logotypu Polsatu. Dobra, jesteśmy już na początku. O, już wróciło logo. Tak, jesteśmy na początku. Także ładujemy w prawowity magnetowid przeglądowy. I zaczynamy od tej dwójki. Są zajebiste odbicia analogowe. Znaczy jakaś tam migaweczka widzę jest. Dobra, i Polsat logo wrócił, przewijamy.
Znowu mamy zielone. To sprawdzę podczas spisywania. No, kaseta widziała lepsze czasy. No. Pijemy za lepszy czas. O, myszka. Tak, to jest ten odcinek, co został ściągnięty z Toma i Jerry'ego. Jest ten sam utwór grany tutaj. O, kolejna wpadka. Znowu logo zniknęło. Znowu logo poszło do Afryki. Na western. I wycięte reklamy oczywiście. Chłop tam rozebrany był. Ale chyba to cenzurowali. W ogóle z jakiegoś powodu nie ma oznaczenia wiekowego. O, znowu logo po prostu to jak powolutku zniknęło. O i logo wróciło. Czyli 2 razy wpadka z logotypem Polsatu. Czy to dalej to samo? To już chyba nie to samo. Żeby ci ryja nie urwało. O, dziękuję Tak. bardzo. Prędzej, żeby mikrofonu nie urwało. Ja też. O, Jonas już mi się zapowiada na privie. Oczywiście. Pewnie Znowu spał. pytanie na ekranie. Nadpis. Powiedz, że 6 osób już mamy. Chyba będę się musiał nauczyć latać. Ty, a bajki to mi coś, co mi brakowało w tej partii. Z gołych bab. No i znowu nie ma logotypu Polsatu. Oj, wróciło. 3 razy. Co oni tam normalnie śpią w tej reżyserce? Reklama. Że oni zapominają o tym logotypie. Reluję z tym, co? Kto to powiedział? To się zgadza. Ja powiedziałem. O, reklama Heja. Kultowa. Co u kogo reklama Heja? U mnie? No u ciebie była ta rysunkowa. O kurde, 6 oglądających. Winiary, Wow. fuj. O, Sim Tylko plus kielecki. To będą późniejsze lata 90., bo jest TG w teletekście zamiast TVP. Desko! Ty! Cóż to jest? Fakty, ludzie i pieniądze. Pieniądze. A, zapomnij. A, kurwa, O, zapowiedź. 4. raz. O, i nowe logo jest. Co oni robili z tym Ja Polsatem pierdolę. dzisiaj? To oni dosłownie tam przysnęli. Albo ktoś przypadkowo sobie dla beki naciskał. Albo zapili. Mają zapłon opóźniony. Jakość teletekstu jest kompletnie tragiczna. Tak jak u mnie, bo też z chęcią bym czytał, jakie to jest dzień tego Polsatu. Walnęli sobie pewnie pod konsolą po secie i teraz nie wiedzą co robić. Trzymaj, cały czas trzymaj ten przycisk, bo jak puścisz, to nie będzie Polsatu. Nie wolno do nich strzelać, ani ich nie O, znowu puścił Polsat.
Nie no, się bają tym logotypem. Polsat logo Counter 5. I zielony. Polsat has been dead. A i Polsat już wrócił. O, właśnie. Czat, ale Jakaś zielona u co ciebie. mnie obchodzi, że jest nowa pogodynka w TVP Info? Czy ja wyglądam jakbym oglądał TVP Info? Za chwilę gospodarz. Dziękujemy za te garść bezcennych informacji. Ale ja mam to głęboko w dupie. Za chwilę gospodarz. Dziękuję panu za garść bezcennych informacji, ale ja mam to głęboko w dupie. Dobra, film się kończy. Na Polsacie i co mamy? Nic. PSO? Będzie PSO? Nie, to kurwa pusta taśma. No to tak, 1-4, głosowanko, 13 minut taśmy to wolne, 1-4 przypominam. Tak, dalej, pusta taśma. Jutro też I napisy końcowe. śpi, słodko śpi, kochanie. I wiecie co, kochani? Zostało jakieś 15 minut taśmy jeszcze u mnie. Dobra, kolejna taśma na straty. Potwór. Cierpliwości, maleńki. Zaraz dostaniesz pyszne jedzonko. Świeżego, kruchego Dwuja! Na żywo! Na żywca. Co to jest? Mamy hi-fi. Program audycja na odległość. Adopcja na odległość. A. Uczeń diabła. Dobra, bo jeszcze bana dadzą za piosenki. Autopsja. Autopsja. Amnezja. Dobra. Nic. Czwóreczka, tak? Na nic mi się nie zda ten teletekst. Dobra, już jestem. Uwaga, uwaga moi drodzy, tu będzie w chuj dużo materiałów na czwórce. Otóż tak, romans w Zakopanem, czyli Co to są sportowiec reklamy mimo woli, film archiwalny 65 minut, Jadzia, film archiwalny 73 minuty, Włóczęgi, film archiwalny 91 minut i Fortyfik Krakowa, część pierwsza 14 minut. Oj, ujebane. Czyli mamy 4 materiały, 4, tak? Tak, 4 będzie materiały na jednej taśmie, drobnym druczkiem. Panasonic A240 pudełko z zawartością kasety się zgadza. No i co mamy na dzień doberek? Na razie szum, na razie nic. O. Dobrze. Dobra, moi drodzy, co my tu mamy? Romans z Zakopanem, coś starego. Akcja Caritas i TVP. Tam, że pod koniec był jakiś film z HBO, ale ujebane. Nie, to pal jednak. Oj. Dobrze. T06 2005. A, to co? Szczęśliwy dzień. Jakiś film? 04. To wygląda mi na jakiś serial typu Lost Media. TVS! Wam też się podoba ta melodia? Małpa Jolas. W takim razie ułóżmy do nich słowa. TVES. Czyli czekaj, to była stacja Polonii 1, nie? Tak, no. Przez pewien czas tak. Wikusia pewnie siedzi w swojej dziupli i ogląda. To wychodzi na to, że chyba to jeszcze bez... Myśliwi. Dobra, zobaczę ciekawe, czy to ma teletekst. Nie zapraszaną kukurydzę. Kukurydza. Jak ja to wyślę na DM, gdzie raz to w Trymiga tu przyjdzie.
Dlaczego ty zawsze musisz Zobaczymy. rozrabiać? Wysyłam. Była moja wina, Gburku. Wszystko przez ten kamień. Dobra, zobaczymy. Dobrze. co ma Wysłałeś teletekst. mu to na priv? Tak. Dobra, słuchajcie, jest teletekst. Zbieramy kukurydzę i będzie po kłopocie. Uwaga, 3.0, chyba pierwszy, 1993. Chyba miała nogi. Co miało nogi? Halo, eject. Żadnego ejectu. A nie, to 05 jednak. I druga Ja 37. Łukasz zielony. Panowie, bez problem. No. Bo Magnetowic stwierdził, że... Bo kaseta stwierdziła, że się wkręci w wałki. Taśma mi spadła z wałków, kurna mać. O. Nie ejektuje ci? No nie ejektuje mi. Znaczy ejektuje, tylko kaseta nie wychodzi do końca. Drugi 05, 1993 to ramówkowo, a Także- jeśli chodzi o datę, to trzeci 05, druga 38. Dobra, już mówisz, Mateusz. Także ja robię szybkie ZW, bo muszę rozkręcić magnetowic. Znowu mam zielone, ładnie. No dobra, przewinijmy sobie, czy to cały film. No dobra, chwilę przerwał Mateusza, kto nie wie. Ciapciąg, czyli jazda na pociągiem. O! A cóż takie, co to za logo? WFD nam się pojawiło na dole. O, zobaczcie. Wytwórnia filmów dokumentalnych? Ale jaja. Może. Dobra, u mnie to będzie jakiś lipiec. Czekaj, WFDE, zobaczę. Do 89 wytwórnia filmów dokumentalnych, WFD, no. To by się zgadzało. Z tym skrótowcem, co tam się pojawi. Ale jak na 93, no to... 2 maja 93. I znowu WFD, no, po prawej stronie. Zniknęło piesek, ale szkoda, że nie, to nie... Kot. Nadpis na kolejny odcinek. Jolas mi pisze, że już idzie na VC. Jolas. Zbliża się. Nadchodzi. O, już idzie. Już przyszedł. Idzie mój pan, idzie mój pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Już przyszedł z metalem w ręku. Nie, to ja akurat byłem. Aha. Bo on permów nie ma do metalu. Jakie permy do metalu? No do windy. A, dobra. Czekajcie, bo... Szczęść Boże. Klasycznie zaspany, nic nowego. Szczęść Boże, lepiej się pomnoża. Jest tak. A właśnie, Jolas, bo do ciebie nie pisałem w jakich to godzinach. Jest, to są godziny nocne chyba. Tak, Łukasz? Tak, druga coś w nocy. No to będzie zakończenie. Nie wiem. No Aha, bo to jest dobra, to nie wiem. Bo to dopiero pierwszy film na tej kasecie. Hejcie, jak to się robiło? Wideo. Proszę, nie dokuczaj mi, bo Gdzie nie to jest? wytrzymam i naprawdę się rozgniewam. Och, dzieci, przestańcie się wreszcie kłócić i jedzcie śniadanie. Przepraszam, mamo. Patrzcie, bracia, kto tam spacer... Gdzie to się... O jest, rozmiar pozycji...
Pełen ekran rozciągnięcie, o to mnie interesowało. Dobra, już puszczam. O, możesz puścić głosowanie w międzyczasie, Amo. No tak. Pod jedynką są 3 lootboxy. No to mówię, głosujmy na jedyneczkę. Jeszcze bingo nie sprawdzałem, ja śpię. Dzisiaj jest w chuj trudne bingo. Jest No. Ale 8, zweryfikuję. 8 hardów jest. To mi kolor ukradł. Zapłacą bałwan. No łatwe jest, co ty chcesz. No, uroczystości kościelne jest bingo, no to. To jest właściwie najprostszy bingo line, jaki tutaj jest. To nie będzie 30. Niedziela 30. Czego? 30. To jest pytanie. Na razie nie widzę. Bo ten teletekst to absolutny szrot na tych kasetach. Nie. Już jestem. Ej, czytaliście, co na czacie napisałem? Jak zdjął prawa z fizjer, nagle się naprawił. Znaczy, bo Magia. nie było widać w ogóle tego, żeby taśma mu spadła z rolek. Zwinął po prostu te rolki do kasety. Kaseta wychodzi, ale nie wysuwa się na tyle, żeby dał się po prostu ręką wyjąć z zewnątrz. No i dobra, mamy następny film. Jadzia. U mnie już ostatnia kaseta w partii. Kaseta w pudełku TDK HS240. W środku TDK E240. Lootbox z kwadracikiem jest nieprzewinięta. Weź to by miał pozwól. Ja też nie przesadzaj, Kubu. No co, no nie mam. Tam żyć. Ty, co jest, kurwa? Ej. Co? Ej, co jest z tym magnetowidem? O ja pierdolę. Dobra, u mnie co wygrywa jedynka? Ja wam to kurwa muszę Dwójka? pokazać. Co żeś odjebał z tym magnetowidem? Ja nic nie odjebałem, tylko że on tak jakby sam. Czekajcie. Dobra, to ja powiem datę. Dobra. Data filmu Jadzia to jest 3.05.1993 i godzina 7. A wam powiem tak, macie szczęście. Kaseta to ETA 380 w folii. W środku Yamaha S180. Yamaha. I uwaga! Lootbox. Elegancko. Dobra, już jesteś na ekranie. Daj streamka, Jolas. Na Discordzie jeszcze. Poczekaj chwilę. Muszę kasetę najpierw załadować. Tu już daję. Dzisiaj jedziemy przez drugi What komputer, the bo fuck? Kamil nie chciał mi się Co tu się przeklinać do właśnie tyłu. stało? Myślałem, że zepsułem magnetowid. No u mnie oraz na przykład w następnym tygodniu już też będzie w 7 przegląd plus granie. Będę puszczał przez pulpit zdalny. Dobra. Był fail, ale już działa. Patrz, ktoś namalował tu szaranie. Po prostu magnetowid postanowił się sam wyłączyć. Ja stwierdzam, że serek z bliski z jagodami to jest pyszność. A ja Nie rób stwierdzam, smacają że, nas. że już tego, że trafiłem kolejną rzecz do zgrania do PLM-ki. Może teraz obchodzić. Poger. Szczęście tu nie ma szarańczy. A może jest coś o wodzie? Chyba dobrze. Czy jakby teletekst był w lepszej jakości, że mógł określić po ludzku datę, to by było dobrze. Bo mój na przykład ten TBS to bardzo łatwo się wczytał teletekst. O-o. Podsmażyli las.
Play. Kaseta mi się wolno przewija. TVNik. Co to za jakieś golasy? LP. Mógłbyś dać streama na Discordzie. Kto? Dobra. Mati. To jest program typu, kurde... Nie wiem jak nazwać. Coś jak agent, podobne. Znaczy mi się to bardziej kurde z usterką skojarzyło, nie wiem dlaczego. Czat pisze wyprawa Robinson. Dzięki. Pierwsza gazetka po przeczytaniu puścić dalej. A Mati, jakbyś był łaskaw puścić Powiem tak, streama. gówno widzę, Dobra. dzięki kochany No Koneksant, wyłączyłem. więc... O, Polsat się Bo przebija. jeszcze bym coś kompromitującego pokazał. Znowu coś innego. A to taka jebnisza u Jolasa. I po co zbierasz te kwiatki? Wiesz co, chciałbym widzieć co tu jest, ale jest tak zjechana ta taśma. Nie chcę tutaj przerywać, Wuja. ale możliwe, że z tych zwariowanych melodii możesz mieć inne wersje dubbingu niż te powszechnie dostępne, więc przekaż tą informację na PLM. No, służyły dla Co to jest? takie wydania Rada balonowe, Wyspy. między innymi Nie wiem jak wam mi się bardzo podoba to, no, tak co serwują na Ale nie wiem, czy to jest nazwa. Można by było mówić No, pisze ci czat, że to jest wyprawa Robinson. Oj, oj, oj. Magnetowi dostaje pierdolca. Czy to jest urbański? Tak, to jest urbański. Jest pole? Nie wiem, Nie gówno ma. widzę tak Nie ma. szczerze. Kurna mać. Jolas wyczyść głowicę. To nie jest z głowicy. Dlaczego zbierają kwiatki w lesie? To z czego, z dupy? Nie zostaw ani Tak. jednego. Popatrz, Oj, włączę ci analog. inną kasetę teraz, nie? Chyba będę musiał to u ciebie zgrywać, jakby ci się coś trafiło. Patrz. Mam pomysł. Kaseta testowa moja kochana, Muszę uwaga. dać tym szkodnikom nauczkę. Wyprawa Robinson, 2004. Ktoś naprawdę do dupy musiał to nagrać. No Jest widzę, okej. syf. Poczekaj, nie, chwilę zanim złapię trochę tych witaminie, ale... Jak ja na razie widzę syf. To głośne. Prawdziwa rozkosz. Prosimy nie przeszkadzać. No może trochę. Dobra, to już wiem. Przekazać sekretowi. No dobra, trochę jest syf, ale... Już piszemy. Piszemy lekcja, temat. Czekajcie, zeżrę i szybko wyczyszczę to byle było wyczyszczone. A będzie to lekcja. Lekcja miłości. Dobra, mamy napisy końcowe. I mamy te EP. EP tam na chwilę wleciało. A? Wróć. O, mamy następny film z dwójki, tym razem w Sykamie. LP. EP. EP. A to A no to glitch. Magnetowid. Magnetowid dostaje pierdolca. O, zobaczcie, pierdolec. No. EP. Nick jest. Zabawki z LP, wielka frajda. SP, LP, LP, SP, SP. Jakiś... Taki przeskok był. Jakiś No program. to glitche są. Już kilkoma Albo ktoś się kasetami tak bawił mam na przy tym nagrywaniu szarpie. jej. Analog podobno też tak ma. Co O. to jest? Czy to jest ta wyprawa Czekam. Robinson? Łukasza. Jeszcze? Oj, włóczęgi. 9-3 Łukasza. Cały czas. Czekajcie, bo ja muszę dokonać mojej naprawy. Tak, to jest cały czas Strasznie wyprawa dwójka, Robinson. tylko strasznie inny dwójka odcinek. się trzanie się zobaczyć. Aha, nawet TBC nie pomaga. Ty masz magnetowid z TBC? Co za burżuj? Przewijamy. Czekajcie, nie jest zielony teraz? I tutaj Nie. już Nie. to jest Nie. SP. O, dzięki Bogu. Jeszcze. Jeszcze. Za shit! Kto to wymyśla te pokrywy kuźwa w tych magnetowidach? A najlepsze to są w szarpach pokrywy, zdecydowanie. To nie analog. Weź. To się nazywa wkurwicie relasa.
Prawdopodobnie to jest Dobra, od gdzie jest moja 26.06.1993. Dobra, pora użyć mojej ściery z ściery, żeby to... 18:39. I mój stary przyjaciel alkohol izopropylowy. Teraz tylko, żeby nie zajechać kolejnej głowicy. Spoiler zajedzie. Pierda... Alguna, bo wiesz? Jeziora. Dobra. Tak jest, ile to? 26.06.1993 i zielone oczywiście. Około 45 minut, ale mogły być reklamy. Dobra, już wracam. Dosłownie... To sobie powiem tak, wyrobiłem sobie ogromny uraz do czyszczenia głowic, nie? Kurde, nie się rozpędził. No tu. Mamy przybitki jakieś. Oj, reklamy. naziemne. Ciekawe z jakiego kanału mamy przybitki. Chyba, że to są zapowiedzi, czekaj. Zapowiedzi. Marsjanie atakują. Król Ralph, 14:45. No, powinno być lepiej. Nie, starałem się omijać wizyjne, bo jak wiadomo u mnie z wizyjnymi jest zawsze zabawa, więc... Dobra. Nie będę na razie zakręcał tej dalej. O, w monitor uderzyłem, za chwilę ten monitor serii przestanie istnieć. Dobra, myślę. Sprawdźmy, czy pomogło. 25 lipca 2004. Czy udupiłem kolejny magnetowid. Spoiler, tak. Ale to nie jest nasza data tego. Więc i tak gówno z tego mam. Ty, bo nic nie widzę i nic nie słyszę. Chwila, pozwólcie, że spróbuję zmusić tą nagrywarkę do działania, bo... Ewentualnie mam opcję numer 3. Czekajcie, odpalę po analogu tą nagrywarkę i zobaczymy, co tam będzie się działo, bo... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Something is Także... not yes. Tak. Także ZW. Restartuję komputer. Komputer. Tak. Kreci. Puka w taborecik. Zielony mabo. Kiedy krecik puka w taborecik. Krtek. Oj, znowu urbański. Walka o nietykalność. Naruszenie nietykalności cielesnej. O, jedynka wleciała. Co to jest? Hi-fi. I to już jest po 2005. Może i nawet 6. Ale nie wcześniej niż No. 08. Zielone. To się nie później. No. No i nadpis. Czarny ekran. A, bo wiecie dlaczego? Bo jak jest sekam, to mi niestety wyłącza O, sygnał. A ja pilnuję, żeby było kod mention. Klosz mentioned. Kurde, naprawdę. To nie był kot, tylko mi się wydaje, że widziałem świnki Ty czekaj, morskie. czekaj.
A nie, to nie, to... Ty, to jest dziewczyny chyba... sobie położyły To jest się. PAL Plus chyba. Nie było PAL Plusa w jedynce. To jest po prostu Nie było? letterbox. Co ja tam widziałem? Aha. Mam wrażenie, że widziałem jedyneczkę. No Była tak, jedyneczka. była. Przez Mi chwilę. się wydaje, że to chyba kreci w ramach jedyneczki. Nie. A możliwe. Woląk wykluł się. Zamiast żółtym być, nosi z szarych piórek strój. Aż krzyknęła mama, czy to jest syneczek mój. Brzydal, brzydal, O. każdy z niego drwił. Co tu się stanęło się na dwójce? Teraz cofniemy ten moment. Piątek, 24.11. W końcu jakaś data Tak można kogoś krzywdzić sercem. tego Czekajcie krecika. chwilę, Sercem na chwilę zapauzuję, bo muszę przełączyć data na second. No widzę, że kolejną mam znalazłem wpadkę, albo emisyjną, albo... W końcu słonko też zaświeci, mrugnie doń. Przyjaźń nadejdzie, ktoś wreszcie poda 24. dłoń. Nieważny wygląd jest, To jest gdy 2000. dobre serce masz. Zapamiętaj sobie, to morał Dobra, właśnie play. nasz. Czyli tak, leci sobie film i nagle czarny ekran mi się pojawił. Każdy z niego drwił, w głos się śmiali, wytykali, nieraz uronił łzy. O, Brzydal, brzydal, spójrz na jego płacz. No. Czekaj, bo... Aha. An egg is lacking. Kurde, po prostu autotracking dał tak dupy w tym magnetowidzie, że nie Coś im się mogłem, obraz crashował. że nie mogłem teletekstu odebrać. Ja wracam na ninja i zaraz się dowiemy, co jest problemem. Tajemnicze A tymczasem na dwójce wpadka, coś im się z obrazem skiereszowało. Kolejna Jest wpadka. jest sam dźwięk. Tylko czekajcie, bo jeszcze audio muszę przepiąć. O, i już jest obraz. Dobra. Zapomniałem tego zrobić. TXT tutaj Dobra. wskazuje na No, syf grudzień. w tych kablach. 2 grudnia, Mam nadzieję, że- niedziela. Hop. Mam nadzieję, że nie będziecie się tutaj ruchać. Chociaż to jest 12 plus. Dobra. Będą ruchać się poza kamerami już. 2 grudnia. Tak, i co Pogadajcie jest? do 1.30. Zaraz wyjdzie, że analog wykracza. Dobra, mówcie mi, kiedy zielone się znowu pojawi. Dobra, mam datę 3 grudnia 2000. Nie wiem, wyjście liniowe mi przestało działać, więc audio nie będzie, ale... Cinema. Aha. Ale obraz będzie. Tak. Dobra, i Przynajmniej plus. tyle. Dobra, datę za wcześniej określę sobie w prywatnym zaciszu, Czyli na rich kwaterze. czyli jak będę spisywał, co nastąpi Aha. najprawdopodobniej za jakieś pół roku. Aha. Dobra, ja już puściłem. Właśnie widzę i dalej jesteś w tym śmiesznym trybie. Dalej nie potrafię, dalej z niego nie wyszedłem, nie mam pojęcia co to jest, jak z tego wyjść, nie wiem. Wygląda jak obraz kodowany, takie trochę inaczej. Dobra, zobaczymy zaraz Nie no, co na tu się wydarzyło. Gravision. Czyli można powiedzieć, że dalej będzie taki wydech firmy w kurwach kół. Mhm. Dobra, coś widać chociaż. No jakaś dwójka. Jest. Coś widać i ma po prostu być widać i tyle. Tłumaczę. Z TVPMN L2. A czekajcie, bo jest Analog, światło czemu zapomniałem. myślałem, że u ciebie jest SpongeBob? Słucham cię. O, sekund jakiś chyba. Kurwa, SpongeBob na TVP1. Słuchaj, gdybym trafił... Małe Bolonie. Gdybym kiedykolwiek trafił SpongeBoba na kasetach, wiesz co się z tą kasetą Zielone. stało? Mhm. To śmieci. Dałeś mi ją? Nie. Wziąłbym z szuflady zapalniczkę i zabawił się w Rufusza. O, obraz się trochę poprawił. Chociaż dalej jest słaby.
O, Jakby PSO co, jakieś. u Łukasza jest zielone. Po coś? Właśnie przełączam. Ej, w ogóle jeden z tych chłopów tutaj u mnie O, wygląda jak... zmiana taśma chyba. Wygląda jak O, ten nareszcie typ, uzyskałem co normalny obraz. powiedział, że ty stara kurwo zmarnowałaś mi 20 lat życia. Ej, ale nie wiem co jest tak, że mi wejście liniowe w ogóle nie wykrywa i ja tego nie rozumiem. Przegryw. $5,000, co? Płyta główna ma jakiś skill issue. Nic nie ma Skarb więcej. krakowskiego archiwum. Bolonia. Pierdolonia. Jakie logo? No Wczesna widzisz, a Polonia. głowica była dobra, tylko kaseta na początku jakaś niepoważna. No to pewnie kaseta była brudna. No. Dobra, jeszcze raz ja zobaczę, który to może być rok. I to No i znowu Polonia przejadę już... ją w tym funaju. W takim razie taśmę całą przejadę izopropanolem w funaju i... Łukasz, to jest Będzie dalej dobrze. 9.3. Mhm. No zobaczymy, czy coś będzie, jakiś teletekst. Bo na razie mamy brak teletekstu. Widzicie co tu się wyprawia? Mhm. Albo nadajnik Gisiu, zaraz sprawdzimy co tu się wydarzyło w ogóle. Nie, mielonka jakaś. Nadajnik roku już nie miała robił takich teletekst? glitchy O, chyba. Dobra, nic już. Czyli Nic już mielonka. mam teletekst. Ja już mam tu przygotowane głosowanie następne i koniec taśmy. Mielonka. Ała, nie lubię tego dźwięku. Ała. Ała. Prawdopodobnie jest to wrzesień 1993. Nie, jaki piękny obraz, mniam. A patrzę to jak odpalę, to powinno być dobrze. Godzina 16. Ta taśma mam mielonkę po prostu. Nie polecam kaset marki Yamaha. Yamaha. Yamaha się to co dzieje? najwyżej dobre motocykle robi. Tak, ale nie kasety. 09:93, godzina 16, tak mniej więcej. No i dobra, wracam z powrotem do Trabera. Dobra, wyciągaj mi tę kasetę, dalej się nie przewinie. A czas nagli. Kaseta spod 4 tym razem. Proszę Państwa. Kaseta oryginałka. Bez kwadracika. ITI Home wreszcie Video. pole. Wszystkie prawa Wiedziałem. producenta wideofonicznego oraz prawa autorskie do nagrań utworów zastrzeżone. Powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie dla wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia zabronione. Podpis Koziołek Matołek, część któraś. To jest zerwana akurat. Kaseta BAK E136. Jodek dobrze czyta? Czy 130? What? Nie wiem, nie jestem w stanie rozszyfrować. Pod światło, pod odpowiednim kątem i rozszyfrujesz. Idealnie taśma się skończyła, jak się zaczął się program kończyć. No. Głosowanie na razie nie ma, bo została nam ostatnia kaseta, zobaczcie, tutaj już się Ale syf. pisy i nagle... O, wracamy. Dobra, kaseta bez reklam. Jakiś religijny film generalnie, więc... Sam widzicie co z tą taśmą jest. Następna kaseta, jaką sobie przejrzymy, dała nam ten też B&S E210. O, byki gówno. No, panny z wilka i zamówienie specjalne. Taśma nieprzewinięta. Hi-fi. Właśnie teraz. O, łamuga to samo co u mnie. Taśma mielonka. Nie ma trackingu. Mielonka. Ach, mielonka. Jest ITI Home Video. Bra. Mamy oryginał. O, teraz u mnie trzeszczy. I mamy przebijaniem. Koziołka Matołka. Czyli kaseta do nadpisania. A tobie co, magnetowid? Jakby teraz do mnie problemy techniczne przyszły. No ileż kurna tego filmu. Czekajcie, daj mi chwilę, żeby się sama podtwarzała, bo...
Było przez chwilę dobrze, a jest teraz źle, więc... Oho, teraz ja mam problem techniczny. Zielone. Kasety mi nie chce przewinąć i wyłączył mi się magnetowid. Próbuję oddać kasetę i stoi. Aha, i oddaję i z powrotem próbuję. Dobra, chwila przerwy. Chwilowa przerwa. Może ci coś blokować w środku, jak nie może Tak. przewinąć. Tak, i nie może nawet oddać. To powiem ci tak. Bardziej niż 100% upieprzony hamulec. Czyli będę musiał rozbierać sobie magnetowid. Słuchaj, mi się zdarza upierdolone hamulce i mi się tak nie robiło. Minęła właśnie 21. ANHD. No i dobra, teraz... Wreszcie! No i mamy znowu TVN. Dziwnie wygląda tego okresu 16/9. Ale to jest wyprawa Robinson. Dalej. No. A jest ta Robinson dziś dostępna? Dobre pytanie. O, zaraz będzie Lost Media odnalezione. Nie ma pola dzisiaj, kurwa. Właśnie, trzeba się podpytać. Jakby było pole, to już bym je zgarnął za te bajki. Ale pamiętaj, tabelka się... Przepraszam, nie bajki, kreskówki, Zelda ogląda. Pamiętaj, tabelka. Dobra, otworzyłem magnetowid. Słyszycie, co się dzieje z tą kasetą? Tak. Piszczy. Piszczy, to nie... Także stan tej kasety jest przynajmniej kiepski. Dobra, chwila serwisu dla mnie, jeśli chodzi o typu taśmy. Dobra, magnetowid Jelas. Ej, Jelas. No co? Jakiego magnetowidu używasz do przeglądania? NVHV50. Panasonic. No, Panasonic. O markę mi chodziło. A tego LG jeszcze masz? A ma co? To w nim spróbuj. Nie mam jak. Przypominam ci, że tam upieprzyłem głowice wizyjne. Komedia. Wiesz, pędź tak. Gdyby nie to, to bym używał tych LG-ków, tego co mam. Właśnie Gdybym nie uruchomię na kupował chwilę kamerkę moją Panasonica. wizyjną, bo wam zobaczę, jak pani przewija się teraz taśma u mnie. Ale co, one już Dobra, były przewiniemy zepsute, trochę, czy bo- ty je zepsułeś? No ja je Przewija zepsułem. mi się. Aha, jak zwykle. Dobra, przewija mi się. Wiem, Reklamy. jakoś Ultra Nie HD, zapowiedzi. ale... Jak zwykle. Nie, to były wycięte chyba zapowiedzi, kurna. Jakoś Tak. Ultra HD. Powolne przewijanie. Coś jest nie tak z tą taśmą. Coś chyba hamuje tą taśmę, więc... Bo się mega wolno przewija bez podglądu. I po matołku. Dobrze ci matołek. Jej. Know you. Tak, zgadzam się. Potem... Trafiliście coś kiedyś pre 90? Bardzo rzadko. Nie wiem, czy nie były O, napiski. tego. Nie wiem, czy było więcej niż 2 przeglądy, kiedy miałem coś rzeczywiście confirmed wcześniej niż 89 z polskiej telewizji. No z niemieckich to mi się zdarzało. Te zakupy. Tele za dupy, mango. Zakupy mango. Tele za dupy. Głosowańsko na czacie. O. I to będzie najprawdopodobniej ostatnia dzisiaj kaseta u mnie. Nie tak Powiem samo. tak. Nie przewija. Taśma wymaga reparacji, bo sami widzicie co się wyprawia. Ukrywa się zamknie, czy nie? Chuja się zamknie. Dobrze, że nie ma żadnej naklejki naklejonej, to przynajmniej łatwo się to Dobra. rozbierze i ogarnie. Panowie, To była zapowiedź czegoś tam. albo msze, albo inne uroczystości hi-fi. kościelne trafiamy, No, hi-fi. albo kitku.
I mamy bingo. Do 7 sierpnia coś tam. Można Subaru imprezę Dobra, powiem wam wygrać. tak, ja tą taśmę sobie przejrzę poza anteną. Ja bo mam sami w prostricie Subaru imprezę. Impreza na widzicie. idzie. Może wie jak wyjść z tego trybu. Nie mam pojęcia, nie widziałem nigdy czegoś takiego w magnetowidzie. Też. Ale tak, wybraliście kasetę number 5 spod czwórki. Żeby pójść też głosowanie, ja tą taśmę muszę... Naprawić. Naprawić. Nie drzyj mi się do ucha. Kaseta firmy Scena w haku E180, w środku bardzo stary Panasonic z zaklejonym kwadracikiem, podpis Blade. O Boże, Blade było wcale Ja źle. miałem akurat Blade, ale 2. Ale Parę przeglądów temu. z racji zaklejonego kwadracika podpisom nie ufamy. Dobra, O, a tymczasem taśma się u mnie przewinęła. Wyzerowaliśmy Dobra. licznik i co mamy na dzień dobry? Coś szumowiny i 2 w sekundzie. Łosiu u mnie. Smacznego. Smacznego. I Dzięki. 2 w sekundę. Czy bardziej na zdrowie. Muszę przełączyć, muszę. Jakiś film jest u mnie. Dobra, a No to zobaczymy, pokażcie. co to jest. Znajdź. Sprzężenie zwrotne? Gdzie? Czekajcie, o. Czekajcie chwilę. Dobra, 11 listopada 1993 rok i godzina 21:37. Ha. Dobra. Jola z 2 wygrała. Wiem. Daj się wysmarkać, no. 93, 11 października. Kalendarz cały powie Wikia. Strasznie zawalone te kasety, że się nie chcą przewijać. Te spod Dobra, czwórki. wybraliście 2. Uwaga! International Video Kasetę. Takie jest pudełko, mówię serio. Znowu w Przystanek folii. Alaska. Zielone. W środku, uwaga, kaseta bez kwadracika. Gratuluję pierwszego pola. Nieznanej marki i lootbox. Gratuluję drugiego pola. No czy możesz przewinąć to szybciej? Naprawdę, to jest 25 sierpnia dramat, 2005. To jest dramat, kurwa. To jest dramat. Kolejna jakaś zajechana kaseta, co jest? Szybciej z tą lodziarnią, ty szmulu jebany. Powiem tak, mamy kolejną Halo? zajechaną kasetę, jak tak dalej pójdzie to serio będziemy musieli zacząć wybierać inne. Mi się teraz 2 kasety przewijają z tą samą prędkością właściwie. Tak, tylko że to jest serial, a nie film. I będzie gorzej, bo będę musiał szukać odcinka. I chyba były wycięte reklamy i zapowiedzi. Kurna mać. Numer taśma jest na początku, więc... Bum. Czekam. No patrzcie na tego fartucha. Ale o co ci chodzi? Chodź tak, ja po żółtych naklejkach już wiedziałem, że to będzie sekam.
I się nie pomyliłem. Czy coś ciekawego, któremukolwiek się trafiło? Trafiłem od cholery kreskówek, które są które mają zaginione daby. Pozdrawiam. A u mnie cały czas dużo troszeczkę sekamu. No. U mnie w też końcu. dużo sekamu, jak widać. I wpadek jeszcze u mnie. Tak, bo ci się sygnał zawiesił totalnie na streamie z Grabera. A no właśnie miałem Zrzuciowa powiedzieć. szansa! O! Była. Tyle go I było. gówno. Zgrasz mi? Jakieś chuje bananowe, oponowe. Zaczyna mieć skurcze. No i Tyle zostało z życiowej szansy. Kurwa, jak zwykle, znowu to. A ktoś się inaczej mówi. I to jeszcze chyba z przegrywu jest HBO. Tak mi się zdaje. Ja pier... Tak, to jest z przegrywu. Ej, ktoś... Teletekst Piękności. Piękności. tak. Czyli co, ktoś HBO napisał życiową szansę? Tak. Detektywu zapomnijmy, tak. Jeba. Czy to obcy? Zaraz się dowiem. Pierdolony. No u mnie też było to samo z, A to jest Blade. z RTL 7 i z Polsatem, z jedynką. Blade. Pozostały tam. Ile trwa ten film, bo to HBO. O, to taśma już jest w dobrym stanie, więc... Ale profilaktyczne wyczyszczenie głowicy nie zaszkodzi. Where Kid Ku. Albo to jest misja. A no właśnie, Ja szukamy mówię, kitu. nie mam pojęcia co mi się stało, że mi wejście liniowe przestało działać, ale... A właśnie, a jeżeli w filmie będzie msza, to też się zalicza? Tak. Powinno teoretycznie. A co, masz myszę w filmie? Na razie tak się zastanawiam, że możliwe, że może tu być w tym filmie. Tak, mam odrzutowiec Łukasz, w domu, nazywa się Sharp. Łukasz, tu masz cały czas sygnał zwieszony. Wiem, bo jest sekam. Aha. Jak Napraw. jest sekam, to gaśnie mi... Kurwa. Jakieś pierdoły. Jest coś w tym teletekście? Reklamy. Cokolwiek? Reklama. Po reklamie. Dobra, nie będzie tu nic. Nie, dobra, to nie są gołe baby. Są ubrane. Powrót na Stare Polsce. baby, gołe baby, leśnia. Czarno-białe z Kompo, ale jakiegoś ubrane. powodu. Polsa. Uwielbiam Los, sobie nie. odbiór analogowy bez koloru. Nie no, Amok, ty po prostu zapałeś żałobne logo Polsatu jej No. z tamtego okresu. Ale kurwa, no znowu życiową szansę mi nadpisali, już drugi raz. Ha, 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 ha. Zamknij Bra. mordę. Mi się No. wydaje, że nagrywający testował Słuchaj, nagrywanie. widzisz, Nie Amok, mam czego oglądać. to jest kara za to poranne wykraczenie nadpisanego zakończenia. Dobra. Dobra, si. Cope Thief Mald. Tybał. Sand. Kiedy przyjdzie mój Employa. czas, zrobisz ze mną to samo? Employa. O, dobra, Amok pamięta tą historykę, którą opowiadałem 4 miliony razy już. Nie, nie pamiętam, po prostu śmieszy mnie słowo employa. Dobra. Mówię to po raz pierwszy i ostatni, będzie uwiecznione na streamie. Robocop. Sandy Employa u mnie wzięło Robocop. się z tego, że była kartkówka z angielskiego. Reklamy. Kumpel napisał, zamiast napisać Sand i Employer, napisał Sand i Employa. Dosłownie tak to napisał. Kino. I co? Dostał z tego lachę oczywiście. Zapowiedzi, nareszcie. Tak, także stąd się to u mnie wzięło. A raczej jedna zapowiedź, ale też się liczy. Tak. Czy... A, oczywiście teletekst Chlejer musi się skraszować. Stary znałem. Nasz ulubiony software, bardzo dopracowany, bardzo tutaj działający. Oj tak. Kultowy. Jezus, czego mi trujecie dupę? 7-12. Jeszcze będzie. Albo 17-12. Bardziej 17. Nie, 7, 22:35. O mango znowu. Tyle za dupy mango. O, sorry za dupę. O, to są te pasy odchudzające. O nie! Największy skam pas odchudzający. Nie, największy skam to był pajączek.
Bez nóżek i rączek. Czy ja wiem? Dobra, film nam się kończy. I mamy napis na 1. O, Czarnobyl. Łukasz, O, Czarnobyl znowu. Aha. Film tygodnia Dracula. To nie jest 9-9. Ale plama! Plama. Plama. Ciekawe, czy znowu pokażę faka do kamery. Ej, w ogóle mam pytanie. Czy to prawda, że ten odcinek z logiem Platformy Obywatelskiej jest zaginiony? Co? Nie mam pojęcia, o jaki ci chodzi. No ten odcinek, co rysowali to logo Platformy i to wyglądało śmiesznie. A to ja nie wiem. Jest tylko urywek z tego dostępny. O którym się Ten moment. zesrali. Jak rysowali. Dobra, liżą się. Krówki moment. 12.12.93. 3 po północy. O, Ciekawe- szansa na zakończenie. Ciekawa Panowie czcionka państwo, tam była. kochani, co to u mnie? Taka znana. Tak analogowa trochę. No, Skąd ja to znam te czcionki? no. Niech Dobra, ja przewinę sobie trochę do przodu, bo... no. Według jego scenariusza? Pana Anusza. A to nawet do rymu. Według scenariusza pana Anusza. Tak? Plagiator. Plagiator. I tam, proszę pana, Nie dostaniecie jebca trochę, ale dalej nie potrafię wyjść z tego trybu, więc przepraszam za to. dopiero na film na tego gladiatora. A z tego gladiatora. 12.12.93, 11 grudnia po północy. Zamówienie specjalne to jest film. Coś bardzo mnie O lubi nie, ta ja wiem Alplama. co to jest. To jest ten serial chyba. Koniec Alplamy. Uwaga. 2001. U mnie. Ani śladu brudu i bakterii. O, czarny ekran u mnie. Gorzka zemsta. Ale co to Ty, u czy mnie to jest jakaś gorzka wpadka? zemsta? O, jest. A jedynie pilnować kitu. Dawali drugi film. Kolejna pozycja w Jak na razie ramówce. mamy- Jest, Kitku. Bingo. U kogo? U kogo? Pomaga. Pomaga. Big Brother. Logo w Nie lewym gadaj. rogu i zniknęło. Dobra, jako że mamy bingo. Jerozolima chyba to jest... Nie wiem co to jest za film, wam nie powiem, ale... To bierzemy się za liczenie bonusów. Dzień 28. Big Tak. Brada. Przez chwilę... Ale rozumiem, że bonusy za bingo są dla wszystkich, tak? Dla wszystkich uczestniczących w bingo. Zauważyłem, że przez chwilę na początku Big Brothera logo TVN było po lewej stronie. Serio? No, było. Ale jaja. 3 kwietnia. Prawdopodobnie. Dobra, przewinę z jakąś godzinę do przodu, bo to widać, że było nagrywane ciągiem. I było takie dziwnie jasne. Ja tylko sobie... Nie no, brat trafił pierwszą edycję. Albo drugą. Nie, zdecydowanie pierwsza. 3 kwietnia to edycja. będzie. To się nazywa złota edycja. Gulczas, a jak myślisz? Oczywiście Gulczas przez uzamknięte, bo jak żeby inaczej, jeje. Tak, przypomnijcie sobie dosłownie mój podpis. To jest Big Brother Extra. No tak, bo to jest ekstra, bo tam miałeś oznaczenie plus tego na kwadracik. Później będzie ten bit.pl. Reklama. Ale raczej się nie złapie ten bit. Ciekawe, czy będą znowu reklamy 0700, czy to już nie temat. Przepraszam, musiałem. Co to za zapowiedź? Czekaj, co? Jeszcze raz? Się puść jeszcze raz! Wait, what? Ale syf. Czekaj, niech ja jeszcze raz zobaczę. Ale jaja, ha 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 ha. Zobacz to. The fuck? Muszę coś zobaczyć. Co? Co to jest za zapowiedź? Nie wiem. Ale jest bardzo śmieszna. Dzięki temu. I bardzo gówniana. A ten Polsat, który był wcześniej,
raczej nie chce mi się wierzyć, że był to ostry dyżur, więc albo na wiki jest błąd, albo w teletekście jest błąd z datą. Raczej na wiki. A ja mógł, to nie wiem, czy to będzie Big Brother Extra, to może być ewentualnie Big Brother nocą. Big Brother nocą to był... trochę inaczej wyglądał. Big Brother noca. Co tu się dzieje? Co za wrestling? Masujący jeszcze. Czemu oni mu smarują jakimś ketchupem czy coś po klacie? To nie jest ketchup, to był ocet, pamiętaj. Ewentualnie spirytus mocny. Mi się wydaje, że to był majonez nie kielecki, tylko dekoracyjny. On ma teraz majonez dekoracyjny na twarzy, widziałeś? No. Właśnie o tym mówiłem. Majonez dekoracyjny winiary. I mył zęby kieleckim. O tak! Piękny zapach majonezu kieleckiego z ust mniam. Polska. Czekaj. Nie, raczej będzie gówno. Tam żadnej kłótni. Reklamy. Kieleckie jest najlepsze ze wszystkich majonezów. Based? A jadłeś wszystkie amok? Jestem kielczaninem, nie pytaj mnie o to. Nie, Tak jakbyś ale pytam z musiał mnie ciekawości. zapytać o ocet i musztardę. Z ciekawości, czy kosztowałeś też innych majonezów? Niestety winiary. Jeśli mógłbym zabrać Czyli głos... masz porównanie, no dobra. Jeśli mógłbym w tym miejscu zabrać... Polonia u mnie wleciała. Jeśli mógłbym w tym miejscu zabrać głos, to jakiś czas temu, jak sobie czytałem właśnie komentarze w jakichś takich aferach, czy Kielski, czy winiary, to zapamiętałem jeden komentarz. Ktoś napisał, że majonez kielecki to są kocie gówna zmieszane z octem. Ta osoba ewidentnie nie ma kubków smakowych. Albo w ogóle nie istnieją. Ewentualnie po prostu nie lubi octu. Swoją drogą, skąd ktoś może... O, jebane. Skąd ten ktoś może wiedzieć, jak smakuje kocie gówno? No właśnie. A może ma fetysz? I co? Dobrze. U mnie już koniec Łukasz, partii. koniec filmu. I napisy końcowe w czcionce analogowej. Myślę, że powinieneś trochę przewinąć te napisy końcowe. Nie, one zaraz po tych napisach się skończy. A, faktycznie. I czy będzie coś? Oba. Będzie rewia brazylijska. O, logo mrugło. Przełączenie na inną taśmę. Ej panowie, jak mógłbym ocenić tą partię? Poli wideo, prezente. Jak mógłbym ocenić tą partię? Była partią. Tak, była partią, ale była trochę gorsza od tej poprzedniej Untitled Kielce. Będzie niecałe, bo trwa ten program godzinę. I najlepsze jest to, że nie było w niej tyle syfu, co na przykład w tej tarnowskiej. A u mnie, jeżeli wierzyć, że to jest S180, no to za 15 minut powinien być koniec taśmy na odcinku 2.46. Więc albo film się zmieści w całości, albo nie. Łukasz, czy to jest koncert? Wychodzi na to, że tak, bo słyszę oklaski. Pole do bingo. Jakaś dupa ci tu tańczy jeszcze. No właśnie. O, ale w sumie mamy trochę i dobrze, bo mamy karnawał. O, program do wreszcie europejskiego tournée review z Rio de Janeiro. Champ de Janeiro. Także u mnie zaczynamy spis kaset. Ujebane, przegrywik. Telewizyjny, bo jest teletekst. O. Owinąć je w płótno lniane. I mamy... Nie Już mam... Język duński Taki jest. albo holenderski. Czej. Już sobie mogę wyłączyć kamerkę. A u mnie już koniec taśmy, zaskakująco A szybko. nie, u Łukasza. Nic wtedy nie można było kupić. No dobra, u mnie koniec taśmy, więc coś... Tylko 3 kobiety, niech idą. Cośmy ominęli chyba. Chyba nie ma w tym nic złego. Żeby ruszyć ten kamień, trzeba oddziału tęgich żołnierzy. Sami tego nie zrobimy. Oba. Właśnie to może być telewizja zagraniczna, dlatego zgrywam ten teletekst. Pani z piersiami. Już nie ma.
15 minut. Sobie tutaj zrobimy zapraszamy. tabeleczkę nową. No, mógł pójść mi głosowanie jeszcze. Na 6 minut? Na 6 minut? Jakie 6 minut? Czemu? Do Do końca 21.30 przeglądu 6 minut zostało. Jak to? No, spóźniłeś się, kurwa. Gdzie idziesz? A ja myślałem, że jeszcze do 22 jest, ale skam. No a, 2 godziny. Czemu szukacie... Z ciebie jest A to, dobra, to srał to pies. Za późno, puściłem głosowanie. Jezusa tam nie ma. A ja mam to w tym. To możesz pan wyjść jak masz to. Nie no, żartuję. Kaseta mi się Nie no. przewróciła w pudełku. Widzisz, co narobiłeś? Chyba, że zrobimy speedrun głosowania i... Sztab poza anteną telewizyjną, to... No to wylosowali ci dwójkę. I tak wezmę 50, jedynkę. 25, 25. I tak wezmę jedynkę. Jejeje. O, tyle go O, było. dobra, to drodzy widzowie, za to, że Jolas wybrał inną kasetę niż my widzowie zagłosowaliśmy, można go wyzywać na czacie, administracja na to zezwala. A nie wiem, o co ci chodzi. Jeje. Ja tylko się dostosowuję do ludu, tak? Nie potrafią innych cyfer wywierać, no to ja im pomogę. Dobra, JVC S180 w środku, lootbox, kaseta nieznanej marki i pojemności. Dziękuję, dobranoc. Dostałem propozycję... dostałem propozycję pola do bingo. Jakie? Przegląd family friendly, very hard. Czyli bez wulgaryzmów, bez NSFW na streamie i bez używek Nierealne. w trakcie. Cokolwiek miałoby to znaczyć. I jeszcze ja bym zaproponował jeszcze jedno The Marvel, pole do o bingo. Boże, znowu to gówno. Okej, Było- czy osobie, która wymyśliła to pole, chuj wam w dupę. Czekajcie, ja bym jeszcze dopisał do tego bingo jeszcze czcionka analog noise. O. Było też U było mnie coś takiego, jak Kultura widać. Black? No. A u mnie, jak widać, co to jest? Pietro Motta. Dobra, dalej taśma jest pusta. Z tą, że zostało nam ile tam minut do końca przeglądu. Jest, u mnie znowu to gówno 4. z tym typem. To u mnie kończymy Ile to trwało? przegląd. I Ja mam zostaję tylko z wami szybkie pytanie, do ile to końca. trwało u mnie? Chuj go wi. Nie jest godzinę. Oba. Tutaj dzisiaj akurat, jeśli chodzi o pierwszą partię, ANH, very hard ANHD. Dwuja u mnie. Nie, to było- raczej było- Impossible będą. Impossible, tak. 30 któryś Marca. marca. 17:40 coś. Cześć. 30 któryś, ja myślę, że 32 marca. Jeje. Ja myślę, że to jest 30 Menele? luty. 31 marca. I czym ty jesteś? Co za telewizja była? RK? Piotr Zieliński z golem. I teraz szukamy daty. Sun. 31 marca. Sun przez... Tak, opłacało się. To jest niedziela. Umlautem. Powiedz tak, to nagranie jest przynajmniej polskie, bo pod dwójką już same Niemcy mi zostały. Tak więc marzec 31. 90 nie pasuje. 91 pasuje. Oho. Czyli technicznie jest to telewizja zagraniczna. I podejrzewam, że jest to... że są to wczesne lata 90. Pozostała minuta 30. Jaka stacja, znak zapytania? U mnie? To jest bardzo dobre pytanie, ale... Nie jestem... Ej, mam pytanie. No. Do kiedy RTL 7 miało to takie stare pomarańczowe logo? Do 2000 chyba. No. Jak zmienili oprawę Okej. na tą taką low budget, to wtedy zmienili logo. A Low okej, budget. dzięki.
Aha, to był jakiś overlay. No, NRK, NOK, coś w tym stylu? Nie wiem. To będzie norweska. NRK się pokazuje. No to Norwegia. Norweskiej jeszcze chyba nie miałem. O, to jedziesz. Pozostało 30 sekund. Dupa tam. Ja potem z przodu. Dosłownie. I proszę państwa, 21:30. 10, Na mnie 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Szczęśliwego Tego nowego kanału roku. nie ma w twoim abonamencie. No. Koniec przeglądu. Na następny zapraszamy o 16 w sobotę. Ta telewizja edukacyjna. U mnie więc jeszcze pole do bingo lata 90. Smacznego. O. A my się Smacznego. żegnamy. Także dobranoc Bye bye. wszystkim Tak. i do soboty. Gute Nacht. Małpy! Kasety wideo, powiesz, przeżytek, śmieć, ale to właśnie tam potrafi skryć się złoto. Jakie przejście na reklamy! Włóż taśmę, wciśnij play i rozpocznij retro podróż przez zapomniane nagranie. Puls! Wiesz co? Niepokonano puls! O Nice, brawo! Bierz udział w głosowaniach na kolejne kasety i komentuj znaleziska na żywo. A nóż, widelec, znajdziemy coś, czego szukasz ty? Przerwa. Czemu to do góry nogami? Przegląd wyłącznie w ANHD. Nie taro, nie fusy, lecz sam sos. To mam 3 słowa do syna prowadzącego. Chuj ci w dupę i twojemu tacie też. Proszę tego pana rozłączyć. Przyszłość ujawni się przez to, co trafi do środka. Coś chyba nade mną stoi. Na żywo i bez wałków. Poznaj przyszłość razem z nami. Co jest? Oto składniki losu. Tajemnice sosu. Co drugą niedzielę w ANHD. Pełno jest rzeczy, których nie da się odzobaczyć. Nie no, chyba znamy lepsze rzeczy, nie chłopaki? Dlatego postanowiliśmy zobaczyć je wszystkie. 2,5 tysiąca za. Całują się. Helna. Który numer telefonu łączysz z policją? 0700? Oto nasza szczera reakcja. My Honest Reaction. Tylko na ANHD.
Czy masz już dość pierdolenia matki na temat tego, ile wyjebałeś floty na połączenia do twoich malarzy z Austrii? Czy miałeś już sytuacje takie, że starzy z babką gonili cię po podwórku ze strzelbą, bo najebałeś 1 000 000 cebulionów na rachunku za połączenie dial-up i fax? Zapewne tak, więc weź. Nie pierdol. I dołącz do polskiej darmowej sieci VoIP IP Telefonia. Oferujemy przyjazną sieć VoIP i pierwszy numer za darmo. Kurwa, ile? Jak i również częściowe usługi dial-up. Oduzależnij się od Telekomuny Polskiej SA i dołącz do nas, ale już. Chyba że wolisz dalej zapinać się tepsie. To wtedy... Panie, idź pan w chuj. Zakład Przemysłu Stronowniczego to zakład z 35-letnią tradycją działania. Specjalizujemy się w wykonywaniu towarzysza najwyższej certyfikowanej jakości. Nasze produkty możesz zamówić na stronie zpetrol.pl. Masz problem ze spocochami w Minecrafcie? Spróbuj naszego nowego produktu spożywczego ZPT Skillify. Dzięki zawarciu w nim takich składników jak E621 glutaminia monosodowy, dwupierdzian kapustny, kwas pirania, spirytus rektyfikowany, topcic z papryka, zgubione puzzle od układanki, którą mogłeś się za dzieciaka oraz ekstrakt z Vanitas Energy Drink. Jest to wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągać stałe 16 CPS bez butterfly clicka, boskiego aima oraz X-ray w oczach, którego nie wykryje nawet bardziej wykwalifikowany admin. Dla lepszych doświadczeń wprowadzamy do sklepów różne odmiany smakowe. Chromowe da Ci słuch absolutny, żelazowy pomoże na koncentrację, litowy wzmocni Twoje umiejętności walki, natomiast plutonowy spowoduje, że gracze wokół Ciebie poczują się niepewnie. Produkty spożywcze ZPT Skillify o smaku chromowym, żelazowym, litowym oraz plutonowym są dostępne do kupienia za jedyne 10,99 zł za sztukę. To deal życia, którego nie możesz przegapić. Czy jesteś posiadaczem karty graficznej z serii AMD Radeon? Wszyscy Twoi koledzy generują siłę arty, a Ty nie możesz, bo Tobie leci tylko przez procesor? Czy nie chcesz instalować Linuxa tylko po to, aby się sromotnie zawieść, gdy okazuje się, że dalej nie działa? Twoje problemy kończą się już teraz. Zakład Przemysłu Trollowniczego wchodzi na rynek sztucznej inteligencji ze swoim rewolucyjnym procesorem ZPT NVE195SP. Wmontowany na Twojego Radeona pozwoli Ci korzystać ze wszelkiego rodzaju sztucznej inteligencji, począwszy od Stable Diffusion, aż po własny model językowy, który będzie lepszy niż ChatGPT 4.0. Posiadasz RTX-a i myślisz, że nie potrzebujesz naszego procesora? Tutaj się mylisz. W kartach NVIDIA procesor ZPT NVE195SP jest potężnym akceleratorem sprzętowym, który jest w stanie przyspieszyć zadania intensywne dla karty graficznej o nawet 300%. Render w blenderze na silniku Cycles nigdy nie był tak szybki. Procesor ZPT NVE195SP sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, więc nie zwlekaj i kup swój już dziś za jedyne 5999 zł 99 groszy. Tak, jedynie 5999 zł 99 groszy. Twoja karta graficzna Ci za to podziękuje. Instalacja gratis. Zakład Przemysłu Stronowniczego to zakład z 35-letnią tradycją działania. Specjalizujemy się w wykonywaniu towarzysza najwyższej certyfikowanej jakości. Nasze produkty możesz zamówić na stronie zpetrol.pl.
Jak widzicie, was zapięty. Was jest kurwa zapięty do tujera. Jadę z tym członkiem jeszcze kurwa 30 minut. Jak to nie zwariować tych pierdolonych, rozjebanych, aż pierdolonych kurwa wojwach. Do kurwa jebanej kurwa mać, no. Pan zapyta, ja skornie zarojebany, pierdolę, kara rozjebie cię, kurwa, szmato pierdolona, łączność to kurwy! Kurwa, 30 minut pachniane, kurwa, pół godziny na pierdla, pik, 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 kurwa jebana pierdolona! Nic kurwa nie pomagają, spijana kaja, bo nie kaja, zysków pistola kaja.